Cześć, witam Was w moim dojo. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Dzisiaj odcinek specjalny, przeniesiony z wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj już bez problemów technicznych i uda nam się go normalnie poprowadzić, bo dzisiaj mam dwóch specjalnych gości, których znacie bardzo dobrze. Bracia pochodzący z Katowic i zawodnicy i organizatorzy turniejów, którzy przenieśli Paupera na wyższy poziom i już od ponad 4 lat organizują najlepsze turnieje pauperowe w Polsce. Starszy brat, prezes zarządu Stowarzyszenia Common Magic, prezes zarządu Stowarzyszenia Common Magic i pierwszy mistrz serii turniejów pauper w Spodku. Młodszy brat, również członek zarządu Stowarzyszenia Common Magic i znany Wam dobrze z prowadzenia streamów w trakcie Commonów, czyli Tomasz Myśliwiec i Radomir Myśliwiec. Panowie, witam Was serdecznie w Pauper Dojo. Cześć. Bardzo Wam dziękuję na wstępie. Bardzo Wam dziękuję na wstępie, że przyjęliście to zaproszenie, zwłaszcza po wczorajszej w topie z mojej strony, gdzie ten stream był zaplanowany oczywiście na wczoraj, ale myślę, że to jest też symboliczne, że dzień później też pokazaliście, że możecie, to pokazuje Wasze poświęcenie i zaangażowanie dla naszego pauperowego community. Bardzo Wam za nie dziękuję. Przyjemność być tu dzisiaj z Wami. Tak. Właśnie jedna rzecz, już zauważyłem. Jedna uwaga, będziesz musiał bardzo to spotkanie moderować, ponieważ my jesteśmy braćmi i to, co zauważyłem w życiu, to, że nikomu tak nie przerywamy jak sobie nawzajem i oboje mamy to samo, że kompletnie nie zwracamy uwagi na to, że ta druga osoba mówi. No właśnie, najgorzej jak dwie osoby mówią naraz. Dobra, będę miał to na uwadze, będę pilnował. Staram się właśnie dzisiaj wcielić w rolę takiego moderatora. Widzę, że na czacie jest już sporo osób z nami, jest Moonwalker, jest Keczemark, jest Proboszcz, jest oczywiście Kusza, Franek Komsta jest, który pytał, czy to może bracia Golec, może w innym odcinku, jest też Ludrox, czyli nasz najwierniejszy fan, więc bardzo się cieszę, bardzo Was też serdecznie witam. Dobrze, że z nami jesteście i właśnie na wstępie powiem jedną rzecz, żeby nie było, że to jest coś, co nie wiem, co ukrywamy, że właśnie, tak jak wymieniłem, Tomasz jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Common Magic, Radomir jest drugim członkiem, a ja jestem trzecim członkiem tego stowarzyszenia, które zostało powołane między innymi do organizowania właśnie turniejów Common, ale... Członków jest nas 7 i w uczciwym, otwartym głosowaniu zostaliśmy wskazani do tej wątpliwej przyjemności. Tak. Zasiadania w zarządzie. Tak, zasiadania w zarządzie to głównie wiąże się z handryczeniem z naszymi polskimi urzędami. Pozdrawiam serdecznie drugi Urząd Skarbowy w Katowicach. Ale za to podpis kwalifikowany to już potrafię w środku nocy z zamkniętymi oczami zrobić. Tak, po 4 zwrotkach wniosku tak. Tak, było trochę zabawy. Ja mówię to głównie w tym celu, żeby powiedzieć, że to jest stowarzyszenie, które powstało, żeby też między innymi organizować te turnieje i my o tych turniejach porozmawiamy, ja Was przepytam z tego, co chcę przepytać, pochwalę za to, co należy pochwalić i żeby nie było, że chwalę sam siebie, będąc członkiem stowarzyszenia, członkiem zarządu, to zaznaczam, że ja nie byłem zaangażowany w organizowanie Common Katowice. Ja w ramach stowarzyszenia wyszedłem właśnie z inicjatywą Pauper Dojo, prowadzę ten kanał, to jest mój konik, natomiast przy organizowaniu turnieju Common Katowice ja tylko przyglądałem się właśnie Waszym ustaleniom oraz działaniu innych osób, które tutaj na pewno wymienimy i pochwalimy za to, za co zasługują na pochwalenie. Zdecydowanie tak. I teraz, jaki jest plan odcinka? Ja będę właśnie takim moderatorem, postaram się poprowadzić tę dyskusję pomiędzy właśnie Tomaszem i Radomirem. Zaczniemy od nich samych, jestem ciekaw, jaka jest ich historia, jak zaczęli przygodę z pauperem, jak wyewoluowali z graczy do organizatorów, do animatorów naszego community. Porozmawiamy o początkach tych turniejów, bo najpierw to były rzeczywiście turnieje pauper w Spodku, teraz mamy komony organizowane w całej Polsce. Powstało stowarzyszenie, po kolei przejdziemy przez różne tematy, może też porozmawiamy chwilę o przyszłości, o planach na jeszcze ten rok i na kolejne lata. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania,
to je śmiało zadawajcie na czacie, ja też ten czat będę śledził. Jeżeli pytanie będzie pasować do tematu rozmowy w tym momencie, to je od razu będę starał się zadawać, jeżeli nie, wszystkie te pytania gdzieś będę sobie wynotowywał i najwyżej na koniec, albo jak dojdziemy do właściwego momentu, będę moim gościom przekazywał. Więc dobra, panowie, proponuję zaczynać. Pierwsze pytanie, jak się poznaliście? Dobre. Tak, słuchaj. Tak. Nie, Aż pierwsze pragnie pytanie wyszło. oczywiście jak zaczęliście swoją przygodę z Magiciem, z Pauperem? Może Tomasz, ty zacznij jako Mówisz starszy. Age before beauty. No dobrze. Znaczy, ja tylko Chronologicznie. Chronologicznie ja powiem jedną datę, bo sprawdziłem. 5 lipca 2000 roku. Mówisz, tak? Był pre-sales? No, wiesz, to tak zupełnie poważnie. Dotarło do nas Diablo 2 wtedy. You've been warned, to od razu powiem. Absolutnie nie przygotowywaliśmy się do tego wywiadu, więc będzie z głowy. Jedną rzecz, którą przygotowaliśmy, właśnie zdradził Radomir, to znaczy próbowaliśmy sobie przypomnieć, kiedy to się wszystko zaczęło i doszliśmy do wniosku, że najprawdopodobniejszym scenariuszem jest to, że dostaliśmy startery albo boostery portala dwójki z pre-salesem Diablo 2, które o podanej dacie, czyli mniej więcej z początkiem obecnego wieku, zostało nam wysłane, więc jako taki gateway drug to wydaje mi się, że to były startery portala dwójki albo starter 6. edycji. Jedno z tych dwóch. Głowy nie dam. Ale ten okres, mniejsza dla większości z was, to prawdopodobnie są i tak dość zamierzchłe czasy. Dla nas już też o tyle, że w sumie nawet dobrze nie pamiętam. Natomiast tak, to dla nas to był ten gateway drug. Mogła to być 6. edycja. Jedno i drugie mieliśmy na początku. Jedno dostaliśmy z pre-salesem Diablo 2, wtedy świeżutkiego, będąc ja w szkole średniej jeszcze, Radomir chyba zaczynając gimnazjum, coś takiego. No i co? No i graliśmy taki klasyczny kitchen table magic, jak to chyba wszyscy na początku. I było to, trzeba przyznać, to było, no ja to do dzisiaj wspominam bardzo dobrze. Była nas 4, więc to akurat się dobrze składało na takie 2 stoliki po 2 osoby w malutkiej knajpie, teatro-knajpie Gugelander, która też związana mocno z historią Katowic. Kto zna kabaret Mumio, to gdzieś tam będzie się w stanie wygrzebać. Piękne czasy. I graliśmy tak. Właśnie tutaj mam jedno zgłoszenie, przepraszam, jeżeli przerwę, Tomasz, Radomir jest wyraźnie ciszej niż Tomek, ja postaram się w takim razie, Tomku, może ciebie ciszej dać, ewentualnie może... Postaram się głośnić tu u siebie. Teraz dużo lepiej słychać też, no. Teraz jest lepiej, dobrze. Tak, no niech tam widzowie mówią, co poprawić w razie czego. Tak. I co? I taki kitchen table się skończył gdzieś w momencie, w którym ogarnęliśmy, że jest coś takiego jak LGS w Katowicach. Wtedy był to Bard, gdzie są turnieje organizowane, no i wskoczyliśmy w standard bardzo nieśmiało. I graliśmy ten standard, Boże, to wtedy jak zaczęliśmy grać standard, to wydaje mi się, że wyszło Nemesis z bloku profesji i wchodziła inwazja? Później. Inwazja wchodziła, ja pierwszy deck, który miałem prekon, to było Eruption z Nemesis. I chyba jeszcze rok graliśmy, właśnie kupując o wiele za drogie boostery w sklepie z zabawkami na ulicy Kościuszki. Co ciekawe, nie ogarnęliśmy naprawdę, nie wiem, przez
półtora roku chyba, że 100 metrów niżej jest LGS, dosłownie na tej samej ulicy, gdzie wszyscy grają w Magica, mają lasery, wymieniają się, są turnieje. Po prostu jakoś padliśmy na to, że są w ogóle takie sklepy. I ja pamiętam właśnie, że mój deck prekonowy, absolutnie pierwsze co zrobiłem z nim, to go totalnie zepsułem, ponieważ uważaliśmy, że granie na 20 live'a to jest w ogóle, co to jest za granie, nie można rozwinąć tej gry, więc graliśmy na 40 live'a, bo ciekawie. Nie pamiętam. W ogóle tak trochę wymyślaliśmy zasady takie. Wyszedł nam Commander, też No często właśnie, siedzieliśmy i powiem zaraz, graliśmy że we czwórkę. że wymyśliliście Commandera, nie? Tak, Nie dokładnie. było tam Commandera per se, ale nasze deki miały spokojnie po 80-90 kart. Ja pamiętam do teraz, jak na przykład niesamowicie zniszczyłem dek kolegi, który grał monoczarną kontrolą. Moim biało-czerwonym nie wiadomo czym, w którym wsadzają takie karty jak Wake of Destruction, które niszczy dany ląd i wszystkie, które się tak samo nazywają. Kosztuje tylko 3 bezkolorowe many i 3 czerwone, tani spell, ale za to jaki genialny, więc ogólnie no te nasze deki nie były za dobre, nasza gra nie była w ogóle dobra. No i potem dopiero ale experience był doskonały, to słuchaj, to wiesz. Experience doskonały, no i ogarnęliśmy, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak LGS, istnieje coś takiego jak FNM-y, no i tam gdzieś powoli weszliśmy, ale to już wydaje mi się, że to było gdzieś w połowie inwazji, to już była inwazja, apokalipsa i Jedne co pamiętam to jest to, że chyba skończyliśmy przygodę ze standardem, z LGS-ami i jakąś taką dłuższą przerwę w Magicu w okolicach wyjścia Mirrodina. Tak wydaje mi się, że Mirrodina w papierze już nie miałem. Właśnie, czyli ponad 20 tak, lat temu czasy, gdzie w ogóle Polska to jeszcze daleka droga do Unii Europejskiej, pewnie grając w Magica się grało, nie wiem, bez koszulek nawet, bez po prostu Wiesz karty, co? bez protektorów. Powiem Ci, że niby tak, a z drugiej strony, zwłaszcza w Katowicach, tam w Bardzie było takie towarzystwo. Oczywiście byli gracze tak od takich totalnych nubów jak my, do takich graczy z ambicją na pro playerów. No i była ekipa wypadowa na GP, więc tam się przewijali bardzo solidni gracze. I oni potem faktycznie gdzieś tam w streamach w GP dosyć wysoko docierali. Ja pamiętam jedną To rzecz, przekażę, bo która... Bombaj na chwilę do nas dołączył, każe was pozdrowić i chyba będzie leciał, ale na chwilę do nas zajrzał, też fajnie, że dołączyli w międzyczasie i Bombaj. Wczoraj był, a dziś już nie ma czasu, tak, no, niestety, ale życie. Jest, trochę nas odwiedza osób. Co pamiętam, co jest ciekawe z tamtych czasów, to że trudniej było o wiele o netdecking i nie za bardzo, znaczy nie ta mając meta internetu, docierała, tak, ta meta docierała bardzo powoli. Pamiętam, że w standardzie deckiem, który Tomasz wymyślił i którym długo grał, było połączenie, nawet nie wiem, czy to był standard, czy extend. To był w standardzie był naraz. Znaczy, nie, przepraszam, to był, szanujmy się, to był typ drugi, a nie typ 1X, tak? To trzymajmy się nomenklatury z tamtych czasów. Więc w typie drugim jego deck polegał na tym, żeby wystawić Meteor Storm, enchant za 2 many, a za 4 miał umiejętność chyba? Czy za 4 many i za 4 many umiejętność? W każdym razie discard 2 kart, chyba 4 many i robił 4 damage. Discard 2 kart at random. I drugą było Ensnaring Bridge, który właśnie blokował stwory przeciwnika przed atakiem i o powerze większym niż masz ilość kart na ręce. I pamiętam do dziś to było. Ja tak naprawdę nie za bardzo wiedziałem, czym grać i nie miałem deka. I pamiętam pierwszy FNM, na który poszedłem, to było, i nie wiem jak to się stało, i zaraz Tomek mi będzie musiał podpowiedzieć, bo nie mam pojęcia skąd poznaliśmy GAN. W tej chwili też członka stowarzyszenia naszego oczywiście.
Ja dokładnie pamiętam, ale to ci No skończę. właśnie chciałem was o to zapytać, że Ja- z tamtych lat, czy wtedy właśnie nawiązaliście już jakieś przyjaźnie, znajomości magicowe, które przetrwały do dzisiaj albo przetrwały No, lata? Ganiwo miałeś okazję poznać, więc tak. Tak, To oczywiście jest jedna z tych pozdrawiam. osób. do końca może tylko- Ten, tylko historię, proszę, a potem, tak, potem proszę, opowiesz, dobrze. jak poznaliśmy Gano. Tylko nie wchodźmy tak głęboko, tak, żeby... Tak, Przed to było północą dla mam mnie ambicje super ciekawe skończyć. przeżycie. Ja myślę, że się nie śpieszymy za bardzo. Dzisiaj nie jesteśmy ograniczeni, myślę, do świtu. Dokładnie, więc nie ma co się śpieszyć. Tak. Więc historia, która mi zapadła w pamięć, jest taka, jak siedzę u naszego kolegi, z którym przez te lata graliśmy i o którym jeszcze opowiem za chwilę, który jest prowodyrem tak naprawdę tego, że zaczęliśmy jeszcze raz z Magiciem i zaczęliśmy z Pauperem, ale o tym później. Więc kolega Maciek, zwany dalej Szatanem, właśnie był z nami od początku grał z nami w Magica i kiedyś było tak, że chyba on albo Gano mieli się przejść na sobotni turniej, to nawet nie był FNM, tylko jakiś większy sobotni turniej. Okazało się, że nie mogą, więc postanowili posłać mnie i siedzieliśmy na podłodze i składaliśmy deka na miejscu po prostu z kart, które były w klaserze. I pamiętam, że pierwsze dwie karty, które wyjął Gano i powiedział, że to są dobre karty i mam nimi grać, to był Meddling Mage. I pomysł na to, żeby dać dzieciakowi, który totalnie nie kojarzy mety, co się kontruje, co się zagrywa, żeby dać mu deck oparty na Meddling Mage'ach, gdzie trzeba dosłownie powiedzieć, która kluczowa karta ci przeszkadza w deku przeciwnika. No był ambitny, tak. Był ambitny, więc przerżnąłem ten turniej okrutnie. Nie wiem, czy wygrałem jedną małą grę po prostu. Ale tak, to był moment, w którym poznałem Gano i to był mój pierwszy chyba turniej w standardzie. Oddaję głos Tomku, powiedz, jak poznaliśmy Gano. Tak, jak poznaliście Gano, czy inne osoby z tamtego czasu? Tak, Gano poznaliśmy jako chłopaka mojej koleżanki z liceum. I to, że się dowiedzieliśmy nawzajem, że gramy w Magica, to był absolutny przypadek, bo się poznaliśmy w zupełnie innych okolicznościach, więc raczej razem spożywaliśmy soki. Oczywiście, tak. No i jak się dowiedzieliśmy, że mamy dodatkowe wspólne hobby, to poznaliśmy się też na tej płaszczyźnie i bardzo możliwe, że to Gano nam w ogóle otworzyło oczy na to, że mamy LGS w Katowicach. Ale tego szczegółu na 100% Tak, nie pamiętam. to jest bardzo prawdopodobne, też mi się tak zdaje, że stamtąd się dowiedzieliśmy, no bo Gano już wtedy był chyba bywalcem, niż wtedy był bardziej kompetitywny, jeżeli summa summarum i tak to się toczyło. Na GP nie pojechaliśmy, ale trochę poziom gry może nam się podniósł i gdzieś ta przygoda potem razem z tym, jak życie w tym wieku zaczyna gdzieś pędzić, no to gdzieś ta przygoda się w okolicach tego 2003-2004 mogła przerwać. I tak, trwała taka 15-letnia pauza do roku, który to był, 2018? No, tu ja może powiem, bo dla Ciebie to była pauza, dla mnie nie. Okay. Więc może od teraz pociągnę tę historię do momentu, który już znamy. Właśnie tutaj Tomasz chciał przeskoczyć 15 lat, tak, że jesteśmy teraz tak. 2018. Nie, tutaj jeszcze nie. 15 lat do omówienia. Mów Radomir. Po pierwsze, ja miło wspominam ten czas, bo wtedy z kolegami wzięliśmy wszystkie karty, które mieliśmy, spakowaliśmy w ogromny karton i stwierdziliśmy, że przestajemy już grać takiego właśnie kompetytywnego Magica w typie drugim albo w standardzie, ale wymyśliliśmy sobie znowu format, wymyśliliśmy własnego Sealeda i po prostu roztasowywaliśmy karty, wszystkie, które mamy, na takie kubki po 120
i raz na kilka tygodni przechodziliśmy, braliśmy losowo jedną z nich i każdy z nas w domu przez następny tydzień miał złożyć z tych kart deka. I potem graliśmy tymi dekami pomiędzy sobą i no, dla mnie ten format był wspaniały i to mnie utrzymało, to był mój związek z Magiciem przez następne kilka lat. Potem rzeczywiście ja trochę odpadłem i jedyną osobą, która ciągle była przy tym Magicu, był mój serdeczny przyjaciel Komat, który co jakiś czas próbował mnie wciągnąć. Ja kiedyś jak sobie zaglądałem na historię moją Magica, to było tak, że gdzieś tam w 2007 poszedłem chyba już do Flamberga wtedy, na jakieś pre i tak w tej historii tam się pojawia moja bytność tak co jakieś 2-3 lata, gdzie tam gdzieś wchodziłem, tak muskałem ten świat magicowy. Pamiętam w roku 2010 i to jest moment, w którym dowiedziałem się o Pauperze. Rok 2010, tam właśnie też kolega Komat z moim kuzynem stwierdzili, że to jest świetny format. W tej chwili to był chyba Pauper Extended grany we Flambergu, w którym właśnie można stworzyć swoje super deki za grosze. I ja pamiętam, jak siedzieliśmy i kilka tygodni kombinowaliśmy nad różnymi dekami, które można stworzyć w tym formacie. I co ciekawe, spędziłem mnóstwo czasu nad wymyślaniem deków i nie zagrałem ani razu. Ani razu tam nie poszedłem, bo jakoś, no jak zwykle u mnie po prostu wątki się zaczynają i gdzieś urywają w połowie, gdzieś im czegoś brakuje. Więc dostałem za to, i to jest mail, którym kiedyś się dzieliłem i ostatnio wspominałem na streamie z Commona, dostałem za to maila w roku 2011 z raportem z turnieju. I tam było dokładnie opisane, jakie były matchupy i co ciekawe, w Pauperze Extended w 2011 deki, które istniały i które były opisane tam, to były ściany, tylko ściany nie miały payoff infinite, więc payoffem był akurat u kolegi, nie wiem czy wszędzie, ale był Ulamog Crusher. Była Kuldota, po prostu monored Kuldota, prawie taka jaką znamy dziś, i był Infect. I to są deki, które, nie wiem, jak ja to przeczytałem, to miałem takie, Jezus Maria, to istniało, nie, że Pauper wtedy, to jeszcze Pauper Extended, który ma ograniczoną pulę kart. I dodatkowo z ciekawostek wydaje mi się, że z uczestników tego turnieju jeden zajął chyba drugie miejsce na spotku. Tak, dokładnie. Roman był wspomniany również w tym mailu. Opisany jako taki z dreadami, bardzo dobry gracz. No, więc to jest moment, w którym ten Pauper mi gdzieś w mózgu osiadł i później historia tego, rzeczywiście potem było kilka lat przerwy i w pewnym momencie wspomniany wcześniej Szatan odezwał się do nas i z którym cały czas się przyjaźnimy i cały czas od dziecka mamy kontakt, odezwał się do nas i stwierdził, że hej, chcę sobie zagrać znowu w jakąś karciankę i podobno teraz wychodzi nowy dodatek w Magicu, to była chyba jakaś robota. Nieważne, co tam wychodziło. I jest rotacja, chodźcie, wejdziemy w standard z powrotem i gramy. Ja sobie przypomniałem te wszystkie potem tony hałdy zbędnych kart, które nam zostawały po standardzie i stwierdziłem, wiesz co, może zanim zaczniemy od zera zbierać kolekcję kart, to może zaczniemy w coś, co nie wiem, nie rotuje, jakiś tam eternal format, żeby sobie te deki mieć cały czas, a nie, że trzeba na bieżąco się tym zajmować i cały czas przejmować, jak meta się zmienia z każdym dodatkiem. No i rzeczywiście z Eternal formatów to
Modern trochę spojrzeliśmy mnie na nie cenę interesował. deków do Legacy, spojrzeliśmy na cenę deków do Moderna, spojrzeliśmy na cenę Znaczy deków do Vintage'a, no i mnie nie stwierdziliśmy, że interesował Pauper osobiście, bo no będzie tak jak niezły na mówiłem, początek. obaj będziemy gadać naraz. Modern po pierwsze mnie nie interesował, bo nie lubię planeswalkerów. W Legacy tak, rzeczywiście trochę za drogie. Pauper wydawał się idealny, więc poszliśmy w tego Paupera. No i szatan stwierdził, że no tak, ten Pauper, ale wiecie co, ja chcę grać competitive, więc muszą być w Katowicach cotygodniowe turnieje. I ja sprawdziłem na szybko, otworzyłem nowego taba, sprawdziłem w okolicy, co się dzieje, trafiłem na rozpiskę Flamberga i patrzę w środę Pauper Standard, o super, odpisuję mu, hej, grają co środę we Flambergu, spokojnie, będziemy grać Paupera. Po czym I tutaj postawmy kropkę, bo Dość zaczniemy na odpowiadać na kolejne pytania, Prospero, wiesz? Tak, właśnie. No cieszę się, że doszliśmy do tego Paupera, bo też no, byłem właśnie ciekaw, jak to było, no, czy Ale- kogo wciągnął. Tylko- Tutaj padło pytanie też tylko od teraz- widzów, czy pamiętacie w ogóle To swoje teraz numery będzie jeszcze najciekawsze. DCI i czy te czasy... Ja pamiętam, że mój był krótki. Jeszcze mieliśmy te krótkie numery DCI, więc łatwiej Ja je swój zapamiętać. pierwszy niestety zgubiłem. Więc... Ja odnosiłem go w portfelu przez dłuższy czas. Ale w każdym razie ominęliśmy najciekawszą część tej historii, bo to też ta historia prowadzi do tego, jak nie tylko wróciliśmy do Paupera, ponieważ problem z Pauperem był taki, że potem zacząłem tak dopytywać o tego Paupera w tym Flambergu. Okazały się dwie rzeczy. Po pierwsze, to był Pauper Standard, to nie był Pauper Classic. Po drugie, od pół roku był martwy i okazało się, że nikt w Katowicach nie gra Paupera. I napisałem szatanowi, hej, wiesz co, jednak wycofujemy się z tego Paupera, bo nikt go nie gra. On odpowiedział mi, za późno, kupiłem już 2 deki. I w tym momencie ja stwierdziłem, że no dobrze, trzeba coś zrobić. Więc zacząłem szperać po wszystkich katowickich grupach. Trafiłem na którejś z grup, że ktoś wrzucił link od Safran Olive, który robił opis deku, wspaniałego deku, który ktoś mu podesłał i był to combo deck na bazie artefaktów za 0. Jak się nazywał ten czar, który za tapa możesz wrócić do końca tury, są 2 takie czary. Za 1 blue, znaczy za blue. Helix, tak, Helix i nie pamiętam jak się nazywał ten drugi. W każdym razie jest też jeden typ zatrzymany, który untapuje się jak wrzucisz artefakt, więc chodziło o to, żeby infinite razy Retraction Helix, tak. Untapując i tapując i finisherem mógł być tam chyba no było tam kilka finisherów, Archer albo coś. W każdym razie to był deck, na który trafiłem. Okazało się, że to jest deck słynnego w Katowicach Brewera Beniamina. No i okazało się, że Beniamin stał się moim kontaktem w ogóle do grupy grającej w Katowicach Paupera. Grupa była taka jak kot Schrödingera, trochę martwo żywa, więc stwierdziliśmy, że no, trzeba coś z tym zrobić i skoro nie ma tych regularnych turniejów, a na grupie raz na 2 miesiące ktoś pisze, hej, może tym razem zagramy w Paupera, po czym odzew był taki, że jednak się nie grało w Paupera, więc zaczęliśmy wtedy w naszym sklepie RPG po prostu zjawiać się co tydzień i grać w każdy czwartek tego Paupera i stwierdzaliśmy, że po prostu no, trzeba zebrać tę masę krytyczną, więc we trójkę pojawialiśmy się tam i ktokolwiek nie przyszedł, to z nami grał. No, czasem graliśmy we 4, czasem w 6, no ale po prostu trzeba było tę machinę ruszyć. No i tak właśnie minęło kilka miesięcy.
Raz chyba nawet zebrało się 15 osób i już zaczęło się to jakoś rozwijać. To oczywiście nie zawsze było tak różowo i potem te turnieje czasem też wracały do 3, ale ważne jest to, że od tamtego momentu rzeczywiście co tydzień te turnieje się odbywały. Pojechaliśmy nawet, stwierdziliśmy, dobra, czas pojechać na jakiś większy turniej. W Krakowie był MagicCon i stwierdziliśmy, że dobra, competitive, jedziemy na największy turniej w Polsce, jedziemy na MagicCona. Okazało się, że na MagicConie my pojechaliśmy tam we 3, spotkaliśmy kolejnych 3 graczy Paupera i zagraliśmy w 6, całe 3 rundy. Nawet w sumie ludzie w ostatniej rundzie brali ID, bo się nie opłacało grać, więc zagraliśmy 2 rundy de facto. Czy Ale tak któryś z tych ludzi poznaliśmy, cały czas znamy, gdzieś się pojawiają? Tak, Tam w międzyczasie tak. Poznaliśmy między innymi... proboszcz pisał, że w ogóle raz mu się udało zagrać tego Pauper Standard w starym Flambergu, ale nie wiem, czy to już właśnie te czasy, że trafialiście na proboszcza. Nie, nam się nie udało, więc może tam mógł poznać Beniamina albo inne osoby z katowickiej sceny. Łukasz Kowalewski tam już gdzieś był, no nas jeszcze nie było. W Krakowie poznaliśmy Andrzeja Nawalanego i w sumie to jest początek tego, jak zaczęliśmy ściągać i grawitować i szukać po całej Polsce kolejnych community Paupera, ponieważ w tym momencie wiedzieliśmy o istnieniu... Że jakieś są. I tu postawmy kropkę, dajmy szansę Prospero zadawać pytania w ogóle, a ty nas brutalnie moderuj, bo jak widzisz, mamy tendencję do... Znowu słyszałem, że mamy dużo czasu, więc dużo mamy czasu... Czas, Nie, ale to... Opowieść płynie naprawdę, mnie to nie Czy może od razu tak patrzę na czat, czy może się od razu jakieś pytania pojawiły do tej części opowieści? Żeby je od razu... O właśnie, ktoś przypomina Retraction Helix i Battered Golem. Battered Golem, kiedy Radomir opowiadał o tym deku kąpiącym się. Ja chciałem tylko jedno zapytać. Który rok mamy? To jest 2010, mówię, że zaczęła się przygoda, ale te turnieje z Pauperem. Coś tutaj nam na chwilę połączenie zerwało. Jakieś przerwy widzę zarówno w dźwięku, jak i w obrazie. Mam nadzieję, że zaraz się dobrze usłyszymy, panowie. Nie. To może ja was trochę gubię niestety, ale chwileczkę. No, wydaje mi się, że Radomir niestety nam zniknął. Czego ja do rozmów używam? Do połączenia Ninja. Używam Video Ninja. I zawsze było dobre. No, widzę. Podłączyłeś się znowu, Radomir, z nami. Ja słyszę Radomira. No, ja też słyszę. Ja was słyszę cały czas. Tak, Tomasza cały czas też teraz już widzę na streamie, może po prostu Radomir przekroczył liczbę dopuszczalnych słów i ten już wyczerpał mój internet. Nie, dobra, sekundkę. Spróbuję odzyskać Radomira, bo jest na green screenie, ale sekundkę. Dzięki Bogu to jest green screen, więc możemy w miejsce Radomira wkleić cokolwiek nam się żywnie podoba teraz. Dobra, chyba jest już Radomir z nami. No oczywiście, przepraszam za problemy techniczne. Dzisiaj też wiele osób, tak jak pisze Tomasz, ogląda mecz pewnie przez internet, to też trochę zamula. Ale wracając do naszej rozmowy, czyli tak, mamy który rok? Jeszcze raz, bo ty 2018. 2018 i jest już też wraca Tomasz do grania w Magica. On tak mówił, że zrobił sobie długą przerwę i mniej więcej w 2018 wróciliśmy razem. Wróciliście razem do Paupera. Jakie to są w ogóle czasy pauperowe? Tam nie ma jeszcze banów żadnych? Wszystkie karty są dozwolone? To jest, słuchajcie, tak, żeby umiejscowić wszystkich, to jest tak na pół roku, 3/4 roku przed tak zwanym Blue Monday.
Więc Tak, teraz to jesteśmy były czasy, Magic gdzie Fest jeszcze w miałeś szansę 2019. zostać absolutnie zjechany przez gracza, który przez cały mecz nie robi nic innego, tylko wystawia jedną wyspę, zagrywa Delvery i gra Daisy. I właściwie tak. To są te czasy, więc Tak, ja sobie gorąco patrzę w tej polecam. chwili, jesteśmy na Magic Fest w Krakowie, był po Blue Monday, już Blue Monday był w maju 2019. Magic Fest to jest lipiec 2019, co oznacza, że no tak, wtedy pierwszy raz połączyliśmy w ogóle siły z kimś spoza Katowic. Mniej więcej chyba w tym czasie też gdzieś dotarł do nas proboszcz, który pojawił się na naszym katowickim Facebooku, który się mocno rozrastał, na naszej grupie pauperowej. I właśnie byliśmy, ja byłem w ogóle psychofanem proboszcza, bo był to jedyny gracz z Polski, jakiego znałem, który miał jakieś sukcesy na światowej scenie. Więc byłem zachwycony, jak do nas dołączył, czułem się, jakby jakaś gwiazda do nas dołączyła po prostu. I to w dodatku własnymi listami. Tak. też No o i tym tak powoli zaczęliśmy jeździć po Polsce i dowiadywać się coraz bardziej, że ludzie jednak w tego paupera grają. Pojechaliśmy do Warszawy w paprykarz i okazało się, że w Warszawie też całkiem niezłe liczby graczy potrafią się zebrać. Dowiedzieliśmy się o tym, że grają w Poznaniu i tam też są turnieje kilkunastoosobowe. No i tak powoli do przodu zaczynaliśmy zbierać po prostu te kontakty i okazało się, że są gracze, którzy w razie czego potrafią przyjechać na przykład na weekend do Katowic na jakiś większy turniej, na którym jest 30 osób. Jasne, to ja tutaj zadam pytanie Pamiętam wtedy chyba Tomaszowi, największy w historii turniej Paupera to miał 29. Nie, no to już jest całkiem dużo. Tomasz, żeby właśnie oddać Tobie głos, powiedz, bo takie też do mnie doszły opinie, że na początku to w ogóle trochę było wstyd grać w Paupera, że tam rzucano kamieniami w Pauperowców. Nie, ja jestem to były odporny na takie prowokacje. Tak, nie, tu nie było Mówimy, to są żadnej. same początki, tak? Nie ma banów, community jest małe, turniej, no 29 osób to już dużo, ale no 6-osobowe, że się zjeżdża ludzie z Polski, to prawie nic. Więc jak to nie, to nie ma banów. Tak? Przepraszam, bany były, tylko przez długi czas Pauper był zaniedbany, ale bany były, bo od początku było kilka przegiętych kart, które wiadomo było, że trzeba zbanować, więc karty takie jak Treasure Cruise, Cloud of Fairies, tak, Cloud of Fairies, Frantic Search, tak, Empty the Warrens i tak dalej, więc było już sporo kart, które były zbanowane, ale przez kilka lat rzeczywiście do tej listy banów chyba nie dochodziło nic nowego, a aż do tego Blue Monday, gdzie okazało się, że właśnie przyjrzeli się temu Pauperowi i gdzieś chwilę później, nie wiem czy rok później, Pauper nie został oficjalnym formatem, nad którym Wizardzi wzięli swoją pieczę. Nie pamiętam, czy to nie był 2020. Może ktoś wie z czatu. Jeżeli ktoś wie lub może sprawdzić, no to śmiało niech nam napisze na czacie. Okej, no dobra, czyli tak, mamy w takim razie format, który już funkcjonuje normalnie, są bany, tak jak mówicie, community się rozrasta, nie jest to wstyd grać w Paupera, ale no, czy nie było takiego klimatu, że ten format jest taki właśnie uboższy, same komony, jak się wtedy czuliście, kiedy wszyscy inni grają właśnie, no nie wiem, wiesz co, 2 extended. Był jeden taki jedyny, znaczy nie było, nikt nie dawał czegoś takiego odczuć.
jedyne co być może to jest to, że Może. faktycznie był problem z znalezieniem miejsc, znaczy to z natury rzeczy to był format, który był na samym dole priorytetów w LGS-ach, więc jeśli chodziło o znalezienie wolnego slota na jakieś cotygodniowe granie, no to zawsze była rozmowa, że tutaj modern, tutaj standard, tutaj limited, możemy was wcisnąć tu i tu. I to pomimo, na przykład, bo tu mówię akurat gdzieś tam pamiętam, że tutaj pomimo tak naprawdę otwartości i takiego bardzo, bardzo przychylnego podejścia do formatu u właścicieli na przykład Flamberga, no realnie mieli już zapełniony kalendarz, więc wciskanie jeszcze kolejnego formatu, który nie daje żadnego wejścia na żadne qualifiery do poważnego grania, Znaczy, był problemem. trochę bym się kłócił, że nie było napiętnowania. Trochę bym się kłócił, bo jednak mieliśmy epizody, gdzie były bardzo mocne spiny pomiędzy graczami ale to Moderna. No, ale to gracze Moderna są znani z otwartości i tolerancji, to wiesz, to... No nie generalizując, akurat mieliśmy tak, że były pewne żarty, które z Paupera, graczy Paupera, które no niestety potrafiły być mocno dotkliwe i tak. Znaczy był taki jeden epizod, chociaż to już mam wrażenie, że było później. To już było później, nawet w momencie, w którym, że tak powiem, wolumen tutaj już był odpowiedni, to ale to też raczej wyjątki od reguły niż reguła. Okej, czyli te początki Paupera nie takie złe, może nawet były po prostu ten Pauper ignorowany, może gdzieś jakieś pojedyncze incydenty się zdarzały. Tutaj Łukasz Węcka napisał, że w 2019 chyba Pauper został takim formatem, gdzie rzeczywiście tak interpretuje Wizardzi się, rozumiem, nim zaopiekowali i go sformalizowali i to są też czasy chyba w takim razie 2019, gdzie musieliście podjąć decyzję, że bycie samymi graczami wam nie wystarcza, że chcecie w takim razie coś więcej zrobić z tym Pauperem. Wiesz co, no ciągle jest tak, bo to mówimy o takiej sytuacji, w której już gramy weekly. Czasem frekwencja fluktuuje, bo czasem jest osób 16, a czasem są 4. Natomiast to po pewnym czasie zaczynasz się zastanawiać, no to co dalej i właśnie będąc czy gdzieś tam na jakichś tam Magic Festach, gdzie wydawałoby się, że nawet taki side event ma szansę jakieś tam większe grono ludzi zebrać, no nie, nic przynajmniej z rzeczy nam bliskich i wiadomych nic się nie działo, więc tak naprawdę dochodziliśmy znowu do momentu, gdzie jest próżnia, którą trzeba zagospodarować. Absolutnie nie mieliśmy ambicji na żaden power grab, natomiast była to próżnia, którą trzeba było zagospodarować po prostu, żeby coś się działo więcej. Okay, ja może opowiem, jak ja to pamiętam, bo to jest kolejny raz, kiedy nic nie planowaliśmy, tylko wydarzyło się to znowu przypadkiem. Dla mnie cała historia to jest po prostu suma przypadków. Tu akurat siedzieliśmy w kolejny czwartek w RPG, które wtedy nas gościło co tydzień, było naszym głównym domem jeszcze, jeżeli chodzi o Paupera w Katowicach. I właśnie wtedy po prostu właściciel LGS-a odezwał się do nas tak: hej, wiecie, a może chcecie zrobić na planszówkach w Spodku turniej, bo tu właśnie był Piech przed chwilą i tam rozmawialiśmy, on mówił, że może jakiś turniej zrobić i może zróbmy Paupera. I my tak spojrzeliśmy, no możemy zrobić Paupera. I wtedy to był ogromny sukces, jeżeli chodzi o nasze turnieje, bo tak jak lokalnie maksymalnie kiedykolwiek mieliśmy 15 osób, tak cała nasza społeczność katowicka się spięła i na ten
no to nasze święto Paupera w Spodku wtedy pierwszym zebrało się właśnie 29 osób, czyli wyrównaliśmy ten historyczny rekord jakiegoś tam turnieju w Warszawie 10 lat wcześniej. Jeszcze był legendarny ponoć turniej, czy nawet nieformalne Mistrzostwa Polski w Jaworznie, tak mi się wydaje. Może to nawet No dobrze, było to Morbiala, może ale to już mówimy o, w sensie informacji o tych i śladach po tych historii, to już tak trochę jak legendy od człowieka do człowieka szeptem, nieśmiało nocami, więc... W każdym razie na pewno był to turniej przez ostatnie kilka lat największy, o którym słyszeliśmy. Nie powiem, że największy, który był, bo nagle się okazało, że w Szczecinie grali takie co tydzień, bo tego też się dowiedzieliśmy późno, że w ogóle to jest... Ale to nie, tak, to tego dojdziemy. Właśnie, to co powiedział Tomasz, czy hasło mistrzostwa, czy Polski, bo chciałbym się w takim razie cofnąć minimalnie, bo też mi od razu się otworzyła klapka pod tytułem Pierwsze Mistrzostwa Polski. Nie wiem, czy cały czas jest z nami Franek na czacie, ale on, wiem z relacji na Psychatogu, że w nich uczestniczył. To mamy rok 2012 i wtedy się, nazwijmy, takie, tak, to były... takie nieformalne, no ale tak nazwane Pierwsze Mistrzostwa Polski Paupera. Co o nich jakby słyszeliście, wiedzieliście, czy to was trochę ominęło, czy potem się o nich dowiedzieliście, bo tam no trochę też osób, które dzisiaj, nie chcę powiedzieć, są legendarne, no ale w jakiś sposób tak się przewinęło. I znowu, na tamten moment, teraz już trochę więcej, na tamten moment nie wiedzieliśmy za bardzo o tym za wiele, co zdradza też inny problem, który w którymś momencie, a dokładnie gdzieś, zresztą dokładnie, to ja mogę wam powiedzieć i sprawdzić, w którymś momencie poczuliśmy, że trzeba rozwiązać, czyli jednego miejsca, gdzie różne nasze polskie community mogłyby się zebrać i ze sobą wymieniać informacjami, bo na tamten moment Pauper w Polsce był zestawem takich mocno niepowiązanych ze sobą wysp, o których się dowiadywaliśmy przypadkiem. Więc biorąc na przykład Mistrzostwa Polski, znaliśmy osobę, która zna osobę, która tam uczestniczyła albo o czymś słyszała, natomiast znowu śladów takich bezpośrednio żadnych, bezpośredniego kontaktu do osób uczestniczących też nie było. No więc to były też okolice. Szukając dużych turniejów, zorientowaliśmy się, że nie mamy jednego miejsca, gdzie moglibyśmy te wszystkie wyspy z Polski zacząć jakoś łączyć. Więc na tamten moment nic o tym nie wiedzieliśmy i było to dla nas kolejnym sygnałem: ej, no dobra, coś tu jest nie tak. Coś z tym trzeba zrobić. Okej, tutaj jeszcze tylko dodam, bo Franek Tak, to akurat jest jedna umyślna rzecz jakaś. Cześć Franek. I komentuje, że no piękny to był turniej, organizator zmył się z hajsem i nie wypłacił nagród, aż do momentu, gdzie zaczęli mu ludzie grozić, że wjadą na chatę. Więc no, to widzę, że pod różnymi kątami ten turniej został zapamiętany. To chyba był ten turniej właśnie, który odkopałem w internecie jako największy do tej pory polski turniej w Pauperze i właśnie jedyny, na jakiego ślady trafiłem właśnie przez ostatnie tam 8 lat. 27 osób, jeśli wtedy 20, nice. Właśnie 27 albo 29, więc wiedzieliśmy, że jesteśmy gdzieś w tej granicy przynajmniej tych znanych turniejów z historii. I wtedy byliśmy z siebie niesamowicie dumni, więc pomyśleliśmy, że osiągnęliśmy coś właśnie niesamowitego jak na nasze możliwości. No i tak to się zaczęło, że rzeczywiście od tamtego czasu już trochę bardziej świadomie zaczęliśmy rzeczywiście robić duże turnieje, nie tylko my, bo tu trzeba wspomnieć, Czekaj, bo to jest jeden ważny szczegół, który trzeba umieścić w czasie. My turniej w Spodku
zrobiliśmy, jeśli ja dobrze pamiętam. To pewnie jest na Poprawnie, stronie- jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że wtedy Luty na Common Uniwersum Magic. organizowało 2 razy do roku i my zrobiliśmy ten turniej w Spodku w styczniu 2020. Albo w To jest lutym. Pierwszego Albo w lutego. lutym. Albo w Tak. lutym. 1 Co lutego się- sprawdziłem właśnie, Gano Co- zrobił robotę archiwizacyjną na commonmagic.pl. A, faktycznie. Zgadza się, tak, tam też, tak. stamtąd też Co, czerpałem informacje. co oznacza, że ruszyliśmy to momentum i dostaliśmy, jak wiele innych aspektów życia, dostaliśmy strzał i papierowy Magic na jakieś rok, półtora, no cóż, przycichł. Ale, zaczekaj, Ale czekaj, paradoksalnie bo jest- rozruszało to trochę naszego Discorda wtedy. Tak. w sensie, że mamy luty 2020, jest duży turniej, 29 osób, to się udaje super. Tomasz, ty Tak, umawiamy się już na turniej. wrzesień, na następny Tak. turniej. Umawiamy się na wrzesień i wchodzi I pandemia. dostajemy- Na pewno. Tak, Okej, jak wszyscy. rozumiem. Więc wchodzi wtedy pandemia, mieliśmy- wchodzi lockdown Prawda. i to piękne momentum, które udało nam się zdobyć, zostaje. Przygasło na półtora. Jeszcze nie zdążyliśmy zrobić relacji, już wchodzą pierwsze lockdowny tak de facto. No nawet więcej niż 1,5 roku. W każdym razie gdzieś jak COVID się zaczął kończyć, to osobą, która bardzo prężnie działała, jeżeli chodzi o organizację turniejów, był Oskar Araja w Katowicach, który bardziej związał się właśnie z innym wymiarem, który stał się takim centrum właśnie grania paupera, bo uruchomił się wcześniej niż inne LGS-y w Katowicach po COVID-zie i okazało się, że kiedy Flamberg jeszcze w ogóle nie miał otwartych drzwi dla graczy, to w IW były cotygodniowe turnieje paupera, które miały po 20 osób na przykład. Więc tam właśnie Oskar zaczął dość prężnie działać, no i pamiętam, że on wymyślił format na przykład Pauper Trio, który do teraz gramy na Commonach. Tak, I więc zorganizował wszystkim fanom niedzielnych Pauper Trio na Commonach to kolejeczka w stronę Oskara, bo to zdecydowanie. Tak, on sprowadził, Jego znaczy pomysł. on mówi, że zauważył oczywiście ten format gdzie indziej, pewnie we Włoszech, ale on ciągle zauważył, to on sprowadził przyniósł go do do nas, tak. To ja się zaliczam do i, tych fanów właśnie trio, to na pewno przy kolejnej bytności czy spotkaniu. Tak, przy okazji wypada pogratulować, tak. Koledzy. Dzięki. I jego turnieje właśnie przeplatały się z naszymi, gdzie już jesteśmy post-COVID, czyli rok tam 2021-2022 i właśnie Oskar już wtedy chyba zebrał na Pauper Trio 2 chyba 42 graczy wtedy. Później był chyba nasz turniej w Spodku, na którym było 40 chyba 7, po czym znowu Oskar to przebił kolejnym trio, trzecim trio, na którym tych osób było 50 kilka, nawet tak pod 60 chyba. No i w tym momencie rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać już, co zrobić poza Katowicami. I to jest też, jeżeli ubiegnę, bo pewnie będziesz miał pytanie o to, jak zaczęły się komony. Daj Prospero zadać pytanie, tak. Dobra, jeżeli mogę, czyli tak, mieliśmy turniej ten w lutym, który wygrał Tomasz, 1,5 roku przerwy, kolejny Pauper w Spodku, mamy wrzesień 21, wygrywał Łukasz Kowalewski, też go pozdrawiamy. Dalej mamy 2022, znowu Pauper Spodek, wygrywa Mirko Ciawata, nie wiem czy poznałem, nie,
może nie. I wtedy mniej więcej zapada decyzja... Znamy go jako Heisen. Myślę, że tak. Myślę, że miałeś okazję słyszeć o typie. I wtedy mniej więcej zapada decyzja, że co, że to wam nie wystarcza, chcecie więcej, chcecie organizować największe turnieje Paupera w całej Polsce. Jaki cel wam To się znaczy, już chyba po tym trzecim Pauper Trio, czyli tak, to było wrzesień 2021, tak się przeplataliśmy, te turnieje były po prostu coraz większe, więc Oskar chyba w sierpniu gdzieś tam zorganizował trio, były 42 osoby, potem było w Spodku 47, potem on gdzieś tam na początku roku zrobił 50 kilka. My przed turniejem w Spodku już właśnie przyszedł do mnie Oskar z Beniaminem, który był takim pradziadkiem Paupera w Katowicach, i oni pierwsi przedstawili mi ten pomysł, żeby zrobić 4 turnieje w 4 największych miastach Polski. To był ten moment, mieliśmy Największych różne... pauperowo przynajmniej, bo to też tak. Tak, największych pauperowo. W tych 4 największych, o których wiedzieliśmy, że gracie tam Paupera oczywiście. I tak, w tym i momencie... Tutaj przepraszam, i tutaj słowo komentarza, dalej na ten moment nie wiedzieliśmy, że cokolwiek dzieje się u myszy w Szczecinie. Nie mieliśmy pojęcia, że tam grają Paupera, a na pewno, że gra tyle osób, więc wiedzieliśmy, że jest Poznań prężny, że jest Warszawa, że jest Kraków i że są Katowice, i wtedy padł pomysł, żeby po prostu pojechać tam i na miejscu zorganizować turnieje, żeby ludzie, którzy grają tego kompetytywnego Paupera, żeby mogli też go grać u siebie i żeby też zachęcić ich, żeby pojechali na następny turniej z serii. I to był pomysł, który właśnie, to był pierwszy raz, jak go usłyszałem, ale to nie był też ostatni raz. W sensie my tam, różne osoby zaczęły właśnie się udzielać, między innymi Gano, i różne osoby miały pomysły na to, żeby rzeczywiście wykorzystać to, że zebraliśmy, zwłaszcza na Discordzie, kontakt z tymi ludźmi, że już ludzie właśnie przyjeżdżają na przykład do Spodka, i żeby po prostu pociągnąć to dalej, no i też wyjechać do tych ludzi, żeby nie zostać w Katowicach tylko dlatego, że my jesteśmy akurat z Katowic, tak, bo o to chodziło, że no wtedy bardzo prężnie rozwijały się te lokalne społeczności. W Krakowie były turnieje po 25 osób, w Poznaniu, nie wiem jak tam w Warszawie, ale podejrzewam, że też w okolice 20, więc to było po prostu też trochę nieuczciwe, żeby skupiać się na tych Katowicach i kazać zawsze tam ludziom jeździć, więc postanowiliśmy, żeby po prostu zrobić wtedy z tego serię. Tak, jeżeli jesteśmy już w roku 2022, to też był ten moment, w którym ja już zacząłem grać w Paupera i to community chyba nawet nie było jeszcze albo takie duże, albo może jakieś też to falowo się zmieniało. Ja pamiętam z turnieju właśnie po kilkanaście osób, gdzie też bardzo mi się ten format spodobał i postanowiliśmy trochę go podkręcić w Warszawie. Pytanie, czy to nie jest też dobry moment, żeby w takim razie powiedzieć o ludziach, których zebraliście wokół siebie, no bo były te turnieje Pauper w Spodku, padło na nazwisko właśnie Oskara i propozycja, powiedzieliście, zorganizowania 4 turniejów w największych pauperowych miastach w Polsce. No, w 2 osoby zorganizować coś takiego wydaje się to niemożliwe, więc powiedzcie, jaką ekipę wariatów zmontowaliście, żeby ten plan zrealizować? To od razu chyba wypada dodać słowo komentarza. To, że akurat gdzieś od strony formalnej spinaliśmy to my i to nie tylko my oczywiście, to jest jakby jedna rzecz. My byliśmy na tyle szaleni być może, żeby się brać za takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o całą inicjatywę, to w mniejszym lub większym stopniu, może zabrzmieć tak prozaicznie, ale ciągnęło całe community tak naprawdę. W różnym stopniu różnie się ludzie angażowali. Wiadomo, że były osoby, które miały większy drive,
między innymi Oskar, między innymi my, ale nie tylko. Więc to bardziej nawet akcent trzeba położyć, to nie to, że my zebraliśmy ludzi wokół siebie, to bardziej ci ludzie wokół nas byli i działaliśmy razem. Znaczy ludzie Na też to trzeba patrzeć, bo to też nie był nasz sukces, to był sukces tego, że udało nam się wszystkim razem zebrać grupą osób, którzy byli zainteresowani i działali razem. I to tak zabrzmi może tak prozaicznie, no ale tak było, nie? Więc to był pewien sukces, wspólny sukces community, który my od strony formalnej tylko dopinaliśmy, bo tak. I właśnie ludzie przychodzili do nas z pomysłem tak samo jak i Oskar. Myślę, że chyba ten sam pomysł usłyszałem właśnie od Kuby Moskwy z Poznania, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który strasznie nam pomaga jak tylko może, chociaż też możemy zdradzić, jest kolejnym członkiem stowarzyszenia dzisiaj z nami, będąc osobiście od jakiegoś czasu trochę dalej niż z Poznania. A pomimo tego dalej działa. Przyszedł do nas w Spodku i to jest to był powód, dla którego w ogóle udało się pociągnąć ten temat, bo o ile ten pomysł był rzucony wcześniej, to właśnie w Spodku, właśnie to, że Włosi przyjechali do Spodka, to też było akurat zasługą Oskara na przykład, bo Oskar nie wstydził się po prostu napisać do Włochów, do członka PFP i powiedzieć: hej, mamy turniej w Katowicach, może przyjedziesz, i oni przyjechali. Więc czasem nauczka warto pytać. A nie. Tak, druga rzecz, że Oskar akurat był chyba jedną z pierwszych osób w Polsce prawdopodobnie, przynajmniej pierwszą, którą znamy, która zaczęła jeździć na Paupergedony do Włoszech i zaczęła, jako że z natury jest bardzo, bardzo też otwarty i komunikatywny, chatty guy, to miał już doskonały sprzęg z Sapo i z organizatorami Paupergedonu, więc więc to, że pojawili się w Spodku Włosi i to całkiem zacną ekipą czterech graczy, to też networking Oskara. Na przykład. To jest taki przykład tego, że to tak dużo więcej osób, każdy dołożył cegiełkę mniej bardziej znaczną, to że to zaczęło się kręcić. To zdecydowanie nie jest tak, że to sukces mój czy Radomira. Sukces zdecydowanie nie jest nasz i od początku wiedzieliśmy, że tak naprawdę to społeczność, jakby bez społeczności my nie zrobimy nic. Społeczność musi chcieć przyjeżdżać na turnieje i społeczność musi reklamować sama pomiędzy sobą. I to najbardziej pokazuje ostatni Spodek, gdzie my po prostu w najśmielszych snach nie spodziewaliśmy się, że przyjedzie 105 osób, gdzie głównie były to osoby z Polski. Myśleliśmy, że w Polsce istnieje szklany sufit dla turniejów i że 80 to już nigdy nie przekroczymy, ale nie wybiegając w przyszłość. Kuba Moskwa i Poznań. Kuba Moskwa przyszedł w Katowicach, stwierdził, że on może nam pomóc zrobić to w Poznaniu, że ma po prostu drive, ma siłę sprawczą. No i pierwszy common właśnie, bo Spodek nie był jeszcze commonem, Spodek był pauperem w Spodku, więc tak naprawdę pierwszy... Jakby, musieliście, ktoś to wymyślił. Czy to... To był również Kuba. Kuba, okej. To był Kuba. Albo Kuba, albo Maciek. Nie, to był Kuba, mówił, że mu się przyśniło po prostu gdzieś tam. My lewitowaliśmy gdzieś wokół Paupera i tak dalej. Kuba przyszedł dokładnie z nazwą common w oryginalnym zapisie. No i poszło i weszliśmy w to po prostu w 100%. Kuba wtedy wykonał masakrycznie dużo pracy, żeby zorganizować to w Poznaniu. I później... Już wtedy pojawia się z nami Roger, także... Tak, Rogera znaliśmy wcześniej, bo był sędzią na przykład na paprykarzach wszystkich pauperowych turniejów, więc Roger tam się przewijał, ale nie w formie właśnie organizatora. No tam Roger rzeczywiście też sporo pomagał, no bo bardzo działa w tym Poznaniu.
No i potrzebowaliśmy zawsze te kolejne komony, tak naprawdę spadały trochę na głowę osoby, która żyje w tym mieście, bo jest o wiele bardziej zorganizowana tam niż my, jest w stanie o wiele więcej zrobić, zwłaszcza, że no przyznamy szczerze, że no działamy tak, żeby te turnieje jednak były jak najtańsze w organizacji, więc nie stać nas na to, żeby wynająć hotel albo coś, więc tak jak w Poznaniu, tam Kuba się dogadał z Drugą Erą, organizatorem Pyrkonu, tak następny turniej zrobiliśmy w Krakowie, no i tam Maciek Pukrop zrobił tytaniczną pracę, też dogadał się z Shopem Graczem, który tam masę dodatkowych nagród wrzucił. Praktycznie ROI w tym turnieju to było jakieś 200%, po prostu wpływy z biletów to były jakieś 4000, a nagrody dodatkowo od sklepu to były kolejne 4000, to było jakieś w ogóle niemożliwe. No i tak, została nam Warszawa, w której wtedy nie wiedzieliśmy, do kogo uderzyć. Jedyną osobą znaną nam, która mniej więcej przejmowała się tam tym pauperem, to był Rudy. Właśnie, Rudy. Jeszcze, jeśli mogę Cię w tym momencie wstrzymać, bo no Rudy był też u nas bardzo taki zaangażowany w paupera. Kiedy zakładaliśmy drużynę, no to też Rudy był pierwszą osobą, która jakiś mój post, zapytałem, słuchajcie, może założymy drużynę paupera, to on od razu napisał, dawaj, co robimy, opowiadał o tych turniejach, pauper w Spodku namawiał, żebyśmy jechali do Katowic. No, więc on jeździł, ja nie, dopiero ten pierwszy turniej, na który ja się wybrałem poważny, to był Poznań, tam was poznałem, można tak powiedzieć, choć tak bardziej z boku, no w sensie widziałem, że Radomir, Cię bardzo dobrze zapamiętałem, Ty prowadząc streama, no też ze mną tę rozmowę jedną chyba odbyłeś, więc naprawdę miałem dobre wrażenie. Tutaj Bombaj na czacie pisał, że pierwszy, tak, Common, super, no bo on go oczywiście wygrał, mnie też z tego turnieju wyeliminował. Możemy chwilę o tym Poznaniu powiedzieć, bo dla mnie to był w ogóle pierwszy taki ważny, poważny turniej paupera. Jak przyszedłem na Paprykarz zagrać paupera, to nie wiem, czy tam, nie wiem, kilkanaście osób się w ogóle zebrało, że była dyskusja, czy my w ogóle będziemy grali topkę, bo nie było to dużo osób, więc wtedy pamiętam, że sam Paprykarz jako duże wydarzenie zrobił na mnie wrażenie. Turniej nie bardzo, zresztą też dostałem batę, szybko odpadłem, ale właśnie pierwszy Common, Poznań, wyjazd też drużyną, my już wszyscy w koszulkach, naprawdę bardzo dobrze to wspominam i sam też ten format trio, gdzie gra się właśnie drużynowo, podpowiada sobie, fantastyczne doświadczenie i właśnie wtedy powiedziałem sobie, wow, ten pauper to jest coś, tak, jest to, znaczy ta organizacja, ten Common, ci ludzie chcą z tego hobby zrobić chyba coś więcej, warto się w to zaangażować. No i właśnie, jeżeli możemy przejść do Twojego wątku, bo Kraków ominąłem, do Krakowa nie pojechałem, niestety nie mogłem, a potem właśnie informacja, że trzeci miałby być w Warszawie. I oddaję. Tak. Następny trzeci miał być w Warszawie. Z Warszawy jeszcze oprócz Filipa znaliśmy, ja znałem z Katowic, bo przyjeżdżali do Katowic na nasze mniejsze sobotnie turnieje, nawet kilkunastoosobowe. Przyjeżdżał czasem Iwan Buriak i przyjeżdżał Hubert Tuszewski. To są ludzie, którzy po prostu wsiadali w pociąg i przyjeżdżali na turniej, który ma tam 18 osób na przykład. Więc też serdecznie pozdrawiam, bo zawsze przyjemność dla nas gościć. Więc kilka osób było takich wyjazdowych. Filipa znaliśmy z wyjazdu na Paupergedon, bodajże do Rzymu. No i właśnie to była pierwsza osoba, do której się zwróciłem. On powiedział, że no w sumie to nie, w tej chwili to on raczej tego nie ogarnie, ale jest taki jeden człowiek u nich, którego bardzo poleca. Jest taki ziom. Nazywa się Prospero i to jest super ogarnięty człowiek. On co prawda nie za bardzo ma w życiu czas, bo ma zapieprz i w pracy, i w domu, i dzieci, i wszystko, ale może wam pomoże. No i się zwróciliśmy właśnie.
Pamiętam tę wiadomość, sprawiła mi ona wielką przyjemność. Ja jestem też taką osobą, która czuje misję i mimo, że rzeczywiście troje dzieci, 2 prace, ale jak tylko pojawiła się okazja dołożyć cegiełkę, to powiedziałem, dobra, z chęcią Wam pomogę, jeżeli tylko możemy zorganizować turniej w Warszawie, to róbmy. Tak, bardzo, bardzo mnie ucieszyło wtedy wasza propozycja. Choć no miałem pewne obawy, bo mimo, że byłem związany, czy no jestem związany z centrum MTG i bardzo to miejsce lubię, no bałem się, że takiego poziomu jak w drugiej strefie w drugiej erze nie dorównamy, bo no mamy taką powiedzmy trochę piwnicę, ale też klimat tego paupera, tych naszych turniejów jest myślę niezapomniany, więc tak, no wzięliśmy się do roboty, żeby zrobić ten turniej w Warszawie. No, Tomasz, ja szczerze mówiąc... czy ty chciałbyś w kilku słowach też skomentować, jak ty pamiętasz te po kolei turnieje i właśnie... Ja przyznam, że Warszawy nie pamiętam, nie byłem w Warszawie akurat Właśnie. osobiście, bo życie. Więc Warszawy nie pamiętam dobrze. Poznań, ten nasz pierwszy, wspominam w drugiej erze, wtedy wspominam znakomicie, bo to był chyba pierwszy z tych turniejów, który udało nam się osiągnąć na mainie 65 osób, co potem przez długi czas stanowiło dla nas jakiś taki szklany sufit. To był chyba też ten turniej, w którym powiedzmy, że no to w ogóle to pewnie nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że robiąc rzeczy po godzinach zaczynamy je zwykle o miesiąc za późno, więc to zawsze były turnieje robione syndromem studenta na ostatnią chwilę. Tak więc też ogarnięcie komunikacji na przykład na MTG Polska, żeby tam też wrzucić informacje, a nuż może ktoś z innych formatów będzie chciał dołączyć. I to chyba przy tym turnieju dostaliśmy taki soczysty komentarz Klimuszki ze Szczecina, że ej hopy, no super, że dajecie info o turnieju na 3 dni przed turniejem, na bank dam radę dojechać, tak? I wtedy się dowiedzieliśmy, że w Szczecinie coś jest grane i to nawet dość solidnie. Więc to Poznań pamiętam głównie z tego. Pamiętam z tego, że chyba był pierwszym, na którym uruchomiliśmy Cube'a, w którym wziąłem udział w związku z mizernym wynikiem sportowym w mainie. I tak, i był to znakomity turniej, bardzo dobry after i to chyba był turniej, na którym taki, nie wiem czy pierwszy, ale na pewno pierwszym, w którym ja zrozumiałem, jak ważną częścią tej imprezy jest after. Tak, zdecydowanie tak. Tam after po prostu nas rozgniótł dosłownie. Tak. I co? I tak naprawdę to też zaczęło nam wtedy, bo tak zacząłeś, że wspomniałeś w którymś momencie, że mieliśmy ambicje robić największe turnieje paupera w Polsce. I tak i nie. W sensie tutaj też od razu warto zaznaczyć, że naiwnie, może nie naiwnie, ale wierzymy, że to nie jest gra o sumie zerowej, że to, że my robimy duże turnieje, wcale nie musi oznaczać, że inne inicjatywy będziemy dusić, żeby nasze było do góry. Nie. Nam chodziło o robienie dużych turniejów, a czy one będą największe w Polsce, czy ktoś zrobi większe? Nie, my chcieliśmy robić... Tak było w opisie w sumie naszego statusu i to jest coś, czego się trzymamy, że celem stowarzyszenia jest robienie dużych turniejów na poziomie competitive i
w sumie celem stowarzyszenia jest to, żeby w Polsce te turnieje były. To nie my musimy je robić. Ważne, żeby te turnieje po prostu istniały i żeby ta scena competitive w Polsce istniała. I to, że my właśnie jeździmy z miasta do miasta, to było zrobione po to, żeby tym lokalnym graczom pokazać, że nie tylko te FNM-y są fajne, bo na przykład Kraków miał taki syndrom, że pamiętam, były tam organizowane Mistrzostwa Polski i też zgłosił się do nas organizator z pytaniem, czy nie chcielibyśmy w ramach tego zorganizować turnieju Paupera, ile się spodziewamy, że tam będzie osób i tak dalej. Ja pamiętam to jako lekką porażkę organizacyjną tu z tego względu, że ja zupełnie nie przeszacowałem, bo rozmawiając z organizatorem powiedziałem, że w Kraków tam co tydzień oni mają 25 osób, więc na bank z Katowic jeszcze ludzie przyjadą, na bank tam będzie 40 ludzi na tym turnieju. Biorąc pod uwagę to, że w Katowicach jak grało 15 osób co tydzień, to na dużym turnieju było prawie 30, tak? I w tym momencie dowiedziałem się czegoś o właśnie graczach w różnych miastach, że nie wszędzie ludzie tak łatwo dadzą się zachęcić, żeby zagrać w turnieju, który ma trochę wyższe wpisowe, ma trochę większe stawki, który już ma sędziów i to nie jest takie łatwe, nie każdy lgnie do tego po prostu, tak? To nie jest tak, Ludziom... Nie jest tak, że jeśli masz taki duopolis trochę śląsko-krakowski, bo patrząc na łatwość połączenia, to jednak tak jest. I w jednym mieście masz kilkanaście tygodniowo, w drugim wtedy chyba Kraków faktycznie, Kraków królem Polski, tam było po 25 osób, więc po prostej matematyce, tak, 15 plus 25, z 40 osób to się powinno zebrać. Może jeszcze dodatkowo ktoś się zmobilizuje na jakiś większy turniej, a otóż nie. To nie jest tak łatwo przełożyć. Wtedy pamiętam, chyba osób z Katowic było więcej na tym turnieju niż z Krakowa i okazało się, że akurat gracze po prostu z Krakowa mieli inny vibe. I akurat ich ciężko było zachęcić do tego, żeby weszli ze swoimi dekami po prostu na taki turniej, gdzie gra się o coś i gra się dłużej, jest top 8 i tak dalej. Dlatego celem głównym było to, żeby po prostu pokazać ludziom, że takie granie jest fajne i właśnie jeździć po Polsce, żeby tych ludzi wciągnąć, bo wielu ludzi po prostu jeszcze nie wie, że są kompetytywnymi graczami, tak naprawdę. I tak. Wielu boi się tego, nie wie jak to wygląda, dla nich duży turniej to jest takie ojej, to nie dla mnie, potem przychodzą i okazuje się, że bawią się świetnie, atmosfera jest świetna. Ojej spina, że jeśli competitive rel, to ludzie, nie wiem, będą wołać sędziego, ktoś na mnie krzywo spojrzy, nie. Nie, tak, nie. Tak zwani spoceńcy, jak się mówi, tu tak. Pozdrawiamy Perspirex. Właśnie, to tutaj też komentowali ludzie na czacie, kiedy rozmawialiśmy o Warszawie, że ten turniej też miał swój klimat, wtedy te antyperspiranty rozdawane wszystkim, proboszcz mówi, że do dzisiaj używa i że bardzo dobrze działają, bo ja też w ogóle nie byłem świadom, co ja sprowadzam na ten turniej, bo te antyperspiranty to w ogóle jest jakiś kosmiczny produkt, one normalnie po chyba 70 zł gdzieś w Rossmanie jedna sztuka kosztuje i taki produkt wręcz medyczny. Nie, bardzo, bardzo fajny klimat. Pamiętam, że też właśnie przenocowałem parę osób, Bombaja zapraszałem do siebie, rodzinę wysłałem, żeby móc się zaangażować, bo ty, Radomir z Gano, przyjechaliście dzień wcześniej, żeby rozkładać wszystko, więc ja powiedziałem, żona, obierz dzieci, wyjedź z miasta, tutaj po prostu ważna rzecz się dzieje. I tak, te antyperspiranty. I trzeci common w Warszawie. I dobrze, że wspomniałeś Gano, bo to jest płynne przejście do czwartego commona, bo ostatni common z tego roku to był właśnie common w Spodku.
ponieważ wcześniej to jakby turniej nazywał się inaczej, bo jeszcze nie myśleliśmy o tym, że Ja będzie przepraszam seria. was, opuszczę No na i- chwilę, wy rozmawiajcie, ale po prostu słyszę, że obudził mi się syn, wracam zaraz. Jasne. Obejrzysz potem, dowiesz się, o czym mówiliśmy. Więc tu wielkie, wielkie ukłony do Gano, bo tak samo jak poprzedni Common, tak samo jak ten, to uciągnął bardzo i ze strony właśnie członka stowarzyszenia, i ze strony współwłaściciela czy współudziałowca naszego LGS-a lokalnego, czyli sklepu Flamberg. Tu Gano ma bardzo takie ciężkie zadanie noszenia 2 kapeluszy na raz, ponieważ z jednej strony jest członkiem stowarzyszenia non-profit, z drugiej strony musi dbać o jakiś tam interes sklepu, który to organizuje, no i niesamowicie nas wspomaga, bo no niestety na przykład coś takiego jak dostęp do sponsorów to sklepowi jest o wiele, wiele łatwiej osiągnąć niż jakiemuś anonimowemu stowarzyszeniu i na przykład tu Maidgard czy ktoś po prostu o wiele łaskawszym okiem patrzy na kogoś, kto rzeczywiście reprezentuje jakiś biznes niż takie stowarzyszenie jak nasze, więc no, z kilku stron właśnie Gano po prostu, gdyby nie on, to te nasze turnieje nie wyglądałyby tak fajnie. I tu po stronie Flamberga też uciągnął bardzo dużo. No tak, ale właśnie tu może przejdziemy, Tomku, do tego, dlaczego my zrobiliśmy stowarzyszenie. Wiesz co, no możemy o tym powiedzieć. No, to tak dla tych, których to interesuje. Po pierwsze organizacyjnie, jeśli sami mielibyście ochotę kiedyś na organizację turniejów, to bardzo szybko odbijecie się od takiego prozaicznego problemu, że to zawsze musi pewien podmiot, musi być podmiot, który to rozlicza, musi być podmiot, który rozmawia. Zawsze lepiej jest, jeśli jest jakiś podmiot prawny, z którym można rozmawiać, który nie jest bandą ziomów losowych, którzy coś tam chcą zrobić. Na kogoś trzeba wystawić fakturę. Komuś trzeba wystawić fakturę, no wiecie, takie prozaiczne rzeczy. My oczywiście mamy jakąś wizję, kroczek po kroczku, nic nie jest to wizja zdobycia świata, ale mamy wizję, jak chcielibyśmy to rozwijać dalej i po prostu z jednej strony dalej sprzęgać te lokalne społeczności, dbać o to, żeby czy to takimi inicjatywami jak ligi właśnie, czy ten próbować utrzymywać ten ogień, a z drugiej strony robić na nasze możliwości jak najlepsze turnieje. No, kiedyś mieliśmy ambicje 4 w roku, potem sami sobie musieliśmy spojrzeć głęboko w oczy i stwierdzić, że no, tyle na pewno nie zrobimy w takiej jakości, w jakiej chcielibyśmy zrobić, że wolimy zrobić 2 w roku, a dobrze. Teraz nieśmiało wracamy do pomysłu, że może 3. Więc jakby tak się to dzieje. No i co? I tyle. Tak, to znaczy to też zależy od tego, jak będzie wyglądała reszta sceny w Polsce, jaka będzie potrzeba, bo tu trzeba powiedzieć, że od czasu, kiedy zaczynaliśmy, to bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o większe turnieje w Polsce, bo kiedy rzeczywiście padał ten pomysł, to nie było praktycznie takich gdzieś turniejów top 8 z sędziami i to była nowość, a to jest ciekawe, bo mówimy nie o prehistorii jakiejś, tylko mówimy o 2 latach temu. A od tego czasu organizatorów turniejów zrobiło się naprawdę sporo, bo potem następny chyba po Spodku był turniej w Szczecinku przez Pawła Kwietnia organizowany, bardzo dobrze zorganizowany turniej na zamku w Szczecinku, w ogóle świetna miejscówka, też świetna organizacja. Oczywiście gdzieś w międzyczasie
duże turnieje u siebie zaczął organizować Mysza i też między innymi tam był na początku tego roku największy turniej, wtedy też przebił nas i było tam chyba 72 osoby, o ile dobrze pamiętam. Chyba 72. Były Turniej będzie organizowane do dzisiaj z właśnie biednym Oskarem i Jordanem, którzy przyjechali te 5 godzin po prostu rano, w nocy właściwie tego samego dnia, co było karkołomnym pomysłem, ale takie mieli ograniczenia czasowe, plus tam drobną przerwą techniczną w środku turnieju, ale tak, to był do teraz, do września, to wtedy Mysza przejął tą przyjacielską kołeczkę organizacji największego turnieju Paupera w Polsce. Tak, były organizowane turnieje w Rzeszowie i też ostatnio sam miałem przyjemność uczestniczyć miesiąc przed Komonem w Spodku. I w sumie okazało się, że no bardzo, bardzo po prostu dużo rozwinęło się inicjatyw. W tej chwili za tydzień mamy turniej w Warszawie. Też do którego się nie przykładamy, ale bardzo kibicujemy. No ja niestety nie będę mógł osobiście uczestniczyć, bardzo żałuję, ale zapraszamy serdecznie, no bo mamy nadzieję, że ludzie też po Spodku mają nadal niedosyt i chcą uczestniczyć w tych większych turniejach. Zapraszam, tak. właśnie fajnie, że powiedzieliście, na pewno też na koniec jeszcze wspomnę, tutaj w Warszawie właśnie warto wymienić Agę i Jarka, którzy prowadzą Centrum MTG, bardzo się angażują też w nasze pauperowe community, lubią nas i wyszli z taką propozycją. Wiem, że też od siebie bardzo dużo rzeczy dorzucają w nagrodach różnego rodzaju właśnie pauperowych, jakiś promek, więc zapraszamy do Warszawy, to jest teren treningów CBZ.pl, w sobotę równo za tydzień. Nie wiem, może chociaż wyślecie jakąś w takim razie delegację od siebie, żeby reprezentowała Katowice. Sam jestem ciekaw, ile osób przyjedzie, bo rzeczywiście duży turniej był niedawno. Mam nadzieję, że trochę osób się zjawi. No i też o turnieju powiemy, o mistrzostwach, które w Warszawie będą z kolei za ponad miesiąc. No ale zdam relację. Trzeba też powiedzieć, że na paprykarzach te turnieje pauperowe zrobiły się dużo większe. Tak jak powiedziałeś, 2 lata temu, gdzie tam przyjeżdżałem do Warszawy, też poznałem kilka osób właśnie, które potem gdzieś tam zahaczyliśmy znajomości i przyjeżdżały do Katowic. To tam też było, nie wiem, 18 osób. Potem na paprykarzach w tym roku było po 30-40 kilka, więc ogólnie wydaje mi się, że ta scena w Polsce się mega rozrosła, że ludzie zaczęli rzeczywiście, pomimo tego, że te turnieje, te FNM-y wcale nie są większe. Jak spojrzysz sobie na liczby sprzed 2-3 lat, kiedy mieliśmy taki boom w kilku miastach w Polsce tego paupera, to te liczby teraz nie są większe. Więc okazuje się, że po prostu zmieniło się to grono graczy, zmienił się ten styl tej gry i po prostu więcej osób traktuje siebie jako no już nie tylko niedzielnych graczy, tylko kogoś, kto jest w stanie wziąć te deki i z dużą wprawą nimi obracać po prostu. To też, ale wydaje mi się też, że my też się nauczyliśmy troszkę jako organizatorzy, daleko nam do takich tools jak organizatorzy Paupergedonu, ale jednak już trochę chyba lepiej wiemy, gdzie położyć akcent, gdzie tą nasze skromne siły przyłożyć, żeby to dla graczy miało jak najwięcej sensu.
Więc tak jak na To pierwszych znaczy spotkach. my osobiście na pewno się uczymy, ale nie powiesz mi, że nie wiem, Mysza nagle się nauczył robić turnieje. Tak, oczywiście, to jest ten, ale z drugiej strony Mysza, mając takie zaplecze, jakie ma z wielu innych formatów i techniczne, i organizacyjne, i renomę, jak ruszył z Pauperem, to ruszył z wielkiego C od razu i jemu to od razu zaczęło wychodzić dobrze, my się dopiero uczyliśmy. Tutaj trzeba jednak przyznać, że doświadczenie i takie zaplecze techniczne robi swoje. No więc, ale ja tu widzę duży efekt synergii, w sensie są lokalne społeczności, które się budują, które się z czasem, na początku zawsze jedna osoba przyjedzie na większy turniej i potem na kolejne być może weźmie ze sobą kilku kolegów i opowie, jak było fajnie. I to tak faktycznie z turnieju na turniej naszego, a nie tylko naszego, my się poznajemy wszyscy, że przestają to być wyspy społeczności, tylko jest to faktycznie powoli się nazywa, powoli można to nazwać już jako społeczność Pauper Polska i to cieszy. To jest zdecydowanie dobre, bo zaczynamy ten efekt synergii gdzieś tam uzyskiwać wszyscy razem. Rośnie to organicznie, na pewno bardzo pomaga w tym Discord, chyba takie najlepsze miejsce komunikowania się i zobaczenia, co w danym mieście się dzieje, kto co gra, tam każdy z miast stara się wrzucać relacje właśnie z tych swoich FNM-ów i ten Discord to też jest, kto jest za niego odpowiedzialny, kto go wy, no też, tak, patrząc po tym, kto jest tam adminem, założycielem, to tak. Za Discord wydaje mi się, że są sami nieodpowiedzialni w tej chwili. No, absolutnie. Discord, który też powstał przypadkiem po prostu któregoś wieczoru, wkurzyłem się, stwierdziłem, że no jak to nie ma jednego miejsca, gdzie możemy wszyscy pogadać. Raz, że grupy facebookowe, które wtedy były takim naturalnym domem, nie do wszystkich docierały, bo nie wszyscy tego Facebooka mają. Ja przyznam, że Facebooka utrzymuję tylko dla grup pauperowych. Więc szukaliśmy trochę lepszego medium. A że nie było Discordu Paupera Polska, to Pauper Polska, Enter, uruchamiamy. I spróbujmy znaleźć przynajmniej jakieś takie wspólne medium komunikacji. Na początku było to medium komunikacji pomiędzy Katowicami a Krakowem głównie, ale udało się tam. Dla nas Pauper Polska to było kilku graczy w Katowicach i kilku w Krakowie i to jest właśnie centrum. Gdzieś trzeba zacząć. A teraz jest tak, ale ilu członków? Jakbyście szacowali w ogóle, ilu członków pauperowego community jest w Polsce? Sprawdzałem, ile mamy na Discordzie, więc ja właśnie podsięgłem po telefon. Ogólnie podobne liczby są cały czas na Discordzie i Facebooku i ja wiem, że to jest tak, zbliżamy się chyba na obu, albo jesteśmy w okolicach 400. Przekroczyliśmy 400, ale wiem, że też, że ludzie przychodzą, odchodzą, bo wiadomo. Tak, no nie będzie tam tylu. To nigdy nie jest stała. Nie będzie tam tylu aktywnych członków na pewno. Tak, więc wydaje mi się, że łącznie, patrząc na to, że są gracze, którzy nie korzystają z Discorda, są gracze, którzy nie korzystają z Facebooka, są gracze okazjonalni, którzy nie dołączają do grup, tylko tak gdzieś tam przez kolegów, to pewnie gdzieś z 500 osób w Polsce jest. No więc myślę, że można śmiało tyle szacować. Tak. Tak, jeszcze jeżeli chodzi o to, jak mówiliśmy o tym, co jest ważne, ważny jest Discord. Najważniejsi według mnie to są właśnie ci lokalni organizatorzy, ci, którzy biorą na siebie to brzemię. Bo zawsze w każdej społeczności musi być ta jedna osoba, jednak te turnieje, nawet jak ludzie chcą grać,
to one się same nie odpalą. Ktoś musi decydować o tym, w który dzień gramy, ktoś musi być tą twarzą społeczności, która rozmawia z LGS-ami i w ich imieniu prosi o to, żeby zrobić, nie wiem, o późniejszej godzinie albo wcześniejszej, bo ludziom nie pasuje, bo w inny dzień. Ktoś, kto będzie tyrkał kijem innych graczy, żeby może jednak się ruszyli i przyszli. No i mamy właśnie takich ludzi i też we Wrocławiu i w Rzeszowie widać, że są właśnie na takich początkach. O nie, czyżby mi w tym momencie zerwało połączenie z moimi gośćmi, bo widzę, że zapalili się na zielono i ja nawet straciłem połączenie z internetem. Mam nadzieję, że zaraz się jednak ponownie połączę. Czyżby tutaj... Dobra. Chyba wracamy. Nie wiem, ja widzę już połączenie z OBS-em i ze streamem. Słyszę Radomira, widzę Tomasza. Co czat widzi? Czy czat słyszy, czat widzi nas? Ja w takim razie. Radomir się zazielenił, ale go słychać. Tomasz? Ja was słyszę. Ja Zobaczymy też. jak to. Aha, czat. A ja postawię obraz to Radomira, sekundkę. Trzeba podjąć tę ciężką pracę. Potem to już wszystko idzie jakoś gładko. Więc no, tak samo na przykład Proboszcz, który był z nami na początku, Karol, który na początku był strasznym motorem napędowym tej ekipy kieleckiej, która w ogóle jest jakimś niszczycielem turniejów. Jest ich mało, ale są zwarci po prostu. I jest ich mało i mają właściwie lokalnego LGS-a, a na jakikolwiek turniej przyjeżdżają, to walcem głównie. Tak, ćwiczą w piwnicy i rozjeżdżają turnieje i też pozdrawiamy ekipę kielecką, która po prostu dzielnie walczy i się zjawia na każdym większym turnieju. No i na przykład też był takim motorem napędowym, który wciągał w tę grę. Teraz sam nie ma czasu, trochę mniej gra, ale jakby okazało się, że ludzie pociągnęli to dalej, tak? Więc to jest tak, że czasem na chwilę trzeba po prostu przejąć pałeczkę, na chwilę być tym motorem napędowym. Tak było też w Krakowie, gdzie tam Andrzej bardzo mocno na początku to rozbudowywał, potem on przestał mieć czas, pociągnął to dalej Maciek, więc jakby życie nie lubi próżni. Próżnia szybko się zapełnia. No, tak samo właśnie jest w przypadku dużych turniejów. My przestaliśmy robić, czy nie planowaliśmy turnieju większego w Warszawie. Okazało się, że te turnieje jednak powstają. Okazało się, że jednak robimy turniej w Warszawie de facto, bo w tym momencie, tak, za chwilę o tym powiemy. Okazało się, że po prostu nie da się tak po prostu zostawić tego, nie robić, bo no, jest jakaś potrzeba i ludzie to czują, ludzie też dopytują o te turnieje, dopytują, dlaczego nie robimy na przykład już w danym mieście i tak dalej. No, Warszawa to Warszawa, stolica, tak w środku, łatwo dojechać, no, tak. Jakieś zalety są. Więc no, sądzimy też, że ogólnie gra w Polsce jest tak w tej chwili rozbudowana i tylu jest ludzi z inicjatywą, że pewnie jakbyśmy przestali nagle to robić, jakby to się wszystko urwało, to nie tak, że te turnieje by się skończyły. Po prostu one by były inne, organizowałby to kto inny, ale po prostu no najważniejsze, żebyśmy wszyscy dążyli w jednym kierunku, żebyśmy właśnie synergicznie sobie pomagali, żeby każdy dokładał tę swoją cegiełkę do tego, żeby te turnieje były i żeby były jak najlepsze. No ja ze swojej strony przyznam, że nie jesteśmy, jak już było wspomniane, Paupergedonem.
ja za każdym commonem ja piszę do ludzi, do znajomych, którzy wiem, że grają, od dawna nie byli, tak hej, może jednak chcesz przyjechać, może jednak kupisz bilet, może jednak zagrasz, bo każda jedna osoba więcej, to uważam, że jest sukces, uważam, że fajnie jest pokazać też światu, że gramy w Polsce duże turnieje, żeby ludzie zechcieli przyjechać też na przykład czy to z Czech, czy to z Niemiec, bo no tak jak teraz w Katowicach zjawiło się kilkunastu Czechów, wszyscy byli bardzo zadowoleni, mówili, że turniej świetny, miejsce Kilku świetne, czy na pewno kilkunastu, przyjadą. bo w sumie nawet nie wiem, chyba kilku bardziej, ale przyjechała ekipa. No łącznie Ostrawa i licząc Włochów z Aha, Pragi Włochów i Polkę z Pragi, tak. to liczę ich jako Czechów, tymczasowych Czechów. Tak samo jak Może Bombaj liczyliśmy, by wiedział, bo on się tam ze wszystkimi po marynarsku witał. Tak. Tak jak liczyliśmy Rosjan z Berlina jako Niemców, no te nasze wyliczenia są jakieś tam dziwne. W każdym razie fajnie, że właśnie dzięki temu, że lokalni gracze grawitują, że te turnieje robią się coraz większe, bo to oznacza, że mamy szansę na to, żeby ludzie do nas przyjeżdżali też z zewnątrz, żeby ludzie do nas przyjeżdżali z innych krajów. Tak, i żeby nie trzeba było jechać i organizować wycieczkę do Włoch, którą ja zawsze bardzo lubię, żeby pograć sobie międzynarodowego paupera. I to jest jakby chyba taki nasz kolejny małe marzenie. Więc wdzięczny jestem każdej osobie, która ostatnio pojawiła się w spotku. W ogóle mega szacun, że nikt praktycznie nie zwrócił biletu, mimo tego, że bilety były kupowane na miesiąc przed. Byłem w szoku, że zjawili się z wyjątkiem jednej osoby, której wypadło coś w ostatnią chwilę. Na 105 osób jedna osoba się nie zjawiła i ja po prostu no coś takiego się nie zdarza, no przecież wypadnie ci coś, nagle się okaże, że źle się czujesz, jesteś chory i tak dalej. Wszyscy się zjawili, więc jestem mega wdzięczny wszystkim, którzy postanowili przyjechać, którzy w ogóle w następny dzień na trio nikt się nie spóźnił, pomimo tego, jak wyglądał after. To też jest dla mnie szokujące, ponieważ myślałem, że jak powiem ludziom, żeby byli o 10, to przyjdą o 11:30 skacowani, a wszyscy byli na czas i w ogóle turniej ruszył jakby nic się nie działo, podczas kiedy ja byłem tam o 1:00 w nocy dzień wcześniej i widziałem, jak ludzie wychodzą i miałem takie, no nie, ci ludzie nie dotrą na turniej, nie ma szans. Dobra, Więc, ale słuchajcie, jeśli mogę Ci jeszcze chwilę, Radomir, przerwać, bo oczywiście o Komonie ostatnim Katowice sobie długo porozmawiamy, to też jest temat, którego już się nie mogę doczekać. Nie chciałbym chwilę jeszcze przelecieć, albo tak, zrobić takie podsumowanie, pierwszy rok Komonów. 4 turnieje, po kolei mamy Poznań, Kraków, Warszawę, Katowice. Tu bym też wymienił zwycięzców, pierwszych czempionów, których na stronie Common Magic też jakoś honorujecie. Pierwszy turniej wygrywa Bomba, już wspomniany, w Krakowie wygrywa Kuba Tambor, potem w Warszawie triumfuje Karol Chmielu, czyli pierwszy zawodnik z Kielc, i Common Katowice wygrywa Karol Guzy, proboszcz, drugi zawodnik z Kielc. Tak jak powiedzieliście, Kielce w pierwszym roku Commona naprawdę zaprezentowały się bardzo mocno. Ja nawet pamiętam, że w Warszawie Kielce wygrały absolutnie wszystko. Czyli tak, Chmielu wygrywa turniej singlowy, potem wygrywają trio, proboszcz wygrywa Cuba i jeszcze wygrywają konkurs na nazwę drużynową, więc w ogóle wygrali wszystko, co mogli. No i to jest pierwszy rok Commonów, 4 lokalizacje. I co dalej? Jakie wnioski wyciągacie po tym roku? Bo w drugim roku, no spoiler, 2 turnieje. Kolejny, czyli no ten rok mamy już wtedy 2 lokacje. Jakie mieliście wnioski po pierwszym roku Commonów? Tomasz. Wiesz co, to spoiler, bo akurat jak byłeś tam chwilę poza ekranem, to o tym krótko wspomnieliśmy. Faktycznie po tym pierwszym roku
bardzo się cieszyliśmy z 4 turniejów, ale też sobie właśnie musieliśmy spojrzeć głęboko w oczy i uznać, że po prostu wolimy zacząć robić je najpierw tak dobrze, jakbyśmy chcieli, a potem możemy znowu zacząć myśleć o robieniu ich tak wielu, jakbyśmy chcieli. Więc doszliśmy do wniosku, że zrobienie 2 porządnie to jest to, na co nasze skromne rezerwy czasowe pozwalają. No i tak zrobiliśmy. To niestety oznaczało, że nie we wszystkich miastach, w których community absolutnie na to zasługuje, mogliśmy takiego odpalić, no ale wrócimy do tego. Być może prędzej niż później. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nie, od razu nie będziemy się rzucać na 4 w przyszłym roku, ale tak, 3 wyglądają realnie. Na pewno pomyślimy o tym, czy stać nas na 3. Ogólnie rzeczywiście jest to, że bierzemy się za następny turniej po organizacji poprzedniego i mamy na to 3 miesiące, to ogólnie jak na duże wydarzenia to jest mało. Tak, organizatorzy, czy to konwentów, czy właśnie dużych turniejów jak Paupergeddon, czy pewnie Mysza z paprykarzami, zajmują się już rok wcześniej następnym rokiem. Więc to jest rzeczywiście zaskakujące, jak dużo więcej pracy wymaga lekko większy turniej. No bo zdawałoby się, że jak po prostu nagle czasem na FNM zjawi się 30 osób i nagle macie duży turniej, to co za problem zorganizować taki turniej po prostu tylko, że z nagrodami czy tam z sędziami, ale jednak to jeżeli chce się to wszystko zrobić dobrze, to po prostu każda mała rzecz staje się pracą i jeżeli chcemy, żeby to wszystko zadziałało, jeżeli chcemy, żeby nie było potknięć, to trzeba temu dać dużo czasu i trzeba w to jednak włożyć swoje siły. No i dlatego chcemy po pierwsze, żeby było tak jak Tomek powiedział, żeby te turnieje były fajne i żeby każdy z nich wyszedł zadowolony i to był dobry turniej, był fajnie zorganizowany i fajnie, że przyjechaliśmy. Tak, nie chcemy po prostu, żeby coś wyszło nie tak, jak by mogło wyjść. Tak, no bo umówmy się, każdy ma życie i zaplanowanie całego weekendu na wyjazd to też jest decyzja, którą jeśli się podejmie taka inwestycja, to trzeba mieć pewność, że się zwróci w pewnym sensie, że impreza będzie udana i też tak, te kolejne granice, powiedzmy, coraz większej ilości osób, które jesteśmy w stanie zebrać, też tak jak wspomniałeś, ilości graczy na razie przynajmniej gdzieś tam w lokalnych społecznościach mocno nie przybywa, one raczej fluktuują gdzieś tam na stałym poziomie. Więc to jest też kwestia tego, że organizacja odrobinę większego turnieju oznacza po wyczerpaniu puli chętnych w najbliższych okolicach sięgnięcie po osoby, które mieszkają dalej, więc trzeba zapewnić ich, dać im tą pewność, że taka dalsza wyprawa po prostu będzie się opłacać w jakimś sensie, nie mówię finansowym, ale po prostu towarzyskim, organizacyjnym, tak. Trzeba kupić bilet na samolot i tak dalej, więc tak. po prostu Przejechać się kilka godzin samochodem. Trzeba sobie zrobić markę i dać gwarancję. Ja mam jeszcze takie pytanie. Na ile waszą decyzję, żeby właśnie ograniczyć do 2 turniejów, czy w tym roku, czy ile zrobić w przyszłym, ma wpływ to, że może po prostu już nie ma miejsca na więcej dużych turniejów, że po prostu się scena zaroiła, że organizujecie wy, są komony, są oczywiście cyklicznie co kwartał mniej więcej paprykarze, mamy Paupergeddony, na które też trochę Polaków jeździ, mamy turnieje po kolei, tak,
Szczecinek kojarzy mi się jako taki turniej, który ściągał graczy. Mamy teraz też Damiana, czyli Hakamatę z Rzeszowa i ambicje, żeby tam robić też 2 razy do roku większe turnieje. Nasze turnieje gdzieś w centrum MTG, tak jak teraz będzie, chcielibyśmy, żeby było więcej. Bielsko-Biała, że po prostu kalendarz jest skończony, mamy 52 tygodnie w roku i po prostu też jest tego dużo i tak jak mówiliście, jeżeli community się rozwija, to super, niekoniecznie to zawsze my czy wy musicie organizować, skoro się dzieje, to niech się dzieje i nie ma sensu z kolei przesadzić z tą ilością. Wiesz co, powiem Ci tak, patrzycie? powiem Ci tak, dalej będziemy wspierać lokalne inicjatywy, jeśli się okaże, że rodzi się nam, mamy ludzi, którzy są w stanie organizować duże rzeczy regularnie i gdzieś tam na stałe się to wpisuje w kalendarz imprez. Dobrze, no my na razie robimy swoje, chcemy to robić jak najlepiej. Poprawię, nie dalej będziemy wspierać lokalne inicjatywy, dalej będziemy wspierać wszystkie inicjatywy. My też jesteśmy jakąś lokalną inicjatywą. No tak, lokalne, w sensie mówię o tym, że tutaj na scenie polskiej, tak patrząc tą skalą. I z czasem pewnie naturalnie się wyklaruje, bo gdzie opłaca się robić coś większego, ale raczej z myślą o zebraniu lokalnej sceny, a które z tych eventów będą takim bardziej ogólnopolskim albo może nawet większym. Zobaczymy. My chcemy robić swoje dobrze i na tym się skupiamy. Mamy to znaczy tą przyjemność, że udało nam się zebrać też pewne medium w postaci Discorda właśnie i Facebooka także, które zbiera komunikacyjnie te community, więc zależy nam na tym, żeby te inicjatywy się nie kanibalizowały. Zapraszamy po prostu, żeby tam wrzucać info o swoich eventach, najlepiej wrzucać nie tylko w formie posta, ale eventów, które tam potem łatwo można odnaleźć, bo już zdarzały się nam właśnie inicjatywy w tę samą sobotę w Ostrawie, która jest już z naszej perspektywy już prawie że równorzędnym polską sceną, przynajmniej jeśli chodzi o odległościową. I równolegle turnieje we Wrocławiu, które się skanibalizowały, więc zależy nam przede wszystkim na tym, żeby dać tę platformę do komunikacji, żeby i robić swoje dobrze i tyle. Tak, no wszyscy musimy pracować razem i to też prośba jest oczywiście do wszystkich, którzy organizują turnieje, żeby się komunikować, bo zależy nam na tym, żeby właśnie ten wypełniony kalendarz, tak jak mówisz, żeby był wypełniony równomiernie. Jak ktoś już ma jakąś swoją inicjatywę, to najlepiej jest po prostu porozmawiać z innymi, żeby te daty były rozłożone tak, żeby było jak najlepiej dla graczy. A jeżeli chodzi o robienie większej ilości turniejów, też zwrócę uwagę na jedną rzecz. Tak, nasze stowarzyszenie jest z natury non-profit. Nikt z nas tego nie robi dla pieniędzy i nigdy nie będzie robił. To właśnie było pytanie Bombaja teraz. Kto trzyma hajs? Far from it. Kto trzyma hajs? Jakie było pytanie? Bo ja nie Od Bombaja właśnie. Kto trzyma hajs? Tomasz czy Radowiec? Nawet nie pytał, czy No ja właśnie. trzymam, czy ktoś... Raczej ścigamy się w ujemnych saldach na razie, jeśli chodzi o ilości. Tomasz jest księgowym, ja jeżeli chodzi o wydawanie. Tak, ja liczę to, kto bardziej wychodzi na minus, to tyle. Ja zdecydowanie myślę, że przoduję w wydawaniu pieniędzy. Nigdy nie przychodzą do mnie z powrotem. Ale właśnie jeżeli chodzi o organizację tych turniejów, to my też nie robimy tego dlatego, że to jest łatwe, tylko dlatego, że to jest trudne. Daliśmy sobie jakieś zadanie po prostu i chcemy rzeczywiście osiągnąć coś, co jest wartością dla wszystkich. Dlatego nie jest powiedziane, że będziemy na przykład robić turnieje w tych samych miastach, bo może się okaże, że po prostu zrobimy turnieje tam, gdzie jeszcze ich nie ma, tak?
może pojedziemy gdzieś, gdzie na przykład miasto jakieś zasługuje na turniej, w sensie są tam ludzie, którzy chętnie by zagrali, ma potencjał, żeby ściągnąć ludzi z okolicy, a jeszcze nikt o tym nie pomyślał, dlatego będziemy na pewno patrzeć na tę mapę Polski i w momencie też, kiedy ktoś wyjdzie z jakąś inicjatywą, to no, zawsze staramy się jakkolwiek wesprzeć, choćby to było wsparcie dobrym słowem, no bo tak, no, jak już powiedzieliśmy wielokrotnie, ważne, żeby wszyscy mieli gdzie grać i żeby każdy miał taki sam dostęp w miarę możliwości do tego grania competitive. Tak. W sumie dalej, tak jak sobie pomyślę o tym, to chyba dalej jesteśmy tam, gdzie byliśmy na początku, to znaczy, że chcemy organizować eventy, w których sami mielibyśmy ochotę, czy mamy ochotę uczestniczyć, a to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo też gdzieś tam się, powiedzmy, rozwijamy jednak jako gracze powolutku, no to też chcielibyśmy, żeby te eventy były coraz większe. A po trzecie, to tak naprawdę po organizacji już kilku dużych wydarzeń razem, przyjemnie się spotkać i z chłopakami z Warszawy, i z Krakowa, i z Kielc, i z mistrzem Elbląga, naszym jedynym, tak. Przyjemnie jest, jak Szczecin przyjedzie, chociaż Szczecin na mapie Polski faktycznie tak ma najdalej, więc oni bawią się dobrze. Oni się bawią dobrze u siebie, więc i mają Sami najdalej. potrafią. Ale liczę, że znowu jeśli zorganizujemy w Poznaniu, to będzie takie dobre miejsce, żeby tam Tak, żeby ich też zachęcić. Szczecina. Tak, dobrze, że wspomniałeś. Gdańsk, jeżeli tak wymieniamy miasta już w tym momencie, jeśli chodzi o plan na przyszłość, nie wiem, czy jest ktoś tutaj albo ktoś ma jakiś kontakt do Gdańska, zwłaszcza trochę patrzę z zazdrością na te turnieje organizowane w tym Kingwin Esport Lounge, tam grany jest tak. Pionier Modern, no ale wygląda to fantastycznie, wiem, że tam To Franek jeździ, to z relacji Franka się dowiedziałem, jak znakomicie to Tri-City jest organizowane i to jeśli chodzi tak naprawdę o realizacyjnie też widziałem, że no jest co oglądać. No tak, to jest plan na 2025, zagrać Paupera w Gdańsku, dobry plan. A tylko jeszcze jedna rzecz właśnie nawet Wrocław jako community, który był takim tajemniczą czarną plamą na mapie Paupera przez długi czas. Tam Michał mocno ciągnie po prostu co tydzień, też go pozdrawiamy. I tak, jak Michała community ruszyło, z czego się bardzo cieszymy, zwłaszcza, że Wrocław uwielbiam jako miasto, więc bardzo chętnie zawsze przyjadę. Tak, a jeżeli chodzi o wnioski, bo mnie ominęło to pytanie, bo musiałem smarkać, więc jest mój wniosek jeden ze wszystkich tych turniejów, bo ja na samym turnieju trochę nie mam mnie, bo jestem w jakimś pokoju zamknięty albo patrzę się w ekran, ale ja po prostu, dla mnie każdy z tych turniejów to jest sukces, bo ja uwielbiam tę atmosferę po prostu, uwielbiam nasze community, uwielbiam nasze aftery, po prostu powiem szczerze, że będąc na afterze po Paupergedonie w Leko, gdzie na 600-osobowym turnieju na afterze było tam, nie wiem, 40 osób i wszyscy tak trochę ze sobą może gadali, a trochę nie, zjedli po burgerze i sobie poszli, to ja sądzę, że akurat jeżeli w czymkolwiek przodujemy, to zdecydowanie przed Paupergedonem 100%. Jak myślę, że to jest nasz konik i strasznie fajnie jest zawsze was wszystkich zobaczyć po turnieju, ze wszystkimi porozmawiać, więc ja zawsze nie mogę się doczekać tego, jak skończymy tego streama, zamknę ten komputer i pójdę na aftera, żeby po prostu ze wszystkimi zbić pionę, więc pozdro dla wszystkich, którzy chodzą na after.
powiem z doświadczenia, to kończy się doskonałym afterem i czasem nie najlepszą formą sportową na trio potem niestety. Czego doświadczyliśmy trochę z Bombajem i z Szyją w tym roku. Pomimo dość mocnego składu, przynajmniej jeśli chodzi o ekipę z Elbląga, to byliśmy nie najświeżsi. No ale cóż. No. Tak. Coś też wiem na ten temat, z tego miejsca pozdrawiam Van Lubowa, bo o 2:00 w nocy mi pisał, że mamy ekipę na trio, ale no to o 2:00 była ekipa, ale rano o 10:00 już jej nie było, więc tak bywa, ale tak jest na afterach. No coś, więc... Słuchajcie, jeżeli jest... Właśnie, minęły nam 2 godziny, ja chciałem jeszcze Was trochę podpytać o Poznań tegoroczny, bo ten turniej mnie ominął, słyszałem tylko różne historie, trochę streama oglądałem, potem pewną burzę na Discordzie, pamiętam, ale właśnie, 2 godziny minęły, pytanie, czy może chcecie krótką przerwę zrobić? Ja bym puścił widzom jakąś muzyczkę, no, picie, toaleta, czy lecimy? Lecimy. Ja tam. Lecimy. Jest butelka trackera pod stołem, u mnie tak samo, nie muszę odchodzić, możemy jechać. Dobra, to co się wydarzyło w tym roku w Poznaniu? Wygrał Burek, Aleksander Morgała swoimi ścianami. Nie mogłem być, niestety, ale liczę, że właśnie coś opowiecie o tym turnieju. Ja niewiele opowiem, bo w ogniu przygotowania do turnieju gdzieś tam chyba zaniedbałem noszenie szalika, bo dosłownie w połowie turnieju dostałem 39 stopni i mnie wyłączyło. Więc ja niestety z samego turnieju pamiętam niewiele. Natomiast fakt, że after z tego co widziałem na zdjęciach i filmach był epicki. To ja może skorzystam z tego, że mówimy o Poznaniu, bo tak jak pierwszy Poznań uciągnął jednoosobowo praktycznie Kuba Moskwa, tak warto jest znowu wspomnieć o Rogerze, który od dłuższego czasu, dłużej niż my go znamy, to jednak zajmuje się tym pauperem, nie dość, że sędziuje, to jeszcze aktywnie tam pcha to community poznańskie. No i przynajmniej to, nie wiem jak tam teraz, ale dłuższy czas to robił, dbał o to, żeby były deki do pożyczenia, dbał po prostu o wszystko, co tylko możliwe, żeby ludziom tę grę umożliwić i ułatwić, więc też Rogera w tym roku jakby wykorzystaliśmy jako tego konia pociągowego, bo Kuba Moskwa był już w Paryżu w tym czasie, więc Roger bardzo dużo zrobił oczywiście, oprócz tego, że robi dużo na każdym komonie, bo jest naszym head judge'em. Tak, więc wszyscy znamy Rogera, wszyscy mamy w uszach jego, uwaga, gracze, więc ja mogę z tego miejsca pozdrowić właśnie i życzyć powrotu do zdrowia, bo Roger miał być gościem Pauper Dojo też w zeszłym tygodniu w takim trochę innym formacie, nie streamu na żywo, mam nadzieję, że to się jeszcze uda i Roger nas w Pauper Dojo odwiedzi. Tak jest, więc pozdrawiamy Rogera i niech wraca do zdrowia. No i też pomógł nam Swazi z Wilczka, który naprawdę po prostu zapierniczał jak mała motorówka z rzeczami, więc z mojej perspektywy to głównie pamiętam te 2 rzeczy. No ogólnie turniej, miejscówka świetnie dla mnie przynajmniej przygotowana. Ja uwielbiam Poznań, bo w Poznaniu mam pauperową kanapę. W innych miastach nie miałem kanapy, musiałem udawać, że jest to kanapa. W Poznaniu drugi rok z rzędu miałem kanapę, więc czułem się tam dobrze. No i w Poznaniu też zdecydowanie świetny after, który był dosłownie 30 metrów od turnieju, gdzie zobaczyłem tylko filmik później przesłany mi, gdzie
cała knajpa kibicuje, która nie była zamknięta, była to knajpa dla wszystkich otwarta, ludzie sobie normalnie siedzieli przy barze, a tam leci stream z Commona i na jakieś tam zagrania w finałowej rundzie ludzie wiwatują i klaszczą, więc atmosfera naprawdę świetna i niesamowita. Znowu zazdroszczę ludziom, którzy tam byli, bo sam oczywiście, jak już się zjawiłem, to dziwnym trafem nie było streamu. Więc no, Nie dopuszczam. Poznań, tak, Poznań jak zawsze dla mnie no, świetne przeżycie. No niestety żaden z nas nie grał, więc nie wiemy jak tam pod względem właśnie no, doświadczenia dla graczy. No ale po atmosferze, po turnieju to spodziewam się, że ludzie byli w miarę zadowoleni. Tak, i wtedy po tym turnieju przetoczyła się taka dyskusja, ja bym chciał ją wspomnieć, bo uważam, że temat jest ciekawy, no, nazwijmy ją trochę dramą, mianowicie został zarzucony temat, może nie wymieniając nazwisk, przez kogo, że jak to jest, że w sumie ktoś, kto nie gra w Paupera, dochodzi do finału, prawie ten finał wygrywa, o co tu chodzi, czy to my jesteśmy słabi, czy ten format jest słaby. No i wtedy rzeczywiście wiele osób się w tę dyskusję włączyło. Jak to wy skomentujecie? Ja sam trochę żałuję. Po pierwsze tylko powiem, że sam trochę żałuję, bo rozpocząłem ten wątek tak trochę zaczepnie, rozmawiając właśnie na streamie z Fotkiem i tak trochę pół żartem próbowałem z niego wyciągnąć coś, więc trochę go tam dźgałem kijem i pytałem się, hej, jak to jest, że ty jesteś w finale, czy to u nas gracze tacy słabi? Co oczywiście zanegował wtedy. No, Sodek z Rudaną sobie skromnością powiedział, że nie, z tego co pamiętam, szczęście i w ogóle, to tam co, oj tam przestań. No ale trzeba powiedzieć, że tak, no kim jest Sodek? Sodek po pierwsze jest graczem, który w tego Paupera też od lat, czy wcześniej grał, był pierwszym tym mistrzem Polski z tego 2012 i jest no pro playerem, tak? Więc, no jest, no tak, więc ciężko, żeby to nie procentowało. Którego nie znały, mogły być takie zdziwione, pierwszy raz widzą człowieka w papierze grającego w Paupera, wziął Kuldotę, więc może też taki deck no, z jednej strony prosty do pilotowania, ale no, nie robi wrażenia, tak jak ktoś wygrywa Kuldotą, to nikt nie bije brawa, mówi no to naprawdę... Tak, wszyscy mówią, że znowu to miał, znowu dobrał. Tak. Natomiast no właśnie, Sodek jest graczem, który wcale nie przyszedł nagle do Paupera i nawet jeżeli musiał czytać poszczególne karty w trakcie meczu, bo ich nie znał, bo nie zna całego formatu, zwłaszcza jakieś karty do ścianu Burka, które no mówmy się grają tylko w tym jednym deku i może być tak, że on oczywiście nigdy na nie nie trafił, no to jest dobrym graczem i jakby zasłużenie no, zrobił taki wynik. No tak. Więc co to mówi o naszym formacie? Czy coś nas to mówi? Czy... Nie wyciągałbym daleko idących wniosków. Tak, jakbyśmy zorganizowali 10 commonów i 10 razy Sodek dotarłby do finału, to faktycznie moglibyśmy zacząć się zastanawiać co w tym jest. Ja myślę, że to jest też tak, znaczy bardzo, bardzo podobało mi się to, co gdzieś tam Franek przy tych okolicach opowiadał, że słuchajcie, tam generalnie no, granie wielu formatów pomaga rozwinąć się, więc generalnie bardzo poleca, bo to zawsze można spojrzeć na inne aspekty tej gry, więc tak, zwłaszcza to jest chyba najmądrzejsza nauka z tego wszystkiego. Ja osobiście przyznam, że chciałbym więcej, no tyle mam czasu, ile mam. Zwłaszcza jak nie grasz w tym przysłowiowym Meddling Mage'em i nie musisz znać każdej karty w formacie, czy tam Pithing Needle, czy cokolwiek. Są po prostu takie deki, które bardziej wybaczają nieznajomość mety
I świadomi gracze, tacy jak Sodek, pewnie wezmą taki deck, jeśli nie znają bardzo dokładnie mety, a bycie graczem rzeczywiście no, daje te dodatkowe parę procent. No i na pewno możemy powiedzieć jedno, że do finału dotarł gracz, który był ponadprzeciętnym graczem tego turnieju, tak? Więc jego szansa na dotarcie do finału była większa niż jedna tam 50 czy 1/60, gdzie tylu tam było graczy. Więc w tym momencie wydaje mi się, że rzeczywiście no, można powiedzieć, że po prostu tak, bycie dobrym graczem pomaga ogólnie zwiększyć win rate i nawet jak ktoś musi czytać karty przeciwników, ale zna swój własny deck, wie jaki ma plan na grę, wie jakie różne może zastosować ścieżki, czy będzie grał trochę wolniej i kontrolniej, czy będzie grał trochę bardziej agro, to no, jego szanse na wygraną są po prostu duże i czasem w każdym dużym turnieju to nie jest tak, że gracz po prostu bierze swój ulubiony deck i nim wygrywa, tylko gracz musi przemyśleć wszystko łącznie z metą, łącznie z tym, na co chce wygrać, a na co chce, czy akceptuje przegraną. Więc w tym momencie trzeba zmaksymalizować swoje szanse, biorąc po prostu odpowiedni deck, ale też znając swój sideboard plan. Więc nawet jeżeli Sodek musiał czytać karty w poszczególnych matchupach, to jestem przekonany, że miał rozpisany sideboard plan na te deki i wiedział dokładnie, co chce wysidować, co chce wsidować, dlaczego, w którym kierunku ma pójść deck. Także... To od razu czekaj, to tutaj też zaznaczmy. Ciężko, słuchajcie, to też tak przy tej okazji, tak a propos graczy Paupera, że są tacy, bo to zawijamy trochę pętlą do tego, co zadałeś na początku, czy tak wstyd grać Paupera. Nie, no oczywiście, że nie. Natomiast też nie oczekujmy, że nagle format, który nie daje kwalifikacji gdzieś tam do jakichś proturów, czy do takich ogólnoświatowych eventów, daje tę samą motywację, co powiedzmy gdzieś tam ma ten sam sufit szklany, co Modern. Być może to się zmieni w przyszłości. Też ja zadam pytanie, ciekawy jestem waszej opinii, bo to pytanie, które teraz się rodzi, czy na przykład jeśli na jeden rok Wizardzi zmieniliby kierunek i Pauper dawał kwalifikacje do dużych rzeczy w świecie Magica, czy to byłoby plusem dla formatu, czy minusem? Czy bardziej przyniosłoby graczy z innych formatów i pewną renomę i zwiększyło player base, czy bardziej widzicie ryzyko w tym, że przyniosłoby takie trochę spinę, tak, z którą się znowu my robimy podśmiechujki w stronę Moderna na przykład, że takie spięte towarzystwo. No, to jest pytanie do was w sumie i do czatu, kto jeszcze z nami. Czy to jest nasza zaleta, czy wada? Bo ja też z chęcią odpowiem na to pytanie, ale proszę. Możesz też czytać czat i patrzeć tam, czy ktoś nie odpowiada przypadkiem. To znaczy tak, moim zdaniem... Ja słucham i idę po herbatę. To jeszcze raz możesz przeczytać, bo Tomka... Nie, że właśnie musiałby najpierw Pauper Masters wyjść, żeby Pauper zrobił się takim formatem do regionalnym. Albo na odwrót, Pauper wtedy się zrobi formatem, w którym Wizardzi się przejmują, jak będą mieli w planach zrobić Pauper Masters. No, ale bez wbijania szpili w Hasbro, to no, wydaje mi się, że tak zdecydowanie mniej mamy takich zawodowych prograczy, czy mniej. Czy dla prograczy Pauper to jest odskocznia dla takich prawdziwych, którzy polują na to, żeby pojechać na Pro Tour. No i oczywiście zjawiają się w tym Pauperze, ale nie są regularnymi gośćmi, tylko raczej turystami.
więc to niestety musimy w tym momencie przyznać, że ci gracze, którzy myślą o tym, żeby zarabiać na graniu, no to siedzą w innych formatach, co nie oznacza, że nie mamy bardzo, bardzo dobrych graczy w Pauperze i uważam, że wielu jest takich, którzy no, nie odstają jakoś bardzo poziomem, jeżeli chodzi o poziom gry i jeżeli chodzi o liczbę błędów, którą popełniają w grach. No, zdecydowanie różnica pomiędzy takim prawdziwym prograczem a kimś, kto po prostu jest dobrym graczem, to jest to, że na przykład progracze mają cały, no mogę, jak sobie wyobrażam, nie wiem, nie jestem, nie byłem, nie spotkałem progracza, ale wyobrażam sobie, że mają o wiele lepsze warunki do tego, żeby przygotować sobie właśnie analizę mety, tego, co można spotkać, czego spodziewają się na turnieju, żeby zrobić sobie dobry sideboard plan, żeby opracować własne jakieś techy, które można wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. No jest ta duża praca, którą trzeba wdrożyć po prostu przed grą, która potem owocuje. No i oczywiście, jeżeli jesteś po prostu dobrym pilotem, który zna perfekcyjnie swój deck, no to możesz być na poziomie Rida Duke'a, ale nie osiągniesz takiego win rate'u, ponieważ brakuje ci tego wszystkiego innego, na co niestety progracze mogą sobie pozwolić. Więc rzeczywiście jakby Pauper był oficjalnie wspieranym formatem, to spodziewam się, że mielibyśmy nagle dużo więcej ciekawych sideboard techów, może meta nie byłaby aż tak inna, ale dowiedzielibyśmy się na pewno kilku ciekawych rzeczy o formacie, bo w tej chwili takie analityczne podejście do tego formatu to mają chyba tylko Włosi, którzy rzeczywiście mają swoje teamy, które próbują jakoś tam rozgryzać, tak jak Paolo Don Francesco czy Alessandro Moretti, którzy strasznie jarają się zbieraniem danych i analizują, piszą artykuły i tak dalej. No ale takich ludzi rzeczywiście w Pauperze mamy niewiele, więc to jest coś, co uważamy, że tego nam brakuje i gdyby to był oficjalnie wspierany format do GP, to pojawiłoby się o wiele więcej takiej profesjonalnej analizy, która może przyniosłaby jakieś niespodziewane konkluzje, których po prostu taki hive mind na MTGO nie ma, do których po prostu nie doszedł. Tutaj dobrze, że o tym mówisz, bo to dopowiadamy do zadanego wcześniej pytania przez Prospero, po co stowarzyszenie. Tutaj też myślę, że możemy zżynać od lepszych w tym przypadku od chłopaków organizujących Paupergeddon. I taka baza wiedzy, którą między innymi ty, Prospero, teraz zaczynasz organizując dojo i Gano zaczął zakładając stronę dla stowarzyszenia. Chcielibyśmy znowu stworzyć miejsce, gdzie takie rozkminy, takie relacje, artykuły o strategiach, gdzie można zacząć wrzucać i budować tak, żeby gracze, którzy chcą się tym zająć albo chcą mieć jakiś dobry punkt wyjścia, po prostu mogą przeczytać, mogą poznać i na bazie tego budować coś więcej, więc jeśli chodzi o nasze ambicje, to zdecydowanie tak, dać znowu community narzędzie do tego, żeby się móc rozwijać i jak kiedyś się zdarzy, że Pauper na przykład na rok przypadkiem będzie dawał kwalifikacje do czegoś więcej, żeby nabyć trochę tego warsztatu, odrobinę przynajmniej tego warsztatu, który tacy progracze mają. No bo to o czym mówisz, to progracze mają oprócz odpowiedniego intelektu, to jest jednak ten warsztat, wiedza tego, co trzeba zrobić, jak się trzeba przygotować, co zrobić, co ćwiczyć, ile tego robić, w jaki sposób, a w jaki sposób nie. I to
No, to jest pewien rozwój nas jako community i fajnie by było, jakbyśmy mogli dołożyć do tego cegiełkę, dać pewne narzędzia, żeby każdy mógł się też w tym rozwinąć. Ja bym chciał tu odpowiedzieć jeszcze na Twoje pytanie, Tomasz, właśnie o to, jak oceniamy, czy pozytywnie, czy negatywnie, gdyby właśnie Wizardzi się bardziej zainteresowali Pauperem i uczynili go takim formatem, który daje jakieś kwalifikacje właśnie na regionalsy czy na Pro Tour. Zacznę od krótkiego streszczenia głosów czatu, bo też bardzo wiele wypowiedzi się od razu pojawiło. Poza tymi obawami, że Wizardzi po prostu kierowani chciwością mogliby skrzywdzić Pauper i znowu wypuszczać jakieś czy produkty, czy no nie wiem. No, Już wydrukowali bridge, słuchajcie, to już gorzej nie będzie. Tak, no ale że poza tymi obawami, że bardzo większe zainteresowanie Wizardów po prostu oznacza jednak, że dany format może po prostu ucierpieć przez chciwość, to większość głosów była taka pozytywna. Tutaj nie wiem, proboszcz pisał, że jakby się naprawdę profesjonalni gracze włączyli czy zaangażowali w Paupera, to też by zweryfikowało wiele głów pauperowych obecnie i pokazało miejsce w szeregu. Na pewno tak. Że po prostu granie z lepszymi graczami to jest coś pozytywnego i ja sam nie potrafię jakoś kompleksowo ocenić takich skutków, takiej zmiany, ale intuicyjnie czuję, że taka zmiana byłaby korzystna, że ja chciałbym, żeby do Paupera czy do naszego formatu przyszli jak najlepsi gracze, z którymi mógłbym się zmierzyć i jeżeli by to się okazało, że tak, że wtedy ląduję gdzieś w drugiej setce nawet graczy, bo po prostu jestem amatorem i to mnie odróżnia od właśnie takich prawdziwych profesjonalistów, którzy podchodzą do gry zawodowo, to jakoś nie rozpaczałbym z tego powodu. To też mam po prostu poczucie, że mogę gdzieś inną rolę znaleźć, tak jak teraz znajduję prowadząc Pauper Dojo, a cieszyłbym się, że ogólnie format na tym zyskuje, że grają w to lepsi gracze, że wtedy może i bardziej profesjonalne jakieś instytucje się organizują, jakby angażują w organizowanie tych turniejów, większe zainteresowanie to też większe jakieś pieniądze, mam na myśli właśnie dla samych graczy, bo ciężko zostać prograczem, czy zająć się czymś zawodowo, nawet jeżeli to się bardzo kocha, ale jeżeli z tego nie ma w ogóle pieniędzy, bo no właśnie, no to są z turniejów wychodzi się zwycięzca z boksem i raz na miesiąc, no za to się nie wyżyje, nie utrzyma rodziny. Jeżeli by się to zmieniło, no to super, okej, to chciałbym więcej zalet na pewno. Zauważyć tylko, bo tam padło zdanie, że gdyby progracze przyszli do Paupera, akurat w Polsce tam od czasu do czasu chyba, no tak, oprócz tego, że oczywiście Sodek był z nami na turnieju, chyba kilka razy lokalnie tam Kanister się pojawiał w Poznaniu. No ale nie wiem, jeszcze w sumie nie znam tej sceny w Polsce prograczy za dobrze. Znam jeszcze, mi się przewijali tam Kanister czy Ulrich, ale podejrzewam, że takich ludzi, którzy goszczą na tam przynajmniej światowej skali turniejach jest więcej, którzy się gdzieś tam przewijali przez Paupera. No ale do czego dążę? To, że uznawani za prograczy, na przykład taki we Włoszech Mengu, są już na tej scenie, tak? To nie jest tak, że możemy sobie gdybać, oj, co by było gdyby. Są, osiągają tam jakieś sukcesy czasem, ale to nie jest na przykład tak, że w tych Włoszech ten Mengu to on się jakoś tam wybija poza te pozostałe, nie wiem, 20-30 bardzo dobrych graczy Paupera, którzy są na miejscu, tak? Co pokazuje też, to od razu powiem, że to jest jednak funkcja wielu zmiennych, to znaczy znajomość formatu, akurat w przypadku Mengu myślę, że jest niezła i ogólny skillset jemu się nie zmienia, natomiast to też jest kwestia priorytetów. Jeśli jesteś graczem wieloformatowym, to musisz priorytetyzować te formaty, które dają ci wejście do czegoś dużego, a takie formaty jak Pauper, po prostu wypełniasz nimi wolny czas i ilość czasu, którą Mengu pewnie przeznacza na przygotowanie do Paupergedonu jest
no nie jest taka jak na przygotowanie do GP, no nie oszukujmy się. Ale to też pokazuje, że wcale nie mamy złych graczy, w sensie poziom graczy nie jest gorszy niż moim skromnym zdaniem. Poziom graczy ogólnie nie jest gorszy niż w innych formatach. Oczywiście to jest zdanie, którym możecie się nie zgodzić, pewnie bardzo wielu się nie zgodzi. Ale Ja się nie do końca prostu, zgodzę, ale też to nie jest tak, że najlepsi gracze, którzy w tej chwili są na scenie w Pauperze, odstają jakoś bardzo mocno. Jeśli mamy się już tak porównywać, ja tego porównywania nie lubię, ale jeśli mamy tak porównywać, to też zabawne zdanie, które Heisen na właśnie teraz na spotku powiedział, że mówisz, no pierwszy spotek, na który przyjechał, wygrał. Drugi spotek, na który przyjechał, już był tylko w top 4, teraz jest tylko w top 8. Mówi, że kurde, poziom wam rośnie. I wiadomo, że to takie... Mirko Ciawata to jest Heisen. To jest Heisen, tak. No to tak, dlatego tak. ja nie skojarzyłem. Dobra, już. Tak. Okay, no. To jest Heisen, to jest nasz... Tak, ten sam typ. Czyli najbliżej Wizardów, jak znamy, tak? Tak, dokładnie. No, więc oczywiście to też tylko 3 turnieje, ciężko wyciągać wnioski, ale tak śmieszna uwaga. A druga sprawa, że od nas ekipa, która jeździ na Paupergeddon, który chyba jest jednak w tej półkuli pewnym wyznacznikiem gry w formacie. Nie mówimy względem innych formatów, tylko względem innych scen pauperowych. No to jeszcze żadnego nie wygraliśmy, natomiast tak w top 16, w top 32 to regularnie mamy reprezentację i to tak mam wrażenie, że taki conversion rate mamy ponad taką włoską średnią, więc perspektywa jest, trzeba się rozwijać, tyle, git good. I jeśli mogę tu jeszcze dodać jedną myśl, którą sobie wynotowałem, bo padł cytat z Franka Komsty, który radził, żeby grać różne formaty, że to rozwija, że to właśnie też pomoże graczowi Paupera, jeżeli chce być jak najlepszy, poznać co i jak się gra w Pionierze, w Modernie i tak dalej, więc tu mały spoiler, mam nadzieję, że właśnie moim gościem za tydzień będzie Franek Komsta. Też chcę go z tego odpytać, nie wiem, czy sam się uważa za pro playera, ale właśnie na pewno go zapytam o to, jak ocenia Pauper na tle innych formatów, więc też taki spoiler i zapraszam. Pozdrawiamy gorąco Franka, zwłaszcza, że no jest w sumie Gra Magic Podcast, czyli Franek i Skóra, to trochę jest pierwszy raz, kiedy Pauper został zauważony przez takich graczy właśnie znanych w całym tam świadku i pierwszy raz ktoś zajrzał do tego naszego pauperowego świata i spróbował to połączyć. Więc mówimy, zajrzał tak w cudzysłowie, bo pamiętając, że oni w Paupera grali dużo wcześniej niż ja. Tak, ale ogólnie nie zapomnieli o Pauperze i też starają się trochę połączyć te światy innych formatów i Paupera, co może właśnie, o czym my często zapominamy jako akurat nasza dwójka ludzi, którzy tylko i wyłącznie skupiają się na tym jednym formacie, na tym jednym community. No tak, tak. I premodern, który jest jeszcze bardziej ochowym. Tak. Tak, więc tu dzięki wielkie dla nich za to, że też robią to połączenie tam, gdzie my nie jesteśmy w stanie. Pozdrawiamy. Gra Magic Podcast też polecamy. Jest o Pauperze regularnie. Jest i dziękujemy bardzo. Słuchajcie panowie, czy macie jeszcze jakiś głos do tych wątków, czy możemy iść dalej z naszą rozmową? Idźmy dalej jeszcze. Jest, bo jest 2,5 godziny, a my nie zaczęliśmy rozmawiać o takiej... Czy ktoś nas jeszcze ogląda, czy my możemy już po prostu milczeć i pić kawę?
chyba ktoś jest na czacie, ale nie mam włączonego Nie streama, do zdarcia widzę są. liczebności. Robimy co możemy, a oni dalej tam są. Tak, są komentarze. Nawet były takie głosy, że im się podobało bardziej niż granie, że właśnie takie gadane są Nie, lepsze. słuchajcie, znając moje modoskille, to zdecydowanie moje gadanie będzie się wam podobało bardziej niż moje granie. Jak chcecie dobrego pilota Storma, to do czaczy, proszę. O, Ludwik nam napisał, że 17 osób jest. To w ogóle wow, No. to bardzo dużo. No, Super. to w takim No to razie słuchajcie. idźmy dalej z tematem, bo później. Idźmy dalej. Temat soczysty, czyli ostatni Common Katowice. Minęły 2 tygodnie, trochę emocje opadły, może nie opadły. No jak się czujecie po tym turnieju? Tak, powoli odespałem. Powoli odespałeś, no. Tak, to jest jedno. Kot mi sabotuje tutaj streama. Tak widzę, też dołączył, dobrze. Tak. Też bardzo bym chciał swoje 2 słowa. Jak się czuję? No, dobrze się czuję. No, przede wszystkim, słuchajcie, udało nam się znowu, trzeba podkreślić, bo trzeba podkreślić, przy tytanicznej pracy Gana i Flambergu, który wziął na siebie dużą część ryzyka i efortu, i ryzyka organizacji tego turnieju. I tutaj po raz drugi czy trzeci wrócę do pytania zadanego z 1,5 godziny temu, po to stowarzyszenie. Między innymi po to, że jeśli chcemy zachować taką regularność, dać pewność graczom, że jak jest Common, to jest po co przyjeżdżać, to nie możemy na dłuższą metę opierać się na gdzieś tam tytanicznej pracy lokalnych LGS-ów. Musimy część tej pracy brać na siebie i część tego ryzyka, czasem nawet po prostu będąc miejscem, przez które przechodzą faktury, to już zdejmuje z LGS-owi to takie ryzyko finansowe, że koszty mają pewne, a przychody nie. Więc cel stowarzyszenia też jest taki, że jeśli to ma być regularnie, powolutku do przodu i coraz powolutku, bez szarpnięć, ale coraz lepiej, coraz pewniej i dać tą graczom też pewność, że jest po co przyjeżdżać, no to niestety trzeba dojrzeć organizacyjnie. Ale to tyle ad vocem tego pytania o stowarzyszenie jeszcze. Więc o Flambergu i tytanicznej pracy Gana wspomniałem. Jak się czujemy? Super. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy taki szklany sufit, który nie za bardzo mieliśmy pomysł, jak przebić okolic 70 graczy, tak, nawet chyba kilka Commonów z rzędu mieliśmy 65, bez dobrego pomysłu, co zrobić, żeby to 65 przebić, a tu ja osobiście przyznam, że moim celem minimum było zapewnić takie warunki i taką organizację, żeby zebrać, przekonać te przynajmniej tyle samo osób, ile było na poprzednim Commonie. 80 to był taki mój cel osobisty, taki optimum, a 100 to był po prostu marzenie. No i przebiliśmy 100, co można powiedzieć, po prostu liczba, a to też się gdzieś tam odbiło echem, że w Polsce się dzieją rzeczy, że dzieją się turnieje, które mają ponad już trzycyfrową liczbę osób, co nas naciągając trochę stawia przynajmniej w jednej lidze z Paupergedonem, z God of Pauper w Japonii, z turniejami w Brazylii, że już nie jesteśmy to pół ligi niżej, tylko już jesteśmy gdzieś tam na mapie świata. Teraz wiem, że Nationalsy w temacie Ferniego mamy tyle co Paupergedon. Więc... Dokładnie, tak. To już właściwie jest to samo. Tak.
Wiem, że teraz z tego, co czytałem, Nationalsy w Sheffield w Wielkiej Brytanii przebiły też 100, więc to tam powiedzmy jest na tej mapie świata kolejna Pineska tam w tej samej lidze. Co dobrze prognozuje, bo daje jakiś tam kolejny kamyczek do tego, żeby przekonać jeszcze szerszą, żeby narysować trochę szerzej tym cyrklem i z trochę większej odległości tych graczy na kolejnego commona zebrać no i dążyć do tego, że poza Włochami, którzy są właściwie, ja dochodzę do wniosku, że Włosi to są tak mentalnie, to są praktycznie tak jak my, tylko mają lepszy klimat, jeśli chodzi o wiele rzeczy, to mamy z Włochami dużo wspólnego. Więcej makaronu, tak. Więc ja się cieszę bardzo. Jak zrobimy wszystko dobrze przy organizacji Poznania, to mam nadzieję, że to będzie procentowało i znowu tam pozwoli na jakieś tam przeskoczenie kolejnej bariery i zebrania jeszcze większej liczby ciekawych, dobrych graczy, no i zrobienie dobrej imprezy. I to jest super. To ja po pierwsze i chyba głównie powiem jedną rzecz, jak się czuję po komunie. Czuję się wdzięczny. Bardzo, bardzo czuję się wdzięczny wszystkim, którzy dopytywali od miesięcy, co z właśnie komonem w Spodku. Między sobą już mówili właśnie, że przyjadą, na pewno zjawią się i mówili to totalnie w ciemno. I ludziom, którzy właśnie kupili bilety ciemno, nie znając jeszcze puli nagród, że właśnie zawierzyli nam, że po prostu turniej będzie dobry i nie czekali na ogłoszenie tego, jacy będą sponsorzy i tak dalej. No przecież my sprzedaliśmy te 105 biletów, po czym dopiero ogłosiliśmy, że jeszcze mamy tam w nagrodach od UG, nie pamiętam ile to było, pewnie 2000 zł, szacując, bo do końca nie mogliśmy tego ogłosić, bo nie wiedzieliśmy, czy te nagrody dotrą na czas. Dotarły, tu zdradzę trochę kulisy, że dotarły do nas chyba w piątek? 15. Nie, w czwartek. Czy to czwartek? Tak, właśnie, nie wiedzieliśmy, czy czwartek, tak. Nie wiedzieliśmy, czy ona przyjdzie, czy nie, więc nic nie pisaliśmy. Nie mogliśmy powiedzieć, a to praktycznie nasz z roku na rok główny sponsor, a tu nie wiadomo, czy będzie te parę tysięcy. Tak, a tu osoba dedykowana do kontaktu z pauperowcami chyba akurat była na urlopie, albo nie wiem. No, znaczy do kontaktu z Flambergiem, bo to chyba było Tak. Skrót myślę. No, ale de facto no, wszyscy po prostu wyszli z założenia, że będzie dobrze i właśnie nie patrzyli na to, że okej, może tych nagród, które zapowiadamy, będzie mniej niż zwykle i tak dalej. Więc no, strasznie się cieszę, że mieliśmy tylu graczy. Strasznie się cieszę, że właśnie gro było z Polski i przebiliśmy ten szklany sufit, który wydawało mi się, że on istnieje, jego nigdy nie przebijemy. Wydawało mi się, że 70 osób, 70 kilka osób z Polski to jest maks i po prostu nie da się więcej, nieważne czego by się jest jedna rzecz, najważniejsza chyba, o której nie mówiliśmy, na którą może umknęła dużej części, ale słuchajcie, jest to pierwszy raz, kiedy zrobiliśmy, co prawda na trio, nie na mainie, ale sellout. Tak, myślę, że warto powiedzieć, bo naprawdę 104 graczy w sobotę to jest niesamowity wynik, ale tak, wyprzedanie wszystkich miejsc na niedzielę na trio to jest druga liczba, którą można się jak najbardziej chwalić. Nie, słuchajcie, bo tutaj zapominamy o tym, że to trio też zrównałoby się z największym turniejem pauperowym do tej pory w Polsce, tak? Więc wszyscy tak trochę to trio spychamy na mowę, ale to było... Zrównałoby się albo przekroczyło. Nie, zrównało się ze Szczecinem. Zrównałoby się, tak, ale taki był kawał. Bo tu zdradzę z perspektywy organizatora.
jeśli komukolwiek wydaje się, że organizacja dużego turnieju, przy tym, gdzie masz właśnie koszty masz pewne, a to, czy turniej wypali, czy nie, to jest mocno niepewne, że to po prostu puszczasz, organizujesz, puszczasz i czekasz i pijesz szampana. Otóż nie. Większość pierwszych komonów, nie przesadzę, jak powiem, że mógłbym wyciągnąć gdzieś tam z historii teraz te dokładne statystyki, ale 80% biletów to był w ostatnim tygodniu, to była ostatni tydzień przed turniejem, znaczy w tygodniu turnieju. To z perspektywy organizatora jest po prostu masą nieprzespanych nocy i odgryzanych paznokci, no bo jest tydzień do turnieju, który ty szacujesz na 60 osób, a w niedzielę masz kupionych biletów 13 na przykład dopiero. I nie potrafiliśmy długi czas pojąć, dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby zachęcić jednak ludzi do deklaracji wcześniej i do tego, żeby tam w koszyczku wrzucić ten bilet wcześniej, no bo z perspektywy organizatora jest taka pewna trudność, zwłaszcza jak nie masz historii dobrze zorganizowanych turniejów, że chcesz przekonać sponsorów do zasponsorowania turnieju, ale sponsor powie, no a ile osób będzie? No i chcesz przekonać osoby, a osoby pytają, no dobrze, a jakie będą nagrody? No i między młodym a chcesz przekonać graczy z zagranicy. Chcesz przekonać graczy z zagranicy, że przyjechali, oni też nie przyjadą tylko jak obiecasz im, że turniej będzie duży. No co super, innego tak. Jak widzą zapisanych, co innego jak mówisz, że tak, na pewno ktoś się zapisze. Poczekaj, ja wiem, że sprzedało się na razie 14 biletów, ale uwierz mi, ludzie będą. No i jeszcze jeden ważny aspekt. Tu organizator planszówek w Spodku, czyli Ludiversum, pytali nas co chwila, ilu ludzi będziemy mieli, bo ja szacowałem, że będzie to pomiędzy 70 a 90 z doświadczenia i nie wiem, czy ktoś zauważył z Was, ale mieliśmy dosłownie na styk miejsc na turnieju. Dokładnie nawet tyle, że mieliśmy stolik widmo numer 52 i w drugiej rundzie Mirko mnie pyta, hej, gram na stoliku 52, a gdzie to jest? Wiesz co, siądź na stoliku 27, bo stolik 27 położyliśmy na stream, więc się zwolnił, więc można na nim siąść i grać. Ogólnie stolik 52 był na liście, ale nie istniał, ponieważ mieliśmy miejsca dokładnie na 102 osoby. Formalnie kapel był wyższy, ale tak. Organizator planszówek po prostu, biorąc pod uwagę informacje, jakie do nas spływały, on założył na tam 2 tygodnie przed turniejem, że ponad te 100 osób nie będzie, bo tak te bilety się tak sprzedawały trochę falowo i tam było te ponad 65, ponad 70, cieszyliśmy się, ale już tam 2 tygodnie przed właśnie organizator na podstawie tych informacji stwierdził, że to wystarczy nam z naddatkiem, więc taka przestrzeń i tyle stołów zostało dla nas zarezerwowanych. No i nagle się okazało, że tych ludzi jest jednak trochę więcej, więc rzeczywiście okazało się, że idealnie na styk mieściliśmy się i z miejscem, i ze stołami i po prostu 2 osoby więcej jakby przyszły, to już mielibyśmy problem, bo musielibyśmy chyba na stoliku sędziowskim grać. Także tu taki też mały tu odsłaniam trochę kulisy tego, jak wygląda organizacja turniejów, ale czasem to jest ten odcinek, nie? Więc jeśli pytasz o małe sukcesy, to że przy ten Early Bird udało nam się już osiągnąć sprzedaż 60 tam kilku osób, jeśli dobrze pamiętam, to i mogliśmy już ten miesiąc do turnieju spać względnie spokojnie, to dla mnie był... Tak, to było bardzo ważne. To była tektoniczna zmiana w stosunku, jeśli chodzi o komfort organizacji w stosunku do poprzedniej, gdzie
Pamiętam to z Maćkiem Bukropem organizowaliśmy, zresztą organizowaliśmy wspólnie, głównie jego rękoma, gdzie pamiętam, że Maciek po prostu był przerażony, jak ta sprzedaż idzie i że tam miejsce zarezerwowane, a tutaj kilka biletów sprzedanych, co to będzie i oczywiście się okazało, że summa summarum wszystko się udało, 80% biletów sprzedana w środę, czwartek i piątek, no ale więc tak, jak osiągniemy renomę turniejów, które nie dość, że się udają, to jeszcze robią sell-off, to mam nadzieję, że przekonam jeszcze szerszą grupę potencjalnych uczestników do podjęcia tej deklaracji odpowiednio wcześnie, co nam, organizatorom, na pewno mocno ułatwi pracę. Ja powiem, że ja wierzyłem i chyba nawet to gdzieś na początku września albo właśnie z końcem Early Birdsów napisałem, że ja wierzę, że ta liczba 100 może zostać przekroczona, bo miałem przyjemność obserwować wasze wiadomości, wasze ustalenia, to jak liczba zapisanych osób rosła i mając porównanie też do wcześniejszych turniejów, naprawdę uważam, że w tym roku zrobiliście to po prostu bardzo dobrze i podział tych zapisów na obniżoną ceną, właśnie te Early Birdsy, że już właśnie w tym etapie było zapisanych ponad 60 osób, naprawdę wyglądało to dobrze. Tutaj mogę wam tylko pogratulować, że tak to przeprowadziliście. No i właśnie, jak możemy w kilku liczbach podać ten turniej, to tak, 104 graczy pierwszego dnia, 24 drużyny następnego dnia, czy dobrze pamiętam, 3 sędziów, sędzią główny był Roger, pomagali mu Kusza i Krzysiek, łączna pula nagród chyba przekroczyła 10 000, to dla tych, którzy rzeczywiście interesuje ich i jeżdżą, żeby też coś wygrywać, więc naprawdę w main evencie oczywiście, nie mówiąc o trio. Tak, więc naprawdę to już jest bardzo, bardzo fajna pula nagród. Kto jeszcze i za co był odpowiedzialny? Wymieniliśmy Gano, który na czele Flamberga tutaj wziął na siebie te kwestie tak finansowo-organizacyjne. Maciek Bukrop wymieniony był odpowiedzialny za całe, można powiedzieć, komunikację, posty i media Komona. Kuba Moskwa robiący oprawę graficzną, piękne grafiki, które trafiły też na maty. Do tego wasza dwójka i proboszcz dający błogosławieństwo. Proboszcz dający błogosławieństwo i jadący bronić tytułu. Tak, oczywiście też. Proboszcz zgarniający te wszystkie nagrody. I zgarniający te wszystkie nagrody, dokładnie. No, naprawdę super. Czy możemy też przejść do omówienia mety już? Co było grane, jak było grane? Dobra, ja czekam na to cały czas. Ja przełączę w takim razie ekran dla naszych widzów i teraz wszyscy powinni mieć przed oczami stronę mtg.dex.net i właśnie krótką relację czy streszczenie tego, co się wydarzyło na naszym turnieju. Nie wiem, czy wy panowie też to widzicie albo możecie sobie włączyć, ale mam w tym momencie... Pamiętam. Okej, mamy podział na metę, jakie deki były grane i przyznam, że wygląda to super. Ja jadąc na ten turniej spodziewałem się, że po prostu wszyscy będą grali Burnem, że nowe karty z dodatku Duskmourn House of Horrors, czyli ta małpa i Grab the Prize zdominują metę, a tymczasem się okazało, że tak, Kuldota 12%. To mniej niż na Modo i niedużo, tak zdrowo bym powiedział. Tak, ja się spodziewałem więcej, pod 20% albo nawet ponad 20%. Jaka jest wasza opinia, jeśli chodzi o to? Bo zawsze ten Ben tak budzi kontrowersje, Ja nie jestem zaskoczony absolutnie, w sensie nawet na szczycie tego sezonu takiego Swiss-spirkowego na Paupergedonie ta Kuldota też nie przebijała chyba 12%. W sensie tam meta w papierze jest zawsze bardziej płaska i to
przy tej cenie deków no nie jest kwestia ceny deków czy dostępności deków, tylko tego, że jednak ludzie, można powiedzieć, że być może to jest też po trochu kwestia tego, że to nie jest format jeszcze z tym spięciem, które mają formaty, które no znowu wracamy do formatów, które dają tam kwalifikacje gdzieś do Worldsów. Ale jest taka zasada, która mówi, że no cóż, jak nie masz tyle czasu na przygotowanie, ile byś chciał, to bierzesz na turniej deck, w którym się czujesz dobrze, a Pauper to jest format, gdzie jednak jest mnóstwo archetypów, które istnieją i to nie istnieją tylko teraz, ale istnieją długie miesiące albo i lata, które ludzie mają ograne, w miarę dostosowane do bieżącej mety. I na pewno to jest zupełnie duże turnieje papierowe, to jest zupełnie inna meta niż ligi na Modo, które ludzie biorą za taki wyznacznik zdrowia mety. A i tak ligi na Modo de facto nie znamy mety lig na Modo, znamy mety zwycięzców lig na Modo, to też jest zakrzywionym obrazem, więc summa summarum to, że Kuldota stanowiła 12% mety, nie. Zupełnie jestem zdziwiony. Jestem zdziwiony Saving Stormem w top 10 deków, tak. Liga na Modo, pamiętajmy, że to jest zupełnie inna gra o innych zasadach. Ogólnie Modo jest inną grą niż papier, bo mamy tam inny clock i dlatego też na przykład przez długie lata familiare nie były grane w ogóle na Modo i był to pomijany deck, pomimo tego, że był już w 2019-2020 był bardzo dobry, co też akurat Tomasz... W 2018 na pewno był, bo to był pierwszy mój deck w Pauperze. No drugi po Awce, ale to tam. Tak, Tomasz bardzo dokładnie przeanalizował oczywiście wszystko, zanim wybrał swój pierwszy deck i wybrał familiary i od tego czasu się ich trzyma, ale ponieważ był ciężki do ogrywania na Modo, no to nie grał na Modo. Jest kilka decków, które na przykład nie grały za bardzo, bo były ciężkie do wyklikania, a znowu w papierze wystarczy powiedzieć, no to teraz robię nieskończoną pętlę i powtarzam to Przyznam, milion razy robię co innego na przykład, tak? Tak. Więc od razu zaznaczę, że moje wspomnienie zwycięzca pierwszego spotka, to przyznam bez bicia, że to nie znak nie tego, jakim dobrym pilotem byłem albo jestem, bo nie, a bardziej tego, że to był ukryty deck, który wziąłem, czyli familiary, to był ukryte tier 0 przez wiele, wiele lat w formacie. I właściwie deck sam pociągnął. To taka też jest opinia, że ludzie tym nie grają. No i tak samo jak w ogóle Modo jest inne, to ligi są jeszcze inną grą niż challenge na Modo, no bo tam liczy się jeżeli chcesz farmić tycy, no to jak najszybciej zrób 5-0, a jak chcesz jak najszybciej zrobić 5-0, to bierz deck, który jest mocny, ale szybki. Więc po prostu gdzieś próba przeniesienia tych liczb czy tam danych, bo wiadomo, najłatwiej dostępne dane są na MTGO, no bo wszystko tam jest cyfrowe, ale próba przenoszenia tego na papier według mnie nie jest zbyt dobrym pomysłem i musimy jednak patrzeć przez pewne spektrum, analizując i jedno i drugie. Także tu nie jestem zdziwiony, chociaż uważam, że pod jednym względem Kuldota jest dobrym wyborem na taki duży turniej i będzie miała, znaczy więcej osób teoretycznie weźmie Kuldotę na takiego Commona czy na Paupergeddon niż grałoby na przykład na FNM-ie, ponieważ widzę też po ludziach, że część naprawdę dobrych pilotów
jak ma wybór pomiędzy swoim ulubionym grindy deckiem, a deckiem, który na pewno skończy w te 50 minut, bierze ten drugi. Z tego względu, że tak. po pierwsze często remisy są bardzo bolesne, a po drugie granie cały dzień, granie 12 godzin to naprawdę wymaga wielkiej formy psychofizycznej. I Biobreak jest rzeczą. Więc często ludzie biorą ten szybszy deck i nawet dziwię się, bo gracze, których uważam za mega dobrych, tak jak u nas był Marcin Wieczorek, który po prostu chyba 3 Paupergedony z rzędu był w top 30, po prostu za każdym razem jak jechał, to top 16 był nie, 11, 14, 16, coś takiego. Nie, był 20, 21, nieważne. W każdym razie był wysoko. I naprawdę fenomenalny gracz UB Wróżek. W momencie, kiedy UB Wróżki znowu zaczęły być dobre w mecie, on wziął jakiś zupełnie inny deck typu Turbo Inicjatywa, Król, coś tam. Ja mówię, stary, czemu ty to robisz? Przecież jesteś bardzo dobrym pilotem dobrze postawionego decka. On mówi, że no tak, ale ten deck potrafi wygrać z niczego, a przynajmniej się nie męczy, przynajmniej kończy po prostu rundę szybciej. I to pokazuje, że rzeczywiście nawet dobrym pilotom czasem granie takich strasznie długich turniejów po prostu sprawia trudność i czasem argumentem też po prostu jest to, że deck gra szybko. Dlatego pod tym względem akurat jestem trochę zdziwiony, że tej kuldoty było tylko 12%. No tak, ale jak sobie spojrzysz na metę, to deków, które raczej nie mają tendencji do remisowania jest więcej, no bo Glee też potrafi ci, oprócz tego, że grindować, to wygrać z niczego. Madness raczej... Potrafi, ale wersja rządowa Glee jest jednak przygotowana na grind i dlatego tak, nie grasz. No, ale ciągle masz win button, nawet ciągle masz win button i ciągle jest tak, że jak przyciska czas, to nie musisz ciukać tam za 2 przez 15 tur, tylko nawet jak nie przygotujesz sobie tego wina odpowiednio, wiesz, 3 duresami, 2 Tamio backupu, to po prostu robisz go for it i zmuszasz przeciwnika do posiadania odpowiedzi. Więc w tej top 10 teków, które potrafią szybko zamknąć grę, no jednak było dość dużo. Nie tylko Kuldota. Natomiast fakt, to podpiszę się pod tym i mówię z doświadczenia, grając, nie wiem, z 2 razy Famsami na Paupergedonie, że remis na dużym turnieju, gdzie topka jest wąska, jest nawet nie tyle tak zły jak przegrana, jest czasem gorsza od przegranej. Co 1 punkt, ale lądujesz w tym brakecie z innymi dekami, które już remisowały, gdzie masz przynajmniej 50% szans na to, że grasz na kogoś, kto był powodem tego remisu. To jest downward spiral. Albo gra defensywnie. Downward spiral, dostajesz kolejne remisy. Więc tak, granie dekami na dużym turnieju i otwieranie się na ten remis, naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. To jest... 2 uwagi ja mam od siebie, jeśli mogę. Czy jeszcze kończysz myśl, Tomasz? Nie, tu kropka. Okej, bo w międzyczasie przynajmniej ujawnił się na czacie Iwan, który też jest znanym pilotem Famsów i on powiedział, że tak, jak najbardziej Famsy uważa, że nadal są topowym deckiem, nawet tier 0, jeżeli ktoś potrafi nimi grać, to taka pierwsza myśl, ja też Iwana pozdrawiam, byliśmy razem w trio i też widziałem, jak tymi Famsami naprawdę potrafi grać. Sam mam ambicje się nimi nauczyć, bo mi się ten styl bardzo podoba. A druga uwaga, bo szukałem statystyki z Paupergedonu w Pizie
I żeby porównać, jak ta meta wyglądała i uwaga, no wyglądała moim zdaniem zupełnie inaczej niż na Komonie w Katowicach, bo na pierwszym miejscu było Glikombo mając 19% w mecie, prawie 20%, co piąty gracz gra Glikombo, na drugim miejscu Kuldota też 16%, to też jest bardzo dużo, no i dalej gdzieś na trzecim Defender Combo, rozumiem, że też jakoś ściany wtedy może były wyjątkowo mocne, albo jakieś... Spotkałem się z taką opinią właśnie Paulo, czyli Walkera, że i to sprzed wielu tygodni, który mówił, uważajcie, Włosi mają rzeczy, które lubią. Przez długi czas Boros był dekiem, który tam był nadreprezentowany. Naprawdę. Pomimo, że ja mam dużo ciepłych słów o tym deku mógłbym powiedzieć, to jednak był nadreprezentowany w stosunku do tego, jak obiektywnie dobry był. I Walker powiedział, że uważajcie, teraz Combo będzie tym ulubionym deckiem Włochów i będzie grany dużo bardziej niż powinien być. Właśnie w wersji jundowej, tej takiej grindowej, że ten jund Glee jest takim nowym Borosem we włoskiej mecie. To jest jedna rzecz. Dwa, że Włosi też mają swoich content kreatorów i swoich twórców, którzy tam jednak, mam wrażenie, dość mocno biasują ludzi, jeśli chodzi o wybór deku. I jeśli na kilka tygodni przed turniejem właśnie Heisen na przykład zrobi jakiś dobry content o deku, to możesz być pewnym, że tam podbije temu deku trochę udziału w Paupergedonie, więc tak. A trzecia rzecz jest taka, że bo Pisa była w czerwcu, tak? No właśnie, kiedy wyszło Modern Horizons 3? Tuż przed Pisą. Tam chyba na tydzień przed Pisą, z tego co pamiętam. I też jest trochę tak, jak Kai Budde kiedyś grał, że zawsze jak w rotujących formatach, że zawsze jak jest nowa meta, to brał po prostu agro szybko w prawo i kończył sprawę. Zawsze do takiej w mecie po shake-upie zawsze te strategie kontrolne potrzebują więcej czasu, żeby się dostosować, a szybkie agro po prostu robi swoje i nie ma się co przejmować. Tak, więc no nie zaglądałbym na przykład to, że UB wróżki się zaczęły pojawiać w mecie po MH3 wiele tygodni po MH3, to nie jest przypadek, w sensie tam trzeba naprawdę meta musi najpierw agro się musi ustabilizować, a potem meta kontrolna wie, do czego dobierać odpowiedzi i dopiero się może dostosować. Tak samo z farmsami, tak samo z tym. Więc nie dziwię się, że... traktowałbym mety w Pizie jako wyznacznik właśnie przez tę bliskość do Modern Horizons, bo po prostu tam bardzo wielu ludzi próbowało, jakby uważało, że to może być ukryty tier 0, no ten brute scale combo z 2 kart, no to wyglądało jak coś, co po prostu może złamać metę na pół, więc bardzo dużo osób pewnie próbowało zrobić, jakby uważać gdzieś tam w piwnicy optymalny spis i zaskoczyć innych. Dlatego nie dziwię się, że ludzie się rzucili na to. I z drugiej strony tak, rzeczywiście odpowiedź innych w nieznanej mecie była taka, że może jak nieznana meta, to jakby zagrajmy tym znanym. Więc no, zresztą nie pierwszy to jest Paupergedon, gdzie jakieś dobre karty wyszły zaraz przed, bo tak samo chyba było w Pizie rok temu, gdzie Lembas po prostu pojawiał się w każdym możliwym spisie i co drugi deck na streamie miał Lembasy gdzieś tam wsadzone i czy to było Affinity, czy to był Boros, to wszyscy grali Lembasami po prostu, więc rzeczywiście myślę, że to jest bardzo słaby wyznacznik mety, bo ludzie, jak widać właśnie, zwłaszcza na Paupergedonie, próbują
gdzieś tam zaskoczyć innych, jak się pojawiają nowe karty, to na pewno je wsadzą do deku i spróbują zrobić coś nowego, czego przeciwnik się nie spodziewa. Dlatego jak chcemy patrzeć według mety, to można by było zajrzeć gdzieś tam kilka miesięcy wstecz do Leko, no ale myślę, że tak czy inaczej to te liczby też, tak jak tu Tomek powiedział, one w dużej mierze będą przedstawiać to, czym ludziom się po prostu dobrze gra i to pokazuje według mnie na przykład Grixis Affinity na 3. miejscu, tak? Tak jak proboszcz mówił zresztą w wywiadzie, dlaczego wziął Grixis Affinity? Czy dlatego, że przeanalizował całą metę i wybrał optymalny deck? Nie, dlatego, że Grixis Affinity istnieje długo, on jest dobrym pilotem tego decku, więc go wziął. I to według mnie jest w momencie, kiedy meta jest tak bardzo wyrównana jak teraz, no to jest to dobra decyzja. A tak jak właśnie też w rozmowie z Mirko, gdzie rozmawialiśmy o mecie, no jego zdaniem osoby o wiele bardziej obeznanej w formacie i zresztą będąc jedną z osób decyzyjnych o banach, więc jego opinia prawdopodobnie jest i powinna być dość dobrze umocowana, no to mamy spokojnie 7-10 deków w mecie, które na dużym turnieju potrafią zawalczyć. I właśnie wydaje mi się, że dlatego te procenty wyglądają tak, a nie inaczej, bo po prostu daje to możliwość ludziom wzięcia tego, czym chcą zagrać, a nie tylko jednego z 3 deków, które po prostu mają szansę na wygraną. Dokładnie, ja się z tym bardzo zgadzam, z tą strategią, żeby brać deck, który się dobrze zna, który się lubi, który się potrafi pilotować i chciałbym tutaj przejść, zanim jeszcze do top 8, to do jednego decku, który się pojawił na turnieju Common Katowice i on w dodatku jest sklasyfikowany jako najbardziej spicy przez ten MTG Dex. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Ja go spróbuję odnaleźć, bo on pojawia się w top 32. Jego pilotem tutaj jest pisany Nikis. Ja nie pamiętam imienia gracza, ale grałem przeciwko niemu. Uważam, że zrobił bardzo dobry wynik. Deck jest nazwany Monored Burn. Jego spiciness jest oceniony na 94%. I co tutaj było takiego ciekawego? Ja ten deck wam otworzę. Otóż, no oczywiście od początku wydawało się, że gram na po prostu kuldotę, ale tej kuldoty nie widziałem. To był taki burn chyba zrobiony przez niego naprawdę z bardzo różnych rzeczy. On tutaj tak jak, nie wiem czy to widzicie, no to ja wam powiem, no tam jest to Monored Burn, ale nie ma kuldoty, nie ma bushwalkerów, są Clockwork Percussionist, czyli te nowe małpy, są nawet Ginger Bruty i jest dużo różnego palenia, są takie spele nawet jak Turn Inside Out, które ma wzmocnić te kryty, które mamy też z nowego dodatku. Naprawdę bardzo, takie mi się wydało to odważne, że tak jak tych kuldot było sporo, tak tutaj stworzyć coś, co będzie wyglądało na kuldotę do pewnego momentu, a tą kuldotą nie jest, więc no, ciekawy deczek mnie zaskoczył i po wyniku też 5-2 pokazuje, że niewiele zabrakło, żeby do tej topki wejść. Tak, czasem właśnie dobrze jest i to moim zdaniem jest takie ciekawe podejście na duże turnieje, które nie wiem, czy polecam, może polecam, jeżeli ktoś też właśnie szuka odpowiedzi, jak wejść do tej topki, to czasem po prostu warto jest zrobić to z zaskoczenia i nie o to chodzi, żeby właśnie wybrułować swój deck, który, nie wiem, wywraca metę do góry nogami i być tym jednym, który gra deckiem złożonym, nie wiem, z krapów, z jakiejś draft shuffle, gdzie po prostu, nie wiem, złożyłeś nagle synergię, o której nikt na świecie nie pomyślał,
ale czasem chodzi o właśnie te cechy, które coś zmieniają, których na przykład nikt się nie spodziewa, znając na pamięć właśnie wszystkie sideboard plany, wszystkich deków, będąc obeznanym w mecie. Dla mnie idealnym przykładem tego był zwycięzca bodajże Rzymu rok temu, gdzie wtedy popularnym dekiem był wymyślony przez proboszcza właśnie Affinity Azorius Glitters. I wszyscy spodziewali się właśnie, że Glittersy grają Metal Rebuke'i, że Glittersy grają coś, podczas kiedy zwycięzca tego turnieju nie miał żadnych Rebuke'ów, bo i tak wszyscy zakładali, że je ma, więc grali dookoła nich. Tak. I ani w mainie, ani w side'zie nie miał Rebuke'ów. Miał za to 4 post-side akolitów, 4 Obsidian akolitów, 4, jak się nazywa drugie akolito czerwone? Crimson akolitów. Tak, miał 4 flagbearerów i po prostu tak, no a zamiast Metal Rebuke'ów wrzucił Galvanic Blasty, żeby po prostu kończyć szybciej. No, tam miał przede wszystkim synthesizery, żeby grindować. Włosi tą Jeskajową wersję gdzieś tam ponoć po cichu mocno brółowali, ale tak, to był taki... To było takie zagranie, jaki zrobić, jeśli Glitters jest najlepszym deckiem, to jaką zrobić wersję Glittersa, która będzie lepsza w mirrorze. No i poza tym według mnie ten sideboard był właśnie taki all-in, co powodowało, że ten deck totalnie brał ludzi z zaskoczenia, bo wtedy jeszcze wydaje mi się, że ten tech w ogóle akolajtów, on nie był za bardzo rozpowszechniony, a pójście właśnie tak bardzo all-in jeszcze z 4-4-4 po prostu 4-4-3 powodowało... Aha, tak, cały sideboard był 4-4-4-3. Tak. Więc pójście w ten sposób powodowało, że ludzie jak już przegrali pierwszą grę, to drugą przegrywali po prostu nie spodziewając się takiego sideboardu i no, takim deckiem można przejść przez metę jak przecinak po prostu, tak. I drugi przykład decku, który według mnie brał ludzi z zaskoczenia, to wersja Altartrona tylko nie pamiętam, czy to było w tym samym roku, czyli nie ten obecny, tylko poprzedni, z Milanu, gdzie Matteo Mazzola, który chyba 3. raz z rzędu wygrał w ogóle ten turniej. 3. raz Mediolan, no. 3. raz Mediolan, tak. Poszedł po prostu tak strasznie po bandzie ze spisem tego deku, idąc właśnie all-in po wygraną i ucinając wszelkie niepotrzebne karty, ucinając na przykład Makeshift Munitions, które jest winconem przeciwko bardzo wielu dekom, bo na przykład bez tego nie wiem, możesz sobie, nawet kręcąc się nigdy nie wygrasz przeciwko Turbofogowi. Więc to był taki jedno grał w side'zie. Tak, teraz wydaje mi się, że otworzyłem tę listę, to jedno Makeshift Munitions grał w side'zie, ale tak, to rzeczywiście bardzo tak, all-in combo, bez żadnych dodatkowych rzeczy, ozdobników, co oznacza, że niektóre matchupy godził się po prostu z pewnością przegrać. I to jest kolejne podejście na duże turnieje, które uważam, że przy pewnej liczbie graczy trzeba mieć, czyli po prostu zaakceptować, że nie przygotujesz sobie sideboardu na wszystko, więc spróbuj uniknąć niektórych matchupów. To jest falacji, które gdzieś tam w rozmowach kiedyś z Brianem Cookiem też wyszło z jego doświadczeń, że to jest falacji próba przygotowania się na wszystko, w sensie maksymalizacja twojego match win percentage czasem wiąże się z tym, że musisz zaakceptować zły matchup i po prostu iść dalej.
Tak, po co matchup, z którym masz 30% win rate'a, czy tam 20%, po co z niego robić 25, zajmując sobie 4 karty w sideboardzie, tak? Może po prostu zamiast tego przygotuj się na to, żeby matchupy, które masz na 50%, żeby zrobić z nich na 55 albo 60, tak. I to jest kolejna rzecz, która wydaje mi się, że na dużych turniejach często właśnie warto jest nie zrobić własnego deka od zera, ale warto jest zastanowić się, jak zrobić taki tech czy sideboard plan, który po prostu tymi drobnymi zmianami uczyni te różnice, tak? Zrobi właśnie różnicę. To wracając do listy, zastanawiam się, czy tu ta lista też nie wynikała z tego, że wziąć kuldotę i stekować się na najlepsze deki, nie wiem, ale bardzo szanuję odważny pomysł. Dobra, zatem możemy, myślę, przejść już do top 8 tego turnieju, bo już mamy na zegarze, widzę 3:20, jesteśmy 15 minut po północy, a my jeszcze jesteśmy w połowie odcinka w ogóle. Nie, panowie, do brzegu. Dobra. Top 8 turnieju sobotniego jest przed oczami, więc przeczytam tylko. Karol Guzy, proboszcz pilotujący Awką, Kemoris, czyli Roman grający Jan Combo, też no, moja porażka wyeliminował mnie z tego turnieju. Dalej Monored Control, czyli aż spojrzę, ale no to jest tak, po prostu kuldota. By Piotr Kolebacz. Ragdos Combo to jest oczywiście Cycling Storm Czecha, Jana Nejtynicza. Mamy dalej drugi Jant Midren, czyli Gardensy, właśnie Heisena, tak. Potem mamy Gli Combo Rudego, Filipa Kłosa, Dimir Terror by Conrado i 8 Łukasz Węcka pilotujący Rakdos Madness. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajne, zróżnicowane top 8. No tak, myślę, że niezły. Dobry przekrój formatu. I też trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo mało zabrakło, w sensie małe procenty zdecydowały o tym top 8, że tuż plasowały się osoby z podobnymi wynikami punktowymi. Tak, i Holian i Kacza mogli być w top 8, ale zabrakło im po prostu dobrych tajów, zabrakło im opponents match win percentage, więc no niestety to jest też, oprócz tego, że jest się dobrym, to trzeba mieć czasem szczęście. Niestety też byliśmy właśnie to, że mieliśmy 104 graczy, oznaczało, że jesteśmy w tej górnej partii, jeżeli chodzi o ilość rund, no bo rundy tam do pewnego poziomu przynajmniej się wynikają z potęgi dwójki, potem gdzieś tam po 256 chyba to się załamuje, nie pamiętam dokładnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd te matematyki wynikają, ale potem trochę wcześniej jest sugerowane dołożenie kolejnej rundy. No w każdym razie, jak jest się przy tych górnych liczbach, a jeszcze nie przekroczy, to tam porażka leci się po tajach, tak. Tak, leci się tam po tajach, już rzeczywiście, no nie ma tam uczciwości niestety. Trzeba albo wygrać wszystko, albo trzeba wygrać większość i nadal mieć szczęście po prostu. Więc pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam wielkich przegranych i Holiana. To jak chcemy jeszcze tylko omówić listy faktycznie i do brzegu, to proponuję, może lećmy od dołu i jako, że na Rakdos Madnessie znasz się najlepiej, to zacznij. Tak, sam pilotowałem ten deck w tym turnieju, no zabrakło mi zdecydowanie więcej po początkowej całkiem dobrej passie, bo uważam, że ten deck naprawdę radzi sobie nieźle ze wszystkimi dekami, jest takim Bernem, któremu nie kończy się paliwo. Możemy szybko otworzyć wersję, którą
grał Łukasz i ona się praktycznie nie różniła z tym, co ja grałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o main deck. Tutaj też te sloty są ciasne, karty, które pasują, podobne. Tak naprawdę jedną kartą się potrafiły różnić deki i tym piątym spelem dobierającym karty mogą być Highway Robbery lub Demand Answers. Na przykład grałem na Malicha, który też grał Rakdos Madness, no i on właśnie wybrał Highway Robbery, ja tak jak Łukasz, nie, on wybrał Demand Answers, a ja tak jak Łukasz wybrałem Highway Robbery. Więc deck, myślę, ma dość taki ustabilizowany build, zwłaszcza jeżeli chodzi o main. Ja jeszcze eksperymentowałem na tym turnieju z Bojuką w mainie, tutaj jej Łukasza nie widzę. No, jego wynik pokazuje, że chyba podjął lepszą decyzję co do swojego buildu. Ma bardzo zróżnicowany sideboard, tutaj na pewno my się najbardziej różniliśmy, bo ja postawiłem na Secret Tech w postaci 4 Krark Clan Szamanów i 4 Toxin Analysis, które uznałem, że ustawią mi matchupy, z którymi właśnie nie miałem za dużych szans. Tutaj Łukasz zrobił, jest nawet z nami cały czas na czacie. O, to fajnie, że jest Łukasz, może sam skomentuje, dlaczego taki, a nie inny build. Mówi, że deck pożyczał mi Burek i w spisie, który mu dałem, była Bojuka. Czyli Łukasz też chciał grać Bojuką i pisze, że przed turniejem sam Burek powiedział, po co sprawdzać karty. Się okazało, że nie ma, że jak Łukasz sprawdzał ten pożyczony deck, to się okazało, że nie ma Bojuki, jest 5 bridge'y, tak, więc niewiele zabrakło, że Łukasz by ten turniej skończył bardzo szybko, a nie w top 8, ale to też ciekawe, że chciał grać Bojuką. No, deck jest fajny, polecam go wszystkim, mój wręcz ulubiony, a w obecnej chwili, kiedy doszły te grab the prize, wręcz naprawdę przepotężny i palący szybko. Myślę, że tyle o Madnessie wystarczy. Dalej mamy Dimir Control. Kto z Was chciałby? Przeglądam sobie właśnie, no ja może się pokuszę, jako że chyba więcej grałem podobnymi dekami właśnie niż Tomasz. Bombaj mógłby tutaj pewnie... Tak, mógłby nas obu oczywiście zmieść pod względem doświadczenia, ale mamy tylko nas trzech. No ja bardzo mi się, szczerze mówiąc, podoba ten spis, bo trochę nie jestem fanem tej loterii self-millu i tego grania takiego tylko pod tempo, z tym, żeby wrzucać po prostu jak najszybciej do grobu i właśnie budować deck pod to, żeby mieć tę możliwość takiego szybko duże typy i w prawo, bo nie wiem, jakoś raczej wiążę te kolory z grą długą i kontrolną i sam trochę też nie potrafię grać optymalnie tymi spisami, które idą na szybkość. Zauważyłem, że na przykład takie tempo playe z pisami z bumerangami zupełnie mi nie wychodzą i raczej lepiej się czuję w tych spisach, które potrafią po prostu kontrolować grę i w odpowiednim momencie właśnie zacząć robić presję. Dlatego szczerze, to od czasu, kiedy tylko Sneaky Snacker wyszedł, to no niestety nie miałem czasu, ale myślałem nad czymś bardzo podobnym i podoba mi się tu właśnie takie trochę odejście, tam widzę 5 akurat kart do self-millu, trochę odejście od tego planu, że szybko i wąż na stół, a bardziej przejście w kierunku tego, że jednak spokojnie kontrolujemy grę, obrona i małe zyski drobnymi kroczkami, tak jak Dimir lubi po prostu drobnymi kroczkami zyskać tę przewagę w grze i wyjść do przodu. Tak podobnie jak UB Wróżki, które nie są zbyt szybkim deckiem, ale kiedy są lekko z przodu, to potrafią to bardzo dobrze utrzymać i po prostu wygrać, wcale nie mając jakichś
wielkich playów, tak. No, dla mnie, tak jak ja patrzę, odważna lista, bo tak trochę pół drogi pomiędzy tym takim kontrolą ze sneaky snackerami i z spellstaterkami, którą tam Snapbolt grał w poprzednim sezonie, a znowu jak na UB Terrora mało agro, bo mało szybkiego agro, bo właśnie mało self-millu i terrory bez gurmagów. Ale no, dwa Mystici w mainie pokazują, że ten... Tak, ale znowu wiesz, w sensie to daj mi skończyć, proszę. Masz snackery, które generalnie nie chcesz ich zagrywać, tylko chcesz je wracając tapowane. Masz Modern Age, które położysz w drugiej, ale wejdą ci do gry w czwartej. Nie masz dużo life gainu, bo jedne hanksy w mainie, dwie po sajdzie, to potem trochę więcej. I Ploy, który jeśli chodzi o live game w tym deku jest pomijalny. Więc i mało takiego ten mass removalu, jak nie wiem, Echoing Decay czy Suffocating Fumesy, więc taki bardzo odważny spis. Jeśli ktoś spodziewałby się na przykład szybkiego bushwalkera, to taki bardzo odważny build, no ale no, pilot dał radę, nie? Więc ciekawe. Bałbym się osobiście, no ale komuś ewidentnie bardzo to zaprocentowało. Lecimy dalej. No tak, zresztą dobry gracz z Krakowa, czy chyba oryginalnie z Tychów, o ile pamiętam, Konrad Ziemski, bardzo dobry pilot. Konrad, okej, dobra. Nie skojarzyłem spisu z nazwiskiem, tak. Bardzo solidny gracz. Tak, też pozdrawiam. Następne miejsce Gli Combo, Rudego. Ja naprawdę mu kibicowałem tego dnia. Ciężkie miał mecza, był chyba musiał wyeliminować i Iwana i z Czaczą się zmierzył, więc takie trochę bratobójcze pojedynki w ramach CBZ.pl, a potem, kiedy już do tego top 8 się dostał, to wiem, że ten mecz w top 8 przeciwko proboszczowi wyglądał po prostu jednostronnie, bo go ten deko szukał. Chyba w drugiej grze się mulił do 4 i też jakby jedyne co zagrał to Duresa w ogóle, albo nic nie zagrał. Niestety pech też potrafi po prostu przesądzić o grze, a tutaj ta jego lista, ja nie grałem nigdy Gli Combo, więc ciężko mi ocenić, wydaje mi się, że dość klasyczna, może nie wiem, czy to tak dużo Duresów, aż 3 też się gra właśnie? Wiesz co ciekawe, też nie grałem, więc znam tak tylko z opowieści. Ciekawi mnie pytanie otwarte do znawców tematu, że właśnie brak takiego hardwincoma w mainie przynajmniej, a może w ogóle w postaci Nadiera, bo jednak makeshiftami nie jesteś się w stanie przebić przez Trespasser Scares, które ludzie potrafią przynieść w sajdzie, bo się triggery tak ustawiają, więc odważnie. No ale znowu, Rudy wie co robi, więc być może nie było to tego warte all in, bez palbanek i po prostu akceptujesz, że jak ci ktoś wsadzi Kersa, to jesteś w głębokiej, no i tyle.
No, Tak, ja nie będę zupełnie się wymądrzał na temat tego deku, bo pomimo, że od kiedy tylko pojawił się pierwszy raz Broodscale, to byłem fanem tego combo i przyznam szczerze, że od razu kupiłem 4 playsety Sadistic Glee, póki były po 30 centów, bo wiedziałem, po prostu czułem, że ta karta, mając jeden print, strzeli w kosmos. Więc w tym momencie niestety nie udało mi się ostatnio grywać w Paupera, więc jak już miałem czas na Paupera, to wolałem go spędzić na pomocy gdzieś przy organizacji, więc nie miałem okazji grać ani tymi spisami, ani przeciwko nim. Widziałem tylko, jak te deki grają właśnie na Commonie, no i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak właśnie ten spis jandowy, jaki jest wytrzymały, jak potrafi utrzymać się i jeszcze robić disruption ręki przeciwnika w międzyczasie, jak potrafi pomimo tego, że oponent po prostu sajduje się w pełni, nie wiem, mając removale i tak dalej, przygotuje się na wszystko, to i tak wygrać, więc tu po prostu no, konkretne tweaki, jak tak patrzę na różnicę pomiędzy spisami Romana i Rudego, no to nie ma ich tam zbyt dużo, szczerze mówiąc. Ale to nie spoilerujmy, to dojdziemy do listy Romana, to omówimy je wtedy. Tak, więc ale no, przejdźmy dalej. Tak. Dobra, Tak, to uważam, że 3 akurat, jeżeli jedną rzecz mogę skomentować, to uważam 3 duresy mainowe za osobiście, za bardzo, właśnie to po pierwsze odpowiadając na pytanie, może być odpowiedź na jakieś rzeczy typu Trespasser's Curse i tak dalej. Po drugie uważam, że mając tak stabilny rozwój, ten deck rzeczywiście potrafi wygrać z Hand Disruption często i wydaje mi się, że 3 duresy to jak najbardziej jest dobra liczba, zwłaszcza, że w Pauperze mamy, każdy deck ma coś do wyrzucenia z duresa. Jakby nie ma deków, na które to jest martwa karta, więc propsuję. Możesz misnąć, ale... Tak, możesz misnąć, no, ale tak, ale dobra. Podsumowując, wydaje mi się, że to jest dobry deck, dobry pilot. Rudy gdzieś na tych komonach się zawsze wysoko plasował. Pamiętam, że też robił topki, więc to chyba jest przepis. Tu wydaje mi się, że ta trójka może wynikać z 6 slotów na protekcję i po prostu split zrobił 3 na 300 i jedziemy. Możliwe, że tak. Ale ciekawy jestem jego opinii, tak. Następny, czyli Kaizen grający swoją wersją Gardensy. Wchodzimy w Spice. Ja mogę tylko zacząć, Gardensy? bo No. grywałem Gardensami, bardzo lubiłem ten deck, jeszcze oczywiście w wersji po prostu Golgari. Uważam, że tutaj Chrysalis doskonale pasuje, sama to jest w sobie potężna karta, więc jeżeli zdarzy mi się wrócić jeszcze do Gardensów, to na pewno będę testował razem z Chrysalisami. Ogólnie lubię ten styl, są co prawda takie matchupy, gdzie Gardensy po prostu niewiele niestety robią, jeżeli nie zdążą same szybko wrzucić kreatur, a nie mają czego niszczyć, jakieś właśnie pewnie jakieś nawet combo deki w stylu Cycling Storm, nie wiem. No, Cycling Storm to jest tak w mojej ocenie 80-20 dla Storma. Tak, pomimo duresów i Spellbomb, to... No, jakiś fog, nie wiem jeszcze już na co tak Gardensy. No tak, fog ma fatalnie, tak, foga ma fatalnie, też grając fogiem, to tak. akurat dobry mecz. Tak, no ale jak spojrzymy na jednak te top 10 deków, to uważam, że to są w większości dobre albo wygrywalne matchupy. No tu w top 10 pojawia się Storm jeszcze przed Gardensami, ale są to dobre,
a przynajmniej niezłe, a w niektórych przypadkach bardzo dobre matchupy. Dlatego no moim zdaniem wybór Guardiansów i tu właśnie ukłony w kierunku Łukasza Kowalewskiego, który też jest świetnym piłkarzem tego deku. Nie zdradzaj, bo on bardzo, bardzo liczy, że ten deck pozostanie low profile do Paupergedonu, bo Wiesz co, o tej porze myślę, że ogląda nas jakieś pół osoby już, więc nie za wiele zdradzę. Ale... myślisz, że Włosi nie będą namiętnie tłumaczyć wywiadu o Tak, północy tak. gdzieś tam na polskim kanale, no jest taka szansa. Pauper Dojo ma też włoskie napisy. Uwaga, ja robię włoskie napisy Proszę. do wszystkich No to- klików. Przerąbane. Guardiansy, kiepski deck, nie grajcie. Nie grajcie. Nie, absolutnie nie polecam. To jest po prostu... A W każdym ten razie Gonzales tu- to jak ananas na pizzy w ogóle pasuje do tego deku. Więc... Dokładnie. Tak, ale Dziękuję. tu w przypadku tego deku tu odniosę się może do samego Chrysalisa. Już nie będę mówił o pozycji Guardiansów w mecie, o której wiemy, że jest fatalna, ale sam Chrysalis jest jeszcze gorszy. Jak rozmawiałem z Mirko właśnie na streamie, to też powiedział bardzo ładnie, jak on wypełnia taką lukę, która była w tym deku. Czy czekajcie, nie wypełnia tej luki, jaka była w tym deku, nie dodaje niczego, wcale nie stabilizuje tej gry gdzieś pomiędzy właśnie tym early, gdzie wystawia się artefakty, dociąga karty, a tym momentem, kiedy już jest odpowiednio dużo many na jakieś kryptracy, czy można wejść z inicjatywą. No więc jakby tam nie było w tej przestrzeni za dużo w tej czwartej rundzie, gdzie można by było coś ciekawego zrobić, oprócz czekania na to, co zrobi przeciwnik. Lub nawet trzeciej, bo wiesz, Guardiansy Disputa w trzeciej. No tak, więc w tym momencie no ten Chrysalis po prostu jak idealnie jak rękawiczka wydaje się wpasowywać. Jest to oczywiście przepotężna karta. Chrysalis do bana. Proszę wszystkich Chrysalis do bani. Teraz pisać Chrysalis do bani. Chrysalis do banu. Jakby jest zdecydowanie zbyt mocny, a to, że Maricza to jest w ogóle już absurd i ta karta nie powinna istnieć. Więc wsadzenie jej do tego deku na pewno dodaje sporo i nie dziwię się, że gracze tacy jak Mirko, który jednak no jest, jeżeli mamy prograczy w Pauperze, jeżeli chodzi o ten właśnie to całe przygotowanie, czyli oprócz bycia graczem, to jeszcze też masz możliwość analizowania i przygotowania w mecie, to Mirko jest tak blisko, jak tylko można być. Więc jeżeli taki gracz wybrał taki deck, to znaczy, że coś za tym jest. Nie bez znaczenia, że czerwony ci daje też szamana po sport, nie? Tak, no oczywiście szaman też jak najbardziej robi robotę. No tu patrząc na ten spis właśnie zastanawiałem się, czy tam też jest toxin analysis. Nie ma. Nie ma. No i w tym spisie chyba, w tym spisie nie widzę też szamana. Nie, jest Gorilla, szaman nie ma Krarkana. Jest Gorilla, nie ma Krarkana. Jest tak. Remwell. Natomiast to moje słowo komentarza, zanim przejdziemy dalej, kolejny cichy bohater tego poza Chrysalisem, na którym wszyscy już wystarczająco zdań, myślę, że od MH3 powiedzieli, landscape'y, które po cichutku umożliwiają to jednak. To jest najmniej taplandowy, najmniej tapnięty fixing, jaki pewnie dostaniemy w Pauperze na długi czas. To są właśnie te feature. Także bardzo myślę, że to w ogóle umożliwia ten splash, bo alternatywą byłoby prawdopodobnie po prostu granie na gate'y, co spowalnia ten i tak nie za szybki deck.
Ostatnie słowo do tego deku, bo właśnie tak zauważyłem, że nie widzę tutaj Spinning Darkness. Wydawało mi się, że Gardensy zawsze miały nie najlepiej na Kuldotę, na szybkiego Berna i ten Spinning Darkness trochę to ratował, czy zabijając i dodając życie. Tutaj nie widzę. Ciekawe, czemu Heisen tak zdecydował. No właśnie, Być może wydaje mi się, więcej ciała na stole w postaci Chrysalisa plus tokenów jako champ może wystarcza. Wydaje mi się, że rzeczywiście te champ blokerzy trzej, którzy wchodzą w czwartej czy trzeciej turze, mogą być po prostu wystarczający. Mhm. I no, Spinning Darkness ma swoje minusy, zwłaszcza jak zaczynamy grać innymi kolorami, to tym bardziej ciężko jest je rzucić, tak, więc mając tutaj mniej też czarnych kart. wiem, że opinie są podzielone. Jeden rabin powie tak, Łukasz Kowalewski chyba ten Spinning Darkness gra, więc ja się raczej skłaniam ku tej karcie, zawsze ją lubiłem. Dobra, nie przedłużajmy, lećmy dalej. Przechodzimy do pierwszego Cycling Storma. Właśnie ciekawe, jakby to było, gdyby w top 8 były dwa Cycling Stormy, czaczy zabrakło, tak jak już powiedzieliśmy, parę procent. Mamy taki deck. Czy ty, Tomasz, jako również pilotujący Cycling Storma na tym turnieju chcesz zacząć i coś powiedzieć? No tak, co tu można powiedzieć? Jeśli chodzi w ogóle o Disputa, którego ja wziąłem do Rzymu gdzieś tam wciskając go do teku pod koniec 2022 roku chyba, widzę, że po prostu bardzo mocno jeszcze można było ten pomysł pociągnąć dalej, no i ta lista jest tego przykładem. Tu jest dużo pomysłów, które potem Brian Cook właśnie w deck wsadził. Elementalista w mainie coś, co bardzo lubię, bo to jednak pozwala temu deckowi się odbudować. Wiem, że czy to Brian, czy kilku innych graczy ścinało go po drodze. Ja przy nim zostaję, bo jest to jednak mega karta. Różnica w stosunku do tego, co ja gram, różnice są skromne. Tutaj Jan, tak, kolega z Czech, grał na 2 Rowan Game Searcher w mainie. Ja jednak się bez jednego ploya w main nie ruszam, bo ten live game, który jest opcją, ratował mi tyle razy plecy, że to jest po prostu niesamowite. Nawet jeśli ta karta bywa czasem klamki, to opcja tego, żeby w odpowiedzi na litar przeciwnika po prostu się skręcić w jego turze, dostać 40 życia i potem w swojej turze poprawić i go zabić jest niesamowite. A z kombodekami jest tak, że odkładasz ten go off do ostatniej możliwej tury i czasem ci można przeliczyć, więc ja bez jednego ploya w mainie się nie ruszam z domu. Tutaj widać, no da się zrobić 5-1-1 bez tego, więc szanuję. Niedawno dopiero zacząłem grać Gilded Light, które tutaj też Jan miał w sajdzie w 3 sztukach i powiem szczerze, że jest to, nie byłem przekonany długo, ale jest to mega mocna karta, w sensie ona jest bardzo dobrze spozycjonowana w tej chwili. Nie zawsze była, kiedyś w sumie była słaba, ale jest bardzo dobrze spozycjonowana na wiele deków, bo jest odpowiedzią jednocześnie na... To jest zresztą największy problem tego deka, że próbujesz z jednej strony nie rozwodnić swojego dosyć ciasnej listy i swojego game planu, a z drugiej strony potrzebujesz odpowiedzi potrzebujesz dobrze odgadnąć i dobrze zmaczować swoje odpowiedzi na to, co może przeciwnik przynieść na ciebie. I Gilded Light wypełnia tutaj taką ciekawą lukę, bo jest i odpowiedzią na spellbombę, który gra się w tej chwili dużo więcej niż relików, i na bodżuki, i na durecy, a Henry's Disruption też jest teraz dość duży. Więc na przykład, czy to na Awkę, czy na takie gli na przykład, to jest bardzo dobra karta, więc bardzo polecam.
makabra, szczerze mówiąc. Nie wiem, na co można brać. Nie jestem fanem Flaring Paina. Wiem, że Brian Cook go bardzo mocno poleca. Moim zdaniem, nie wiem, zagrałem chyba 250 meczy Cycling Stormem, odkąd ściąłem Flaring Paina i nie przegrałem ani razu na Strancy, więc chyba da się grać bez. Duress tylko jeden. Znowu nie ruszam się z domu bez dwóch, bo jest to w sumie i odpowiedź na Weather the Storma i na Duress przeciwnika, ale to są takie szczegóły. Generalnie lista mocna, polecam. Gram odrobinę inną, ale generalnie bardzo, jak już pograć się, to bardzo mocny deck. Widzę, że Radomir właśnie załączył tryb gracza grającego na Cycling Tak. odpalił winko, odpalił książkę i czeka, patrzy, czy się skręci, czy się tak skręci. Czy on się skręcił? Czy już? Tak, już. Dobrze, dziękuję. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział mój przedmówca. Ja mogę tylko dodać, że podziwiam graczy grających tym deckiem, wydaje mi się to mega odważny jednak deck, który widziałem, że w rękach Czaczy regularnie działał w naszym LGS-ie, on go mocno trenował, ale też widziałem, jak po prostu nie działał i właśnie się wygrywało i nic się nie musiało robić, po prostu Czaczman się poddawał, więc no ja się za ten deck nie biorę na razie, ale podziwiam ludzi, którzy tym grają i tym bardziej robią takie wyniki. Naprawdę szacun. No, znaczy powiem tak, jak czasem bywa tak, że możesz kogoś, jak to mówią Anglicy, zdżukować czasem nieprzygotowanego i po prostu przebiec się, że aż jest smutno, a bywa tak, jak ja miałem w dniu drugim potem na lekkim kacu na triorze, po prostu źle skalkulowałem i zremisowałem wygrany mecz, po prostu nie doliczając się jednego cyclera i po prostu nie dobijając przeciwnika o jeden ping dosłownie, więc deck nie wybacza, no, trzeba być ten. I tak grałem familiarami na Paupergedonie, ale ciągle 10 rund w jednym dniu Stormem w Rzymie zniszczyło mnie absolutnie. Nie dziwię się. Dobra, lecimy dalej. Już naprawdę coś czuję, że 4 godziny to przebijemy na pewno. Dalej. Najciekawsze kawałki wytniesz po prostu. Nie będę nic wycinał. Zrobimy z tego 10-minutowy film. Tak. Dokładnie. Omówienie mety do domu. Drugi deck w top 4, czyli Kuldota jednej się udało wejść do tej topki. Myślę, że lista dość klasyczna. Dość streamline'owy sideboard, dość, że tak powiem, bez wodotrytków, bez wydziwiania, 4-4-4-3, wiemy co chcemy. Właśnie, ciekawie, że tyle na awkę, nie ma tu relików, nie ma właśnie jakiegokolwiek grave hate'u w sideboardzie. Okej, może nie ma takiej potrzeby, mamy po prostu silne agro, zwłaszcza jak doszedł ten Clockwork Percussionist, możemy wyrzucić jakieś inne palenia po prostu szybko i do przodu. Tu właśnie uwagę zwraca to, że Kuldota przeszła cykl, gdzie w momencie jak pojawiały się po synthesizerze, pojawiały się kolejne spele umożliwiające granie z Exile'u kart. To mieliśmy ich najpierw 4, potem mieliśmy 6 albo 8 impulsów, tak, więc mieliśmy taki bardzo, bardzo grindowy deck, w sensie deck, który mógł grać długą grę przeciwko kontrolom i mieć kartę advantage, tak. I tu wróciliśmy do decku, który no dzięki perkusiście, dzięki tej małpie, to mamy znowu deck, który po prostu może się skupić nad tym, żeby robić szybko i w prawo, a przy okazji gdzieś tam jeszcze ma ten draw i jeszcze jest to card advantage,
ale nie musimy grać kart, które bardzo opóźniają nam grę. I nie wiem, jak bardzo ten trend się utrzyma, bo słyszałem wczoraj od Ludwika, że znowu się odwraca i znowu ludzie zaczynają grać impulsami. Nie wiem, na ile to prawda, ale wydaje mi się, że właśnie grałem często przeciwko Kuldocie, która miała tam po 6 impulsów i strasznie się cieszyłem, jak widziałem, że tura druga mają impulsa i grają go w kolejnego impulsa i grają w kolejnego, bo wiedziałem, że Card Advantage nie daje im za dużo w momencie, kiedy ja w międzyczasie ich zabiję po prostu. Tak, to na pewno lepiej działało ze Swiss Spearką, czyli tak, pierwsza Swiss Spearka i potem możesz zagrywać, bo prałes też ci jakiś tam nabija. Tak, dokładnie. To, co mnie tutaj jeszcze dziwi w tej liście, to jest, a dodam, że na Kuldocie znam się bardzo słabo akurat, ale jednak spodziewałbym się, że w mecie z ciężkim Glee spodziewałbym się Seal of Fire jako takiego nie kontrolowalnego, nie durysowalnego remowalu na stole, który możesz zagrać z synta, jak ci pasuje, a spalić jak ci pasuje. I jest to synergia jednak z Blastrunnerem, tak. Z Blastrunnerem dodatkowo, tak. Więc ale ciekawy ludzie nie jestem. są fanami, bo ale my nie grałem też, że jest to dobra karta. Ja od zawsze byłem fanem Seal of Fire. Według mnie karta jest fenomenalna. To, że jest na stole i można odpowiedzieć w każdym momencie i właśnie masz synergię jeszcze i tak dalej. Ale czytałem głosy graczy, którzy są bardziej doświadczeni, między innymi Holiana, że Seal jest pierwszą kartą do wyrzucenia, no i jest to po prostu najsłabsza karta w spisie. Może kwestia damage na kartę po prostu i tyle. I widzę, że tutaj Piotr poszedł też mocno na złamanie Mirrora z tymi czterema anti-festivities i 4 Cast into the Fire. Tak, jednak masowy removal na złamanie Mirroru. Seal of Fire na pewno lepiej działało, kiedy jeszcze były glittersy. Teraz chyba nie ma na to miejsca, bo i Glee mają jakieś odpowiedzi, czyli najpierw wrzucają kanterka. No Glee może zaadaptować drugi raz po prostu. Tak, dokładnie. Tak, więc tak naprawdę to okazuje się, że jeżeli Glee ma manę, to zadanie 2 damage po prostu nie zabija stwora. Tak. Pytanie, czy coś o samym Piotrze możecie powiedzieć? Ja nie miałem przyjemności bliżej tego zawodnika. Usual suspect, jeśli chodzi o naszą metę, w sensie mega solidny gracz i to jest jeszcze może nie z takimi osiągnięciami jak Sodek, ale to jest tak na nasz światek pauperowy. Chociaż on z paupera regularnie przestał grać dawno teraz właśnie. Tak, bardzo dobry gracz Limited. To akurat Piotr tak. rozwala wszelkie cuby i drafty, jakby jak on przychodzi, to można się spodziewać, że wygra. Po prostu niesamowity gracz Limited. I tak dość uniwersalnie dobry pilot, który po prostu ma takie zacięcie bycia pro. Tak, więc w tym kierunku właśnie takiego grania pro, stąd też czasu na paupera ma ostatnio na pewno mniej. Natomiast nie zdziwiłem się absolutnie, widząc go w topce, bo mega solidny pilot. Dobra, lecimy dalej. Zostały 2 deki, czyli miejsce drugie. Roman grający swoją wersją, tak ją nazwijmy, Glee Combo, bo tutaj ja już doświadczyłem. Wspomniane 4 godziny temu Roman. Tak. No i co? I tutaj chyba ten Sylwiok Lifestyle jest takim elementem, który i ja się dziwię, że
częściej, że tak powiem, więcej osób nie zauważyło tutaj opcji na Infinite Damage, znaczy na Infinite Life Gain jeszcze dodatkowo, jakby trzeba było, które to daje. Jest to odpowiedź na Kersa. Tak. No. Tak. Tak, no dostaniemy Więc- nieskończoność życia, zawsze +2 więcej. No. Tak, więc Roman mówił, że tak bardzo mu się spodobała ta karta, że postanowił zostawić właśnie jedną w mainie. No i moim zdaniem taki one-off jest fajnym zagraniem i potrafi pewnie wygrać z zaskoczenia kilka gier, zwłaszcza jak może na takie szybkie deki jak Kuldota po prostu bez posiadania combo przeżyć trochę więcej i dociągnąć do tego skąpienia się, no bo w tym momencie każdy nasz spawn potrafi dodać nam 3 życia, więc po prostu w trakcie rozwijania swojej gry możemy dograć do tego momentu, w którym czujemy się bezpiecznie, żeby odpalić combo, więc jest to na pewno fajne. No, a jak już mamy Infinite, to też jest to jakiś payoff, bo pamiętajmy, że przeciwko niektórym dekom samo posiadanie nieskończonej ilości życia to jest już win. Po prostu. Plus zauważmy, jeśli chodzi o bardzo eleganckie zagranie, że to jest kolejny target do Disputa, plus jest powracalny z Evolution Witnessa, mega dużo synergii. Bardzo, bardzo dobry dodatek do tego deku. Zobaczyłem tę kartę w pierwszej grze przeciwko Romanowi i się bardzo zaskoczyłem. Wygrała mu tę grę, więc doświadczyłem mocy i skuteczności, zwłaszcza przeciwko też Bernom. To co? Idziemy do proboszcza. Dobra, czyli zwycięski deck, zwycięzca, który obronił tytuł proboszcz, również znany właśnie z tego, że gra awką, sam mnie awką pokonywał wcześniej dwukrotnie, no i jego build, przyznam, też taki, ciekawy, taki spicy, ten właśnie Toxin Analysis w mainie, jeden cast down w mainie, Toxin analizy w mainie, wiem, że Luffy jako taki jeden z wzorców tego archetypu grał już. Ja widziałem nawet czasem 2 toksyny w mainie i 3 kafelków. Więc lista tak z mojej perspektywy dość już okrzepnięta. Różne zdania są co do Kenty Traila w awce. Widzę, że są ludzie, którzy je ścinają. Ja osobiście lubię, bo to zawsze przy 19 lędach awka to jest ciągle deck, który może się przewrócić o brak lędów we wczesnych turach, więc te skraje tutaj dodają dużo moim zdaniem. Cięte z 3 spellbomb, które swego czasu były takim złotym standardem, widziałem w wpisach. Tu tak postać kolejnej, więc mamy tylko te 2, którymi dysponujemy w mainie. A tak poza tym wydaje mi się taka dość sideboard też taki dosyć poukładany, wiem czego chcemy, 3 szamany, 5 blue blastów, 3 pyro, dodatkowy toxin analysis po sidzie, 2 castdowny, 4 pyro, bo jeszcze 1 red blast, więc taki streamline, jeśli chodzi o sideboard, dość. Jakby wiemy już, że warto jest trzymać rzeczy prostymi. Myślę, że proboszcz też to wie, że po prostu fajnie mieć mocny plan na większość deków, a niektóre plany po prostu olać.
Więc to mnie nie dziwi, że akurat wybrał taki spis, który no solidny, bez specjalnych udziwnień, pewnie spis, w którym czuję się dobrze. No tu zawsze w Affinity, od kiedy Kenku istnieje, to były wojny pomiędzy 1 a 2 Kenku w mainie. Tu no, to jest posiadanie niezniszczalnego latającego blokera jest w zależności od mety dobre bądź bardzo dobre, więc tu prawdopodobnie proboszcz uznał, że jest bardzo dobre, dlatego zdecydował się na granie 2 jednak. No sam akurat jestem fanem, chociaż trzeba przyznać, że no jest to dość, no wydawanie 3 many na stwora w tym deku to jest dość dużo, tak? Bo większość jednak tyle nie kosztuje. Schodzi za 0 lub za 1. Tak. Jedna znowu, akurat Awką grałem trochę, ale też nie na tyle, żeby tam oceniać tak głęboko. Ten jeden castdown w mainie i tylko jedna toksyn analiza, to wydaje mi się jednak takie miękkie pobrzusze na takie Gruul Monsters. No ale dobrzy gracze to mają, więc ewidentnie proboszcz wie jak dobrać, kiedy trzeba. Tak, to proboszcz dostosował swoją listę, właśnie no musiał chyba uciąć podcastów 1 sztukę, nie wiem, czy się gra 4 czy 3, właśnie no tu widzę 2 nawet tylko. Pamiętam, że kiedy graliśmy przeciwko sobie, no to był jakiś paprykarz pewnie przed wakacjami, to jeśli dobrze pamiętam, widziałem u niego w ławce Metallic Rebuki, tutaj nie widzę ani jednej sztuki, więc cały czas dostosowuje do mety, coś przerabia, może też tu miał taki plan, o którym mówił Radomir, że nie wrzucę Metallic Rebuków, wszyscy i tak będą grać wokół i no, wynik proboszcza pokazuje, że mu się to opłaciło, więc może mu szczerze pogratulować. Minimalny zawód, że jednak nie wziął Pestilence, które tak mocno trenował tydzień wcześniej w Pauper Dojo, no trudno, no ale nie można mieć wszystkiego. Tak, proboszcz widzieliśmy, że bardzo chciał zagrać tym deckiem, trenował, ale niestety, no może ten wynik spowodował, że jednak się nie przekonał, że jednak wybrał tu. No, rzeczywiście tak, co do spisu tylko no powiem, że oczywiście nie mamy podejścia, żeby w ogóle cokolwiek tu sugerować czy negować. No widać, że po prostu chłopak wie, co robi i wydaje się, że no w tym momencie najważniejsze dla mnie, co też powtarzam, to jest, żeby też wiedzieć, po co każda karta jest w spisie i to też bardzo pomaga. I po co masz karty w sideboardzie, po co masz karty w mainie, to wydaje się, że takie granie spisem, który dobrze czujesz i rozumiesz, a nie jaki obecnie jest akurat modny, jest też czymś, co polecałbym wszystkim. To ja dodam tylko słowo. Jedna taka myśl a propos tej Awki, że być może na przekór tym wszystkim, którzy chcieliby deck banować, ewidentnie biorąc deck do łapy nie można brać byle czego i wygrywać, trzeba dobrze zgadnąć metę, dobrze ją czytać, dobrze się przetechować na daną metę, nawet Awką. To nie jest tak, że to jest jedna lista, która zmiata wszystko. Tutaj jednak dostosowujesz ten deck do mety i jak tego nie zrobisz, to nie masz rezultatu. No dobra, panowie, gratulujemy proboszczowi. Ja sprawdziłem zegar, jest już po 1:00. Nasz stream trwa ponad 3 godziny. Tak. Ja myślałem, że w ogóle w tym momencie już nikt nas nie ogląda, a ogląda nas 9 osób. Szaleńcy. Są fanatycy Paupera. Proponuję jeszcze o tym trio powiedzieć chwilę, przejść do trio i trochę może szybciej przelecieć
bo rzeczywiście jest już bardzo, bardzo późno, ale To tak, nie, po minucie, słuchajcie, bo zaraz mnie tu w domu rozniosą. a właśnie ja sobie zapisałem, żeby jeszcze mówić after po turnieju. Dobra, było o afterach, aftery były w sobotę. Odhaczmy. Były naprawdę soczyście. Było znakomicie. Jesteśmy day 2, niedziela, trio. Ja tylko powiem, że jestem wielkim fanem po prostu tego formatu. Sprawia mi to ogromną przyjemność, czy wygrywam, czy przegrywam, że gra się razem z dwójką innych graczy. Ich wynik może przesądzić, więc na tobie nie spoczywa może taka wielka odpowiedzialność, albo czasami spoczywa jeszcze większa, bo wiesz, że już jeden z twoich kolegów przegrał, drugi wygrał, więc ty musisz wygrać. No ogólnie naprawdę bawiłem się bardzo dobrze i tak jak powiedzieliśmy, turniej wyprzedany. My nie wiem kiedy, na 3 dni czy 4 dni, czwartek, środa, było wyprzedane, więcej było. Więcej, na tyle więcej, że bałem się, że brak miejsc na trio może negatywnie wpłynąć na ilość chętnych na maina. Więc no ale na szczęście. Ja też, szczerze mówiąc, trio też są moje ulubione, jako że to jest na komunach jedyny turniej, jaki gram, więc bardzo lubię. No też, to racja. No, mnie po trio został pewien niedosyt, bo gdyby nie optymalne jednak, że tak powiem, samopoczucie wynikające z doskonałego aftera, to otarłem się o 5-0, a 2 mecze absolutnie wygrane po prostu zremisowałem przez głupie błędy. Więc sportowo tak se. Ja chcę niedosyt, ale oficjalnie zdementować, przepraszam. Otóż dobry after wspomaga granie na trio i rok temu pamiętajmy, że na komunie właśnie w Spodku wygrali dwaj Berlińczycy, znaczy neoberlińczycy z Rosji oraz Michał Frasiński, gdzie sam osobiście o 3:00 w nocy żegnałem się z nimi, a oni jeszcze szli dalej pić. Rano się zameldowali jeszcze w stanie, tak. To, że rano zaczynając byli jeszcze pijani, to nie była przesada. A udało im się. Sliwy matowiały. Według mnie to po prostu im lepszy after, tym lepsze trio i nikt nie zmieni mojego zdania. Dziękuję. Tak, nie chciałem na studiach, żeby trenować w tym samym stanie, w jakim potem grasz turniej. To chyba o to chodzi. No dobrze, przejdźmy do tej mety. Co tam się działo? Nie. Pominijmy metę. Przejdźmy do finału trio, powiedzmy, do top 4, tak, bo było top 4 rozgrywane, więc no, po zaciętych 5 rundach, nie, ja tego nie znajdę, bo tak jak MTG Dex spisało day 1, to chyba day 2. To jest na Discordzie wrzucił dziś nasz sędzia Roger. Racja. To ja już odpalam Discorda. I są tam wszystkie spisy. Nie off-topie w Katowice event. Tak jest. Okej, 4 drużyny. KTW Żeberka Katowice w składzie Rafał Wywioł, Kuba Tambor, Piotr Kolebacz. Same monodeki. Mono Blue Terror pilotowany przez Gano, czyli właśnie Rafała Wywioła, Mono Red Kuldota, Kuba Tambor i White Winnie Piotra Kolebacza. Rzeczywiście bardzo mocny team, mocne deki. Ostatecznie sklasyfikowani na miejscu 4, znaczy top tak 3-4. Dalej, czemu nie Premodern? Krzysztof Siwek pilotujący Hybrid Walls, Mateusz Kisiołek, Mono Red Kuldota, Marcin Wieczorek, Giant Broodscale Combo.
I teraz drużyny w finale. Mięso jest źródłem białka. Artur Olek, czyli ja, Ragdos Madness, Jan Kuszyński, Drecz, Iwan Buriak, Familiars versus w finale majstrowie Many, Hubert Tuszewski, pilotujący White Winnie, Ludwik Włodarczyk na kombo ścianach i Patryk Micik, Mono Red Cool Dota. Bardzo warszawski finał. Warszawski finał, tak, mieliśmy wielką przyjemność zagrać. Jak was parowało? Jak nas sparowało, więc tak, ja Madnessem grałem na Kuldotę, uczciwie, Hubert Tuszewski, White Winnie na Familiarsy, myślę, że też uczciwie z małą, czy może przewagą Familiarsów, no choć widziałem, że się... Myślę, że to zależy od buildu, ale myślę, że z mocną przewagą na Familiarsy. Mocną przewagą. No, na pewno Traben Charmy, zależy też ile tam jest granych, mogą popsuć gameplay i po prostu nie dać tyle czasu Familiarsom, że White Winnie zaleje, ale no, widząc co tam było na stole, to był ciężki matchup, na pewno wyrównane gry, no i Kusza, Drecz grający na kombo ściany tutaj z kolei no Kusza raczej nie miał szans, chyba Ludwik go 2-0 dość szybko rozjechał, więc no ogólnie no, ciężki finał, te mecze poza tymi kombo ścianami bardzo wyrównane, ale ostatecznie udało się chyba 2 razy po 2-1 wygrać. Mięso jest źródłem białka, wygrało. Ja tu mogę od razu się pochwalić, bo naprawdę... Pytanie, czy zmienialiście kolejność graczy przed top 4? Tak i wiemy, że to samo zrobiła drużyna Majstrowie Many. Nie ustawialiśmy się na siebie, no bo byliśmy w miejscach 3-4, więc wiedzieliśmy, że w półfinale no się nie spotkamy, ale podjęliśmy decyzję, żeby zamienić miejsca i liczyć na to, że się właśnie spotkamy w finale. Bo właśnie wiem, że drużyna KTP Żeberka nie zmieniła miejsc i żałuje, bo trafili na złe matchupy w tym momencie i trzeba właśnie, jak się jest pro, to trzeba każdy szczątek możliwości, które ci dają, po prostu wykorzystać. No my tak czuliśmy, że na nich trafimy i chyba nie analizowaliśmy tego, że oni nie zmienią, to my zmienimy tak, ale jak zobaczyliśmy, jak nas sparowało, że właśnie na nich i jak, to raczej byliśmy zadowoleni, że właśnie i ten Mono Blue Terror przeciwko Dredge'owi nie miał łatwo i ja z tych 3 deków najchętniej właśnie zagrałem na Kuldotę i tutaj akurat Kubie totalnie podeszło. 2 razy one-lander totalnie pokarany, nie wiem, czy w ogóle zobaczyłem drugiego landa chyba albo w 5. turze, więc tutaj miałem duże szczęście, ale tak, ten półfinał, myślę, że ustawieniem na pewno zaczęliśmy z przewagą. Mhm. I chciałem się tylko pochwalić, no bo jak już padło, że wygraliśmy, to ja pokażę też dla potomnych, jakie maty, tylko nie do góry nogami, właśnie dostają zwycięzcy Commona, więc naprawdę warto, to jest, tylko widzę, że green screen mi się załącza, ale wycina mi. Tak, warto wygrywać, nie ma tego napisu champion, jeszcze nie widzieliśmy, ale gdzieś tam jest. O, może tak będzie. O, teraz pokazuję, dobrze. No, piękna tak, mapa. i tutaj jakby się przez 4-godzinny stream miało zgubić, to jeszcze raz podziękowania dla Kuby Moskwy za design, który w tym roku wyszedł jeszcze bardziej na wypasie chyba niż... Trzeba przyznać, że on musiał zrobić 5 designów mat, bo była mata na stream, mata dla ekipy i 6. I 3 warianty... 3 na sprzedaż, 3 warianty. Aha, i jeszcze jedna na stream. No, nawydziwialiśmy. Zdecydowanie jest daleko, ale to nie oznacza, że zapieprz musi go omijać. To nie ma lekko.
Słuchajcie, Słuchajcie, no jest późno, kilka rzeczy, które sobie jeszcze wynotowałem, pytanie, co możemy powiedzieć, czy jakieś inne atrakcje w trakcie Commona, co było, co możemy zaprosić do współpracy? No były cuby, zawsze są cuby. Cuby Tym były, razem, tak. tu niestety, ale bohater cubów 03 Drop Cube dostał się do top 8 i tu Tak, niestety, Łukasz Węcka, ale pozdrawiamy. Łukasz Węcka musiał grać. Zawiódł nie- nadzieję Cuba. Zawiódł. Jakby ja sądziłem, że będzie to pierwszy raz, kiedy ktoś zrobi 4-0 drop, ale niestety grał dalej. z innych atrakcji i to w czym pomóc, to chyba myślę, że mamy tak właśnie zbierając to nasze stowarzyszeniowe towarzystwo, zależało nam na tym, żeby jednak mieć jakichś innych reprezentantów z każdego liczącego się community. No więc z tych, w których planujemy robić turnieje może bardziej, bo nie z każdego liczącego się, bo jakby znowu pamiętajmy, że na przykład nawet nie próbujemy tam działać, bo wiemy, że nie trzeba. Bo wiemy, że jest rynek jest zagospodarowany, nie, absolutnie nie planujemy sobie z myszą gdzieś tam, że tak powiem, nie ma takiej potrzeby. No, zresztą to mysza akurat o ten format dba, więc w sumie nie ma o co dbać bardziej. Ale kto wie, no, jeśli się rozwinie znowu Rzeszów, jeśli się rozwinie Trójmiasto, to trzymamy kciuki, jeśli się znajdą osoby, które tam będą te community lokalne ciągnąć, będą zainteresowane jakby działaniem szerzej, to tak, to z przyjemnością. No i co? No, na pewno w tych miastach, w których działamy, przynajmniej planujemy z dużymi turniejami, zawsze chcemy pozostać w dobrym kontakcie z LGS-ami, które te turnieje lokalne jednak w dużej mierze ciągną. Tak, kudos dla LGS-ów, bo to nie jest łatwa praca być LGS-em. I bez LGS-ów nie byłoby community, z wyjątkiem Kielc, które sobie radzą bez. Dokładnie, więc kochajcie wspierajcie swoje LGS-y, bo bez nich nie byłoby nie tylko weekly, ale też Commonów tak naprawdę. Kto tutaj jeszcze współpracował przy tym turnieju, których moglibyśmy wymienić? Mi przychodzi do głowy Van Lubow, który stworzył oczywiście dedykowany token dla Top 8, też był obecny i swoje tokeny tam prezentował i sprzedawał. Wspomnieliśmy, że no takim głównym w sumie organizatorem, opiekunem, LGS-em był Flamberg, który miał też swoje stoisko, tam gdzieś piętro niżej, na planszówkach, gdzie też no, można było, ja sobie się obkupiłem w katany, więc też są tacy partnerzy na Commonie. Wspierał nas i sponsorował nagrody Wilczek i Pyrkon, tak? Jeżeli kogoś jeszcze tutaj nie wymieniłem. Playmaty jakby nie sponsorowały, ale jak zwykle dowiozły bardzo, współpraca z Playmatami to zawsze przyjemność. Tak, zdecydowanie. Wspomniany Ultimate Guard też dosłał. Tak jest, Car Market także nas wsparł, co prawda Karol nie przyjechał osobiście, ale może następnym razem. No i tyle chyba.
To co, tak jak planowaliśmy, No. Prospero, to teraz jeszcze Liga 05 z Stormem chyba, nie? Dokładnie, właśnie. To odpalajcie modo i robimy ligę teraz. Nie, jest bardzo późno, a ja naprawdę miałem, kurczę, jeszcze wypisane tematy rozmów, może, ale to chociaż szybko przelećmy jeszcze. Nie, to zrobimy dogrywkę zrobimy. Ale przyszłość, dobra, Ale to- plany do stowarzyszenia. Po pierwsze, czy można dołączyć do nas? Ja nawet nie wiem, wszyscy mogą, tak? Można. chce, może dołączyć do stowarzyszenia. Wnioski przyjmujemy zgodnie ze statutem, będą rozpatrywane na zebraniu. Więc śmiało się tak. zgłaszać. Oczywiście, znaczy to też, słuchajcie, to też nic na siłę, to nasze plany na razie na przyszły rok, może tak, jak zbierzemy się, kurz trochę opadnie, już trochę opadł, ale się musimy wszyscy jeszcze pozbierać po spotku, to zaplanujemy sobie przyszły rok i ogłosimy, potwierdzimy, gdzie w przyszłym roku chcielibyśmy te turnieje zorganizować. Więc na pewno jeśli będziemy niedoreprezentowani w tych miastach, to na pewno z tych miast w pierwszej kolejności pomoc się zawsze przyda. Też jest tak, że będziemy, rusza u nas w Polsce trochę podpięciu pod Lega Pauper Italia, ale rusza temat jednak lig lokalnych pauperowych. Więc będziemy szukać jakiejś tutaj możliwości synergii z tą inicjatywą i może przy tej okazji też będzie nam potrzebna pomoc. No zobaczymy. No, myślę, że dobrze by było, jakbyśmy zaczęli od ogłoszenia planów na nowy rok i pod te plany, w zależności od tego, gdzie będzie trzeba pomóc, to będziemy przyjmować osoby. Dołączyć oczywiście zawsze można, natomiast to warto też rozpatrywać to dołączanie nie jako dołączę albo fajnie, tylko to dołączanie się jednak wiąże z tym, żeby być gotowym przyjąć na siebie jakieś tam chociażby drobne zadania i jakieś obowiązki. Tak. Jak to powiedzieć, mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Tak jest. Dokładnie, więc oczywiście zapraszamy, ale to też jest tak, że to wstąpienie w szeregi stowarzyszenia wiąże się z tym, że można jakieś zadanko dostać i z tym się trzeba liczyć. A płacimy doskonale, wszyscy dostajemy porówne zero, a czasem po prostu dostajemy w nagrodę jeszcze składkę członkowską, bo trzeba do puli dorzucić, więc Kto ile chce wydać, tyle może wydać. Tyle może wydać. Nie ma problemu. To jest kariera zapewniona. A profity takie same właśnie jak prezes dostanie. Dokładnie. Pytanie jedno jeszcze od widzów, które było dużo wcześniej w sumie, ale ja je właśnie zostawiłem na koniec. Czy możemy powiedzieć cokolwiek o dacie kolejnego Commona? Będzie. To znaczy, czy szczerze, jeżeli chodzi o Poznań, bo możemy sobie powiedzieć, że myślimy o następnym Commonie oczywiście w Poznaniu, bo taka jest tradycja, to musimy najpierw ustalić ze wszystkimi i wydarzeniami około wizardowymi i z myszą, jaki jest kalendarz. No i jak będziemy znali kalendarz, to przynajmniej tak na plus minus jeden weekend będziemy mogli powiedzieć, kiedy to jest. Pewnie będziemy się starali trafić jak zwykle w ten luty, marzec, ale musimy to przeanalizować, po prostu musimy się dowiedzieć o innych zmiennych. Czyli na razie skupiamy się na Mistrzostwach Polski, które odbędą się 30 listopada, 1 grudnia w Warszawie, którego też to stowarzyszenie, czy inicjatywa Common Magic jest partnerem, więc mam nadzieję, że tam się stawią wszyscy tłumnie. Czy coś więcej o samym turnieju chcecie powiedzieć, panowie, o samych Mistrzostwach Polski Paupera?
To znaczy tak, wiem, że to będzie fragment paprykarzowych Mistrzostw Polski, co oznacza, że ten turniej będzie trochę znaczy to jest właśnie ta próba połączenia formatów, ponieważ za dojście do top 8 otrzymuje się wejście na turniej, który będzie następnego dnia, bądź jeżeli graczy będzie ponad 128, przynajmniej na tyle w tej chwili są założenia, to turniej rozbije się na 2 dni i wtedy to zaproszenie przejdzie na następny turniej organizowany przez Myszę, ale tam ogólnie i cały event jest o wiele bardziej takim połączonym międzyformatowym wydarzeniem dla kompetytywnych graczy, niż to jest w przypadku na przykład Commonów, gdzie skupiamy się jednak na tym pauperze. Także tu możemy się spodziewać, że po prostu skupienie będzie na tym, żeby ściągnąć jak najwięcej kompetytywnych graczy, nie tylko ze świata pauperowego. Więc może w końcu odpowiemy na pytanie, co się dzieje, kiedy do tego naszego pauperowego świata dorzuci się innych, którzy znają się na graniu. Czy coś wiemy o zapisach? Że kiedy będą, kiedy wystartują, bo w sumie turniej jest za 1,5 miesiąca, ale... Jakby TO jest, całego wydarzenia jest Mysza, my tylko jesteśmy współorganizatorem tego jednego turnieju, który jest fragmentem całego wydarzenia, więc tu o szczegółach co do sprzedaży biletów nie wiemy i w sumie nie mamy na to wpływu za bardzo. Czekamy. Znaczy, nie dotarły do nas żadne zakulisowe informacje jeszcze, więc jak coś dostaniemy, to damy znać. Dobra. Panowie, równo 4,5 godziny jesteśmy już na łączach. Wydaje mi się, że to dobry moment, żeby zakończyć, że... Nie, dobry moment był 3 godziny temu. Czasu nie Kto to szacujemy. obejrzy? Tak. Jakby, jeżeli ktoś jest z nami przez cały stream, to proszę niech teraz napisze w komentarzach, bo zastanawiam się, czy istnieje jedna osoba, która wytrzymała 4. Jeżeli ktoś na początku napisał, o fajnie, gadane, to może gadajmy zamiast grania, to jestem 100% pewien, że ta opinia się zmieniła. Kusza jest z nami od samego początku. Widzę, że Łukasz też jest bardzo długo, od 21:07 od początku i cały czas nas 5 osób ogląda, no więc nie wiem, no dobra. Może ktoś nie wyłączył, po prostu zasnął za ekranem i tak ten stream leci, ale się liczy. Dobrze, to przynajmniej dobrze im się śpi przy naszych dywagacjach, słuchajcie. Dobrze. No, Trzeba kończyć, ale to jest może też znak, że taka formuła takich rozmów jest fajna, jest ciekawa, że właśnie nie tylko trenowanie i granie paupera, granie jakiejś ligi, ale właśnie spotkanie i rozmowy o pauperze to jest coś, czego nasze community też potrzebuje, więc ja tym mocniej trzymam kciuki za Kuszę, który mam nadzieję, że też taką rozmowę o pauperze poświęconą pauperowi poprowadzi. I co, panowie, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, za dzisiejszą noc, tym bardziej po wczorajszym nieudanym spotkaniu i tym, że trzeba było odwołać. Bałem się, że w ogóle nasz odcinek może nie dojść do skutku. Dzisiaj regularnie sprawdzałem przepustowość swojego internetu, czy na pewno działa. Mieliśmy jakieś jakieś 2 przerwy chyba, ale co do zasady wydaje mi się, że poszło nieźle. Bardzo wam jeszcze raz za ten czas poświęcony dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że wam też się podobało. No, tak, dzięki. Powinniśmy to podzielić na 4 odcinki, ale tak. Jak to dobrze podzielić, to jest idealnie. Dzięki i w takim razie... Do zobaczenia. Tak, ja w do takim razie zobaczenia. jeszcze pożegnam się z widzami, a was już wyłączam. W takim razie trzymajcie się i
Do zobaczenia. Pozdrawiam w Pauper Dojo. wszystkich dzielnych widzów. Do zobaczenia. Strzała, trzymajcie się. Okej. Dziękuję Wam również wszystkim, którzy właśnie dotrwali do końca, czy w jakimkolwiek fragmencie nas oglądali, komentowali. Jak zwykle jesteście naprawdę niezawodni, jesteście fantastyczni, więc ja już dalej nie przedłużam. Krótkie info co do przyszłości, więc tak, przyszły piątek, mam nadzieję, że już bez żadnego przekładania, w kolejny piątek spotykamy się w Pauper Dojo z Frankiem Comstow, będzie trening, zagramy sobie ligę, pogadamy o tym, właśnie jak wygląda Pauper na tle innych formatów, bo Franek gra i Moderna, i Pioniera, może pogadamy też trochę o byciu bardziej pro playerem, jeżdżeniu na duże międzynarodowe turnieje, czyli to w piątek za tydzień, a w sobotę w Warszawie w centrum MTG turniej Pauper Clash, więc też serdecznie zapraszamy, trochę większy turniej, na pewno nie tak duży jak Common w Katowicach, ale może będzie nas również 20, 30, może 40 parę osób, fajne nagrody, więc Was zapraszam. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w Pauper Dojo niedługo. Trzymajcie się.